się pozapominałem, pewnie, że tak. Najpierw pewnie odliczę. Wszystko w porządku? Jak najbardziej. Dzień dobry wieczór panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch, no i dzisiaj jak najbardziej będę odpowiadał na wasze pytania, tak? Dzisiaj będzie odcinek z cyklu Q&A, ponieważ mamy bardzo zacną okazję. Otóż na YouTubie, panie i panowie, wybiło nam 8000 subów. Dziękuję, wielkie brawka dla wszystkich, naprawdę jesteście niesamowici za to, co robicie. Dodatkowo kliknęło nam 4 miliony wyświetleń. Tak, żeby wam tylko unaocznić, powiem w ten sposób, to jest tak, jakby co 10. mieszkaniec Polski obejrzał jeden chociażby z moich materiałów. Niesamowita sprawa. A dodatkowo, ponieważ jesteśmy na różnych platformach, wiadomo, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, X, a także Instagram, na tak zwanym fanpage'u na Facebooku kliknęło 10, a właściwie w tym momencie już 11 000 obserwujących, więc dziękuję wam pięknie za to, że wykręcacie takie cyfry, za to, że wykręcacie takie rzeczy. Jest mi niesamowicie miło. Krzysiu Lesiu, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Jestem pozdro z Rumi. Pozdro grabarzu, jak najbardziej. Dariusz Tokarczuk, pozdrawiam wszystkich, również pozdrawiam was wszystkich. Dobry wieczór panie i panowie. Marcinie Lancel. Hej, witam cię Lancel, jest Wiktor, więc super, wszystko w porządku. No i różne takie również się pojawi. Witam serdecznie. Słuchajcie, jak mówiłem, dzisiaj jest Q&A, więc wy pytacie, ja odpowiadam. Przypominam, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Co prawda mam trochę pytań od was tutaj, bo między innymi na karcie społeczności zadawaliście, więc tutaj mam, zresztą widzicie, a może nie widzicie, część odpowiedzi na te pytania. Grabarz pozdrawia z Rumi, bardzo dobrze, bardzo fajnie, więc zacznę może, no bo ja chyba nie byłbym sobą, gdybym wziął i, a czemu tu mam pomniejszone? Przecież to ma być 100%, no dziękuję bardzo. O, teraz się wszystko zgadza. Nie byłbym sobą, chyba jakbym powiedział, nie byłem w tym tygodniu w sklepie charytatywnym i nie nabyłem. No także oczywiście być nie mogło. Więc wam tutaj zaraz pokażę, tylko muszę oczywiście kliknąć moje nowe filmy, żebym wiedział dokładnie później, jak będę wrzucał rozdziały, bo to jest informacja dla tych wszystkich, którzy oglądają ten materiał z odtworzenia. W opisie są rozdziały, możesz spokojnie skakać pomiędzy nimi, sprawdzać, co ci się najbardziej podoba. Więc słuchajcie, nabyłem niewiele, bo bodajże 10 filmów, także nie za dużo, ale zawsze coś i już wam pokazuję. Na Blu-rayasie,
panie i panowie, z samym Rockwellem film pod tytułem Moon. Jak łatwo, mam nadzieję, że polski tytuł to jest Księżyc. Jeżeli jakiś tytuł ja wymawiam źle, w sensie nie znam polskiego, to dawajcie mi znać i mówcie, co to za tytuł. W każdym razie Moon, no zwykły, że powiem, to się nazywa chyba budżetowy, tak? Budżetowe wydanie. Druga płyta to jest na DVD, panie i panowie, The Kite Runner. Proszę bardzo, o tutaj tak ładnie widać. Jak widzicie, proszę bardzo, ładnie pokazane, subtitled, tak subtelnie, co nie? Subtelnie, żeby nie było wiadomo, bo dobrze musicie wiedzieć, że Irlandczycy specjalnie, tak samo zresztą jak Amerykanie, nie kochają oglądać filmy, gdzie muszą, no co tu dużo mówić, czytać, także wiecie dokładnie jak to jest. Taka jest sytuacja, to jest drugi film. Trzeci, The Prestige. Tutaj nie będę się wygłupiał, przynajmniej bez bicia, nie mam pojęcia, jaki jest oryginalny polski tytuł. Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine i Scarlett Johansson. Proszę bardzo, możecie zobaczyć. Prestige, no to byłoby zbyt łatwe rzeczywiście. Do kompletu. Skoro mam Gdzie jest Nemo, no teraz musi być Gdzie jest Dory, oczywiście. Jest to zwykłe wydanie, tylko i wyłącznie jedna płytka po angielsku. Tutaj mam, bo mnie zaskoczyło, bo akurat mieli i ja stwierdziłem, że nie mam żadnej, a to akurat film, który trzeba, przynajmniej pierwszą część powinno się obejrzeć, więc Śnięty Mikołaj, tak jest polski tytuł, Santa Claus 1, 2 i 3. Nawet nie wiedziałem, przyznam, że trzecia część jest. No się okazało, że nie tylko, że jest Timem Allenem, to jeszcze Martin Short występuje w roli Złola. O, widzę, Prestiż, po prostu Prestiż. Aha, okej, w porządku, nie ma problemu. Cześć Adele, witam Cię bardzo serdecznie. Jest i Katarzyna Dobak, witam również bardzo serdecznie. Lecimy dalej. Z tego filmu jestem dosyć dumny, ponieważ widziałem go wiele razy, nawet chyba nie tak dawno, relatywnie nie tak dawno, bo może z roczek, 2 lata temu. Zwykłe wydanie, jest to Dorwać Cartera, ale nie ze Sylwestrem Stallone, tylko to oryginalne z Michaelem Caine'em sprzed wielu lat. No i na koniec film zwykłe wydanie, ale tak naprawdę Mona Lisa Smile, czyli domyślam się, że to jest uśmiech Mona Lisy. Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles i Maggie Gyllenhaal. Więc rzeczywiście to jest na tyle. Na te płyty muzyczne tutaj nie patrzcie, bo to akurat jest część odpowiedzi na jedno z pytań, które mi zadaliście. Także tak jakoś to wygląda. Dzień dobry, witam z kwatery mobilnej TLK Rozewie, Kierunek Gdańsk. Witam Cię, cześć, jak tam u Ciebie agencie jest, co słychać? Daj znać, stary, dobry znajomy, panie, panowie. Tak, to właśnie z tym człowiekiem, który tutaj widzicie, który się kryje pod pseudonimem Agent, otwieraliśmy między innymi jedną z restauracji McDonald's. Dawno temu. Jason Kruger, witam Cię bardzo serdecznie, cześć, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, w tym momencie możecie odpalać, wpisywać na czacie pytania, jakie tylko macie, co byście się chcieli dowiedzieć. Ja tutaj w tym momencie zacznę odpowiadać na pytania, które wcześniej wrzuciliście, bo to jest akurat dosyć ważne i będę na nie odpowiadał w takiej właśnie kolejności, jak się pojawiły, więc zaczniemy tutaj. O, nie widzicie za bardzo, muszę powiększyć sekundkę. Dajcie znać, czy teraz jest wystarczająco wyraźny, czy jest za mało, ale słuchajcie. Primal Elf zapytał, seria filmowa, którą kiedyś bardzo lubiłeś, ale potem dawno nie oglądałeś i albo bałeś się do niej wrócić, bo magia pryśnie, lub wróciłeś i dalej jest świetnie się oglądało. Pozdrawiam. No to już Ci mówię, w ten sposób to było, że w ogóle powinienem dać tutaj sobie jakiś podtytuł, żeby mógł elegancko to jakoś sobie wyedytować. Proszę bardzo. Będę oryginalny. Q&A, ciach. I pokaż. Motyw jest taki. Wraz z Mają, czyli z moją córką, robimy sobie teraz, ja to nazywam roboczo kino Bambino, tak? No, że oglądamy sobie po prostu różnego rodzaju filmy, no i wiadomo, że Maja w tym momencie w innego rodzaju produkcje lubi oglądać. A czekajcie, w ogóle ja zniknąłem. Czemu ja zniknąłem? Czemu mnie tutaj nie ma? O co tutaj chodzi? A wiem, bo jak jest włączony ten czat tutaj na ekranie, to mnie nie ma. A jak go nie ma, to ja jestem. Słuchajcie, dajcie znać, którą wolicie wersję. Jak mnie nie widać, jak nie ma mojej przepięknej twarzy na ekranie, czy wolicie jak jestem. Póki co zostawię tą, a wpisujcie mi na czacie, jak wolicie. No i zaczęliśmy oglądać filmy. No i wiadomo, że Maja mówi, tato, czy mogłem obejrzeć pewien horror, to tamto. Na przykład ostatnio oglądaliśmy, to prawda nie horror, ale oglądaliśmy Hot Shots, 2 części. No i jakiś czas temu ja mówię, słuchaj, jesteś już na tyle duża, że możesz obejrzeć Koszmar z ulicy Wiązów, a że Freddy Krueger, co stali fani kanału dokładnie wiedzą, to jest moja ulubiona postać, jeżeli chodzi o horrory, bo widziałem go dawno temu, mając 8 lat i był to rok
1987. Tak, taki stary jestem. Tak stary, że pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie. No to stwierdziłem, okej, no to obejrzymy i ja Krugera widziałem wielokrotnie już. Widziałem go wielokrotnie, bo chociażby to było pierwsza seria, która była omawiana w cyklu Kultowe Horrory. No i w porządku. I obejrzałem teraz i mówię do mojej, ależ ten film się brzydko zestarzał. Bo nie tylko, że technicznie, bo to jest oczywista oczywistość, prawda, że technicznie film sprzed 40 lat musi gorzej wyglądać, ale nawet samo prowadzenie fabuły, sam montaż rzeczywiście nie jest tak cudowny, jakbym chciał. Film no nie straszy według mnie, tak jak powinien, więc jeżeli musiałbym powiedzieć, że to jest seria, którą i bałem się do niej wrócić, to jest właśnie ten film. Ja dodatkowo powiem, że może nie jest seria, ale pierwszy film, który widziałem w kinie, który pamiętam, to był Morski Diabeł albo Przygody Morskiego Diabła. To był film produkcji wtedy ZSRR, ale tak naprawdę film jugosłowiański. Miałem jakieś 5, może 6 lat i właśnie to jest film, który pamiętam i który kocham. I nie tak dawno znalazłem ten film na jednej z platform streamingowych i właśnie boję się go obejrzeć, ponieważ ja mam w pamięci ten wyidealizowany obraz, jak to wygląda, bo wiesz, fabuła jest taka, że mamy naukowca i on ma syna i on tam pracuje, ten naukowiec, dla jakiejś, wiesz, 3 literówki, no skoro Związek Radziecki, to można się domyślić, że KGB. No i pracuje i motyw jest taki, że on temu synowi przeszczepia skrzela. Także on może używając płuc funkcjonować na powierzchni, a strzela pod wodą i w porządku. No i ktoś tam się właśnie z tej 3 literówki dowiaduje o tym i zaczynają tego syna wykorzystywać do różnych tam prób i w ogóle i tak dalej. I w każdym razie ten naukowiec mówi, dobra, ja nie chcę, ja tego nie będę robić, dziękuję bardzo, ale oni porywają mu tego syna, przytrzymują go właśnie pod wodą, no i zmuszają w ten sposób tego naukowca do tego, ażeby pracował dla nich. No i sytuacja jest taka, on oczywiście się zakochuje, ten chłopak w dziewczynie, ona na lądzie, on jest cały czas pod wodą i na koniec okazuje się, że sekundkę muszę wyłączyć, bo to jest Facebook przy okazji, a te rolki, które ostatnio publikowałem, to one rzeczywiście aż tak bardzo zdobywają wielką publiczność, że tutaj cały czas powiadomienia mi pykają. No i słuchajcie, na koniec taka sytuacja, że właśnie ta 3-literówka przytrzymuje tego syna pod wodą i zbyt długo i się okazuje, że oni tak długo go tam przytrzymywali, że zanikły mu płuca i on musi całe życie teraz spędzić pod wodą, tak, tylko i wyłącznie używając skrzel. Ta jego dziewczyna zostaje na lądzie, że tak powiem, a on tam smutny, no i bardzo, bardzo smutny film, smutne zakończenie i ja nie chcę, żeby mi się to rzeczywiście jakoś zepsuło, żeby rzeczywiście tak jakoś było. Woli się jak jest, to lepiej jak ci widać. Dobra, no to w tym momencie niestety czat będę tylko wrzucał odpowiednie rzeczy. Więc taki to jest film. Drugie pytanie od Primala. Jak to jest być zawodowym recenzentem? Dobrze? Jak będę zawodowym recenzentem, to ci powiem, bo według mnie zawodowy recenzent otrzymuje się z bycia recenzentem nomen omen. Tu jest pytanie, do którego chcę nawiązać również za chwilę, ale nie jest to... sub. Dziękuję bardzo za to, że dałaś suba. Kto to dał, żebym to szybko zobaczył? I zniknęło. W każdym razie dziękuję bardzo za suba. Jest to ciężki kawałek chleba, bo no, oczywiście są fajne sprawy, no, tak jak na przykład gadanie z wami, słyszenie tych wszystkich rzeczy, czytanie komentarzu, super stary, oglądam każdy twój odcinek, albo chcę tak jak ty zbierać i kolekcjonować filmy i tak dalej, no to są rzeczywiście przyjemne rzeczy, no, ale też jest fakt, że trzeba wiele poświęcić, bo na przykład zamiast pójść z kumplami do baru, żeby sobie tam wypić jeden, drugi chmiel, no to jednak zostajesz na przykład w domu i oglądasz film, bo trzeba coś zrecenzować, prawda? Zamiast rzeczywiście gdzieś tam ułożyć sobie, powiedzmy, grafik pod jakieś takie inne rzeczy, wyjścia, no to mówisz, nie mogę spokojnie, bo muszę zrobić recenzję, więc czasami to jest ciężko. Są oczywiście fajne rzeczy, ale to nie jest, powiem w ten sposób, to wymaga dużo, naprawdę dużo. Ja i tak mam tę przewagę, że na przykład Julian, jeżeli popatrzę na Juliana z Brud z Kosmosu, on dodatkowo, przy tego, że prowadzi kanał, no to ma jeszcze swoje prelekcje na różnego rodzaju komikonach, na różnego swojego rodzaju wyjazdach, jest w telewizji, co prawda może on ma łatwiej w tym aspekcie, że nie ma rodziny, co nie, no ale to też jest potężna sprawa, więc akurat jeżeli chodzi o to mam troszeczkę łatwiej. Dobra, odpowiedziałem na 2 pytania Primela, później na purpurowego pytanie odpowiem, zobaczę tutaj, co się dzieje, bo widzę, że na czacie też są pytania. Dobra, dziś tutaj cofam. Urlop się właśnie zaczął u agenta, no pięknie, także jest. Dziękuję bardzo, Trezo, że jesteś, bardzo mnie to cieszy.
ogólnie trochę śmiesznie, ale odkąd dowiedziałem się, że Q&A, zrobiłem listę tak zwanych pytań do Marcina. No i bardzo dobrze, to może dzisiaj je wszystkie wrzucać. Jaki gatunek filmowy jako pierwszy zacząłeś kolekcjonować? Wiesz co, chyba nie ma czegoś takiego, że nagle stwierdziłem, o, to ja zacznę kolekcjonować filmy i będę zbierał tylko i wyłącznie komedie. Chyba po prostu zacząłem, wiesz, jakoś tak. Wiem, że pierwsze 3 filmy, na pewno 2, jakie kupiłem, inaczej, to były te czasy, kiedy się kupowało telefony i dostałem 3 płyty DVD w prezencie. I to były tak, SWAT, to jest ten film sensacyjny z Samuelem L. Jacksonem, tam jest chyba Jeremy Renner i Colin Farrell. Pamiętam, że dostałem Helikopter w ogniu i tego trzeciego nie pamiętam oczywiście. SWAT mam do dzisiaj, Helikopter w ogniu już nie, ponieważ kupiłem bodajże jakąś wersję 3-płytową i go oddałem, więc jakoś tak to rzeczywiście jest. Nie ma konkretnego gatunku, którym powiedziałem, o, jak najbardziej. Najwięcej mam chyba, aż nawet wiecie co, sprawdzę, bo motyw jest taki, że w pewnym momencie okazało się, że mam tak dużo płyt, że trzeba to jakoś ogarnąć, uporządkować, więc zainstalowałem sobie program, tak to się nazywa DVD Library Program i w tym momencie on mi pokazuje co i jak i mam to spokojnie. Słuchajcie, czego mam najwięcej? Filmów akcji mam 184, komedii mam 224. Tak, to komedii byłoby najwięcej. Komedii mam 224. Zaraz po nim mi się wydaje, że mogą być filmy dla dzieci i animacje, bo ja to czasami rozróżniam, bo nie każda animacja jest dla dzieci, bo tutaj tych mam akurat 222. Więc rzeczywiście byłoby tak to w ten sposób. Dobra, patrzymy. Kiedy pokaz całej kolekcji filmów? Powiedziałem, że jak będzie 2000 filmów, to jak najbardziej. I to mówię 2000 filmów. Nie płyt, nie pudełek, bo dobrze wiecie, że mam akurat takie wydania, gdzie na jednej płycie są 2 filmy, bo akurat dystrybutor stwierdził, że fajnie będzie dać z 2 stron płyty, bo takie akurat też są, to się tak płyty dwuwarstwowe czy jakoś tak. Więc mam jedno pudełko, a też mam na przykład takie, gdzie jest jedno pudełko, a są 4 filmy. Więc sprawdzałem ostatnio, specjalnie na potrzeby tego odcinka i 2, 4, 6, 8, 9. Dzisiaj było 9 filmów, czyli w tym momencie mam 1660 filmów. Więc jeszcze troszeczkę to potrwa Adalet, bo rzeczywiście muszę uzbierać do tych 2000, jak wtedy to jak najbardziej zrobimy i już podjęta decyzja, będzie to kolejny odcinek na żywo. Nie będzie to rzeczywiście odcinek, gdzie tam nagram i wam pokażę. Nie, mi się wydaje, że akurat znowuż wrócę do Juliana z Brud z Kosmosu. Kiedyś widziałem u niego na kanale wywiad z Tadeuszem Drozdą, znanym kiedyś komikiem. Między innymi prowadził dla młodszych widzów taki program Śmiechu Warte, gdzie taki powiedzmy pierwszy polski YouTube, gdzie ludzie wysyłali śmieszne filmiki i tam to omawiali. No i rozmawiał z Tadeuszem Drozdą. I ja kiedyś widziałem to było w czasie, kiedy świat się niestety zatrzymał i był właśnie jego, że tak powiem, koncert, można tak powiedzieć, jego występ w ten sposób i to było do kamery. No bo wiadomo, nie można było się spotkać z ludźmi i to wyglądało beznadziejnie. I to wyglądało koszmarnie, bo czuć było, że Tadeusz Drozda, on potrzebuje reakcji ludzi, tak? Jak on opowiada żart, to w tym momencie jest reakcja, jest śmiech i tak dalej i on tego potrzebuje. I rzeczywiście ja też wolę, ja też bardzo lubię te właśnie wasze komentarze, wasze reakcje, więc to będzie zrobione na żywo. Aha, zostaw wersję bez czatu, ale to dobra, to cały czas piszecie, więc w porządeczku. Jak zaczęła się moja przygoda z filmem? Wiesz co, to było tak, pamiętam jak dziś. To był rok 1993, gdzieś mniej więcej w okolicach wakacji, w okolicach sierpnia, września. No i była taka sytuacja, że no to wiadomo, były złote czasy kina kopanego, kina akcji, prawda? Każdy, kto wtedy pamięta, no to wszelkiego rodzaju Billy Blanksy, Mathiasy Hughesy, Gary Daniels, Cynthia Rothrock i tak dalej, i tak dalej. Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, to była rewelacja. Początkowe filmy z Seagala. No i nieraz się zastanawiałem, dobrze wiecie, oglądacie filmy po polsku jest lektor i tam na przykład mówią w rolach głównych zdjęcia, muzyka, scenariusz i reżyseria. A ja na przykład się tak zastanawiałem, bo pojawiło się takie nazwisko, było napisane casting i było pod spodem Jackie Birch. Ja mówię, a czemu nie czytają Jackie Birch i w ogóle co to jest ten casting? Czym on się zajmuje? Potem się okazało, że nie on, a ona, bo Jackie Birch to jest kobieta, która między innymi obsadziła, no co tu dużo mówić, Komando, Predatora, Wykidało, dokładnie wiadomo jak to jest. Nawet poczyniłem o niej materiał. No i tak się właśnie zacząłem zastanawiać, a czemu to jest? A czemu to tak jest, że w kolejnym filmie Spielberga zdjęcia robi Janusz Kamiński? I kto to jest ten Janusz Kamiński? Zresztą swoją drogą za Janusza Kamińskiego w podstawówce na którejś lekcji dostałem tam 6, bo było pytanie o niego i jedynie Marcinek wiedział. I tak to się rzeczywiście zaczęło. Zacząłem kolekcjonować zeszyty
i do nich wklejałem, miałem 2 zeszyty, w jednym były aktorki, w drugim aktorzy, no i wiesz, na takiej zasadzie, jeżeli widziałem z jakąś aktorką albo aktorem 3 filmy, to kwalifikowało to tę osobę do tego, żeby się pojawić w moim zeszycie. Dorobiłem się 10 zeszytów z każdej, czyli 20 zeszytów w sumie. No potem to się rozbudowało, wiesz, były jakieś tam składanki, życiorysy się pojawiały. To pamiętam, wtedy bardzo przydatna była dla mnie gazeta Super TV. Nie wiem, czy to w tym momencie jeszcze jest wydawane, ale to oczywiście był program telewizyjny plus tam różnego rodzaju ciekawostki, plotki i tak dalej, i tak dalej. No. Więc było co tam jeszcze zbierałem na początku lat 90. Brawo, Popcorn. No wiadomo, jak to każdy nastolatek albo prawie każdy, więc tak się rzeczywiście zajęła moja kształt wody, wersja ZSRR. No coś w tym jest, odnośnie do to oczywiście do Diabła Morskiego. Pytanie od Lancela. Jakie polskie dzieło popkultury, powieść, komik chciałbyś zobaczyć na dużym ekranie? Wiesz co, to już się dzieje, bo podoba mi się, no może nie polski do końca, bo to jest Torgal się dzieje, ale chciałbym zobaczyć i nie w wersji właśnie animowanej, takiej jak wyszła na Netflixie, ale chciałbym zobaczyć, mowa oczywiście o Kajku i Kokoszu, bo według mnie, no wiem, że to jest polska wersja Asterixa i Obelixa, Janusza Christy. Chciałbym to zobaczyć, wiesz, bardzo bym sobie pragnął zobaczyć. Również uwielbiam, naprawdę uwielbiam i to już nawet z autorką kiedyś może rozmawiałem, to byłoby zbyt buńczuczne słowo, ale pisaliśmy sobie na Instagramie. I patrzcie, mówię teraz i wypadło mi nazwisko Małgorzata Rogala, proszę bardzo. Twórczość Małgorzaty Rogali uwielbiam, naprawdę chciałbym rzeczywiście zobaczyć. Ona ma fajne, może nie serię, no ale niech tak będzie, powiedzmy, ma serię, gdzie tam powiedzmy są bohaterowie i oni się później nie powtarzają. Bardzo bym chciał to zobaczyć, a na dodatek, no, ktoś może powiedzieć Kleksa, Jonek, Jonka i Kleks właśnie, to bym też chciał zobaczyć, bo akurat teraz spokojnie mamy dobrą, inaczej, na świecie jest dobra technologia, bo w Polsce dokładnie wiemy, jak sobie przypomnę tego Wiedźmina ze Zborowskim, nie Zborowskim, przepraszam, z Żebrowskim, to po prostu śmiać mi się chce, ale jakoś tak to jest. Jurek Piota, dobry wieczór, z opóźnieniem i od razu pytanie, czy ktoś oprócz Ciebie w rodzinie, mama, tata, żona, dzieci, tak się interesował filmami, kinematografią, czy tylko Ciebie to tak wchłonęło? Nie, nikt się nie interesuje aż tak bardzo. No wiesz, dzieciaki to jeszcze może za mało. Maja lubi oglądać różnego rodzaju filmy i to wiesz, nieraz jej puszczę Krugera, nieraz obejrzymy Hot Shots, a na przykład ostatnio, znaczy nie tak ostatnio, ale jakiś czas temu również obejrzeliśmy filmy Mela Brooksa. Mówię, Maja, to są filmy, gdzie jest obrazoburczo, wszystkiego się śmieją, porówno każdemu, z prawa, z lewa, z góry, z dołu, z karata, z kung fu, nie ma znaczenia, więc w tym filmie można się śmiać z wszystkiego. No i ona powiedzmy w pewien sposób powoli wdraża się w ten świat filmów, chociaż akurat póki co jest jak najbardziej od gier. Trezo, dzięki Tobie zostałem kolekcjonerem, mam już około 450 filmów, proszę bardzo. No i to cieszy, bo nawet w piątek oglądaliśmy z Mają Predatora pierwszego, ponieważ obejrzeliśmy już Obcego. Ja mówię, słuchaj, to można było obejrzeć Obcy kontra Predator, ale musisz wiedzieć, o co chodzi w Predatorze. No to włączyliśmy, mówię, to jest 20th Century Fox, czyli Disney, czyli to włączymy na Disneyu. Włączymy na Disneyu, no i wiecie, super, ekstra, 4K, HDR, mówię, rewelacje. Mamy telewizor 4K, mamy telewizor HDR, Dolby Atmos, wszystko, szmery, bajery, pompki, rowery, subwoofer, będzie rewelacja, nie? Głośnik zewnętrzny. No i nagle włączamy, a Disney się haczy. Wiesz, jest nagle obraz. To nie internet, bo internet mamy 1 giga, więc musi być super. No i mówię, kurde, co jest grane? Wyłączyłem telewizor, zrestartowałem Disneya i cały czas się haczy. Ja mówię, no źle zrobili, bo wiadomo, że Predator nie był w 4K, tylko to były czasy VHS-u, może co najwyżej DVD, więc była pewnie transfer do 4K i źle zrobili, albo po prostu na tym irlandzkim Disney źle, to ja mówię, kurde, mam ich w dupie. Przyszedłem do pokoju oczywiście, z tamtej półeczki wziąłem mojego Predatorka, odpaliliśmy i spoko. I dlatego kolekcjonowanie, bo nieraz się ludzie pytają, stary, po co ty kolekcjonujesz filmy? Przecież mnóstwo jest teraz. Ja sobie wykupiłem sobie na przykład film, załóżmy na przykład, nie? Które platformy oferują, także można sobie, no mniejsza większość. Powiedzmy, ja mam Netflixa i nie potrzebuję, co nie? A pamiętam, jaki był lament chyba ze 2 lata temu, jak w pewnym momencie skończyła się licencja na serial Przyjaciele. I nagle wszyscy, o ja cię kręcę, nie ma przyjaciół, co my zrobimy? A ja mówię wtedy, co? Tam na górę biorę 10 sezonów i sobie oglądam i nie ma problemu. Bo to też trzeba pamiętać, że jeżeli już coś kupisz, na przykład na YouTubie można też na przykład filmy
postaci VOD, czy nie, wypożyczyć i kupić. No ale motyw jest taki, jak ten film na przykład dany kupisz i masz go na stałe tak naprawdę, ale w tym pewnym momencie platforma stwierdzi, ok, no to wiecie co, to ten film nam się nie opłaca, to my go wywalamy, no to dziękuję bardzo. Nie ma tego, że o proszę bardzo, masz zwrot pieniędzy albo coś. Nie, kupiłeś, ale nie ma, także jak to jest. Jakie jest twoje top filmów Kubricka? Pyta różne takie. Dobre, nie ma. Ja nie jestem fanem Kubricka, wręcz przeciwnie, można by powiedzieć, Kubricka nie znoszę. Mieliśmy nawet kiedyś z galerią horroru na jego kanale, możesz to sprawdzić, taką polemikę. To akurat dotyczyło konkretnych filmów, czyli było Lśnienie kontra Dziecko Rozmery Polańskiego. No i oczywiście byłem Dziecko Rozmery. Doceniłem za warsztat, za kilka rzeczy, ale według mnie Kubrick jest przereklamowany. Ma oczywiście swoje dobre filmy, ma oczywiście rewelacyjne filmy, no ale ogólnie, jakbym powiedzieć, top 5 nie mam. Niestety albo stety nie mam. Juliana jeszcze TV pokazuje TVN ostatnio. Tak, widziałem właśnie, pokazywali go i tak pisałem mu, mówię, kurczę, bo wypowiadałeś się na temat serialu Przyjaciele i napisałem mu, ale z jakiej to paki? Tutaj zaraz wam coś zdradzę, bo to akurat serial Przyjaciele, pamiętacie, mówiłem wam, że przygotowuję pewien materiał na wrzesień, bo właśnie 24 września minie 30 lat od premiery pierwszego odcinka sezonu serialu Przyjaciele. Więc od kilku miesięcy oglądam, w tym momencie już kończę, już skończyłem 8 sezon, jestem na początku 9, bo chcę sobie odświeżyć i przygotuję taką długą, nie wiem jak bardzo długą, ale analizę, nie będę analizował konkretnych poszczególnych odcinków, że wiesz, w odcinku 8 7 sezonu, nie, ale po prostu rozłożę na czynniki pierwsze, jak ten serial przebiegał, które były sezony śmieszne, które nie, opowiem o bohaterach, opowiem, co się z nimi działo później, jaki wpływ ten serial miał na nas, na ludzi i tak dalej, więc to będzie taka dogłębna analiza, domyślam się, że trochę czasu to zajmie. No i tak właśnie zastanawiałem się, o co chodzi, że Juliana do tego. No ale dobrze, super. Niech się pokazuje tylko tak dobrze. Rzeczywiście może w końcu zdetronizujemy te skostniałe Karoliny Korwin-Piotrowskie, mimo że akurat teraz dziękuję jej bardzo za to, że się wypowiada na pewne tematy, bo to mi pomaga. Może wywalimy w końcu Raczka. To chyba nawet, nie wiem czy Krzysztof Kubiak, który tutaj jest, on teraz studiuje filmoznawstwo, mówił, że jak podczas jednego z wykładów wykładowca przypomniał, powiedział nazwisko Tomasza Raczka, to nagle wszyscy zaczęli się śmiać, bo po prostu Tomasz Raczek to jest jeden wielki, chodzący dla nich mem, z czym się trudno nie zgodzić. Skoro nie ma głupich pytań, to pytanie niefilmowe. Czy zgadzasz się z tym, że do tanga trzeba dwojga, czy może jedna osoba wystarczy? Wiesz, powiem w ten sposób. Każdy kij ma 2 końce, a proca 3. I co ty na to? Czy do tanga trzeba dwojga? Do tanga trzeba tylu, ile potrzeba. Może nawet być 4. Kiedy filmowa Irlandia i jak idą prace postępowe? No i jak idą prace postępowe, ale prace. Teraz w piątek miałem nakręcić drugiego vloga, bo wiecie, że już jeden vlog jest nakręcony z tego Carbut Sale tak zwanego, więc miałem przejść po sklepach charytatywnych, no ale niestety kiedy wszedłem do jednego ze sklepów, to wam mówiłem, pani powiedziała, że pytałem się, mogę nakręcić? Muszę zapytać kierownika, kierownik zapytać centrali, ja się zapytałem ostatnio, nie mamy ciągle odpowiedzi, więc pewnie skończy się na tym, że no co to może mówić, brzydko mówiąc, będzie w momencie, kiedy będę wchodził do sklepu, się utnie, potem wam po prostu pokażę, co zrobię. No i rzeczywiście tak jest, że to jest takie, chcę zobaczyć jak to wygląda, no bo wiesz, chodzisz z gimbalem i w ogóle, no ja muszę wiedzieć jak to wygląda, muszę słyszeć jaki jest dźwięk. Lincoln to na razie wszystko montuje. Domyślam się, no bo to też nie będą długie odcinki, bo filmowa Irlandia to pewnie będzie, tak obstałem, około 10-15 odcinków. Wszystko zależy od pogody. W Irlandii, dobrze wiecie, to jest w ogóle paranoja. Słuchajcie, powiem ci tak, Wiktor, tutaj największym festiwalem ogólnie muzycznym jest Electric Picnic, to tak się nazywa, no chyba też w Polsce jest. W każdym razie on tam jest tutaj, no teraz będę strzelał, ale załóżmy, że jest od 10 lat i za każdym razem jest, znowu już strzelę, w pierwszy weekend lipca. No i tak dalej, i tak dalej. I nagle po zeszłorocznym stwierdzili, no to Piknik 2020, znaczy Electric Picnic 2024 odbędzie się w sierpniu, ponieważ będzie lepsza pogoda. Ja jak sobie myślę, kurde, na rok do przodu już wiecie, że będzie lepsza pogoda. A czemu to mówię? Ponieważ to jest tak, że w piątek, jak kończę pracę, sprawdzam sobie pogodę na sobotę, bo pada na przykład, słoneczko. Mówię, kurczę, elegancko to robię, to. Przychodzi sobota, leje. Więc
prognozą pogody się nie mogę sugerować, a potrzebuję, no, bo to rzeczywiście wszystko są rzeczy na zewnątrz. Zamek w Kerno, wiadomo, chodzę po dziedzińcu. Plaża w Wexford, gdzie był kręcony chociażby Szeregowiec Ryan, chodzę na zewnątrz. Tam jest wiecznie, więc mam po to specjalnie tego, o jacie, Ghost Catcher to się nazywa, łapacz wiatru. Wiecie, to jest taka, na mikrofon się nakłada taką dodatkową pokrowiec, że on po prostu wyłapuje, że nie ma tych wszystkich i tak dalej. O, taki powiedzmy pop filter. Więc jakoś tak to będzie wyglądało. Sygnał mi znowu rwie, słyszę, trzeba będzie, no musisz to w hotelu jak najbardziej śmignąć. Jeszcze ze 2 pytania i wrócimy zaraz do tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie starej daty, na przykład kabareciarze typu Drozda, świadomie nie przychodzą do neta, bo nie mogą go opanować, ale wiedzą, że nie sprawdza się, wiedzą, że domena troszeczkę młodszych od ciebie. Zgadza się, wiesz, może gdyby on tam za kamerą na przykład, powiedzmy, stały ze dwie osoby, kiedy on powie żart, byłoby może to byłoby całkowicie inaczej, wiesz, ale no widać, ja oglądałem jego, bo on też kanał prowadzi na YouTubie, on zresztą kabaret Otto i wielu twórców, którzy no już nie są, że tak powiem, w ekstraklasie kabaretowej. No i to nie wygląda dobrze. To naprawdę nie wygląda dobrze. Michael, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Czy pokażę te zeszyty? W tym momencie nie mam ich przygotowanych i nawet nie pamiętam, czy mam je w Irlandii, czy w Polsce, ale sobie zanotuję je za każdym i jak będę miał możliwość, to po prostu ogarnę ten temat. Zeszyty aktorskie. Dobra, i jak tylko będę miał, to przy okazji kolejnego odcinka najwyżej Ci pokażę. Pytanie kolejne od Wiktora. Czy dałbyś radę pokazać te zeszyty? No właśnie ta sama zasadność. Masz te zeszyty jeszcze u siebie w domu w Polsce, czy to Lost Media? Nie, one są gdzieś, spokojnie, one są gdzieś, także nie ma problemu, ale tylko pytanie jest, gdzie muszę je znaleźć i ogarnąć. A tutaj wjechał Gepard Chester, panie i panowie. Dokładnie wiecie, że jeżeli klikniecie w tą reklamę, to sprawi, że troszeczkę zarobię pieniądzów. Dziękuję bardzo. Dobra, za chwilę wrócimy do pytania od Szymka na temat Rogera Cormana albo stwierdzenia, a tutaj lecimy dalej, popatrzymy co tutaj jest, kolejne pytanie. Purpurowy 7674, ulubione animacje. Wiesz co, ogólnie lubię, chyba najbardziej musiałbym powiedzieć, domyślam się, że mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Animacje powiedzmy, które wyglądają jak w latach 90., że tak powiem, był Batman The Animated Series i rzeczywiście cały czas Warner Brothers czy tam DC kontynuuje, że tak powiem, ten rodzaj kreski. Takie właśnie mi się najbardziej podobają, wiesz? To nie jest super rewelacyjnie 3D, to nie są wycyzelowane Disneye, nie, to jest rzeczywiście taka kreska 2D, powiedzmy czasami toporna, ale takie sobie jak najbardziej lubię oglądać. Pytanie od Grabarza Brodatego. Siema Marcin, jakie są Twoje ulubione płyty metalowe? I to rzeczywiście jest świetna sprawa, ponieważ Grabarzu w ten sposób. Ja świadomie, co jest ważne, świadomie muzyki metalowej zacząłem słuchać dopiero, kiedy byłem w Irlandii i zacząłem pracować niech tak będzie, w rockowym barze dla motocyklistów, wiesz. Oczywiście ja tam kojarzyłem wcześniej, że tam gdzieś jakaś Metallica była na Fingers Mothers, że na 30 tonach leciał Iron Maiden, ale świadomie dopiero zacząłem właśnie wtedy słuchać, wiesz. I pamiętam, raz jechałem do Dublina, coś tam musiałem jechać, akurat jeszcze były czasy, kiedy nie miałem prawa jazdy, więc jechałem autobusem i mówię do chłopaków, słuchajcie, mam 2,5 godziny jazdy, czasy Discmanów, mówię, mam 2,5 godziny jazdy, jaką byście mi płytę polecili? Mam tutaj jedną z nich, zaraz wam pokażę. No i oni powiedzieli, a czego lubisz? Ja mówię, no znam Metallicę, mówię, znam Rammsteina, znam Iron Maiden, The Wicker Man, mówię, słuchaj, to zrobimy tak. Po pierwsze Iron Maiden, i wtedy nabyłem drogą kupna. Ona dziś tam jest, ale niestety jej nie mogłem znaleźć, bo jest za dużo płyt. Edward the Great. Jest to, krótko mówiąc, największa składanka największych hitów Iron Maiden. Począwszy od Run to the Hills przez The Wicker Man i tak dalej, i tak dalej. Drugą płytą, którą mi polecili, którą sobie nabyłem i nawet pokażę wam, jak bardzo ona jest porysowana, to jest Reinventing Hell, The Best Of, ale to muszę pokazać na pełnym ekranie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. The Best of Pantera. Pantera to był zespół metalowy, zaraz nie istnieją, proszę bardzo. Jest tutaj płyta, jedna z dwóch, bo druga jest w aucie, bo sobie czasami lubię posłuchać i nawet, popatrzcie, no, widać, nawet nie jest za bardzo porysowana, przynajmniej ta druga. Więc to były dwie płyty i do nich mam jak najbardziej wielki sentyment, bo mówię, to było pierwszy raz, kiedy świadomie słuchałem muzyki, bo ja się zawsze spodziewałem tego, że muzyka metalowa to jest, wiesz, i tak dalej. Nie przyszło mi do głowy, że przecież super fajne riffy metalowe to jest Iron Maiden, to jest Thin Lizzy, to jest Europe. To, jaki to jest rodzaj metalu, to już jest inna sprawa. Ale jakoś tak nie mogłem tego ogarnąć, że rzeczywiście to jest. No i
tak zaczęła się moja przygoda z metalem. Później, no oczywiście mam już tutaj dla Was, niepotrzebnie zmniejszyłem, ale pokażę. Mam dla Was kilka płyt, tutaj tak wyciągnąłem z mojej półki. Nie są to wszystkie, ale tylko część, także grabarzu będziesz mógł, pewnie kilka zespołów będzie kojarzył. Tego nie będziesz kojarzył, to jest zespół, się nazywa Sixth Extinction i to jest zespół metalowy, ale on jest z Clomel, są lokalni chłopaki, z którymi, co prawda w innym składzie, ale nagrałem im teledysk do zespołu, nazywa się Thoughts of Ruin the Despised. To jest jedna z moich chyba ulubionych płyt, bo rzeczywiście jest jak najbardziej świadomym wyborem i po prostu rewelacyjnie się to słucha. Iron Maiden, A Matter of Life and Death. Ironów widziałem 3 razy na żywo. Jest to fajne wydanie. Wypada książeczka. Jest to fajne wydanie dwupłytowe. Jest to materiał oryginalny, to nie jest żaden The Best of, ani takie jakieś różne rzeczy. I ogólnie Iron Maiden uwielbiam. I uwielbiam właśnie ten rodzaj metalu, ten rodzaj powiedzmy brytyjskiego metalu, że tak powiem, bo oprócz tej płyty Iron Maiden oczywiście jeszcze jest, proszę bardzo, Somewhere in Time. To są wszystko płyty CD. Dobrze wiecie, że ja jestem zwolennikiem wydań fizycznych. 10, oczywiście również Iron Maiden, Brave New World, tytułowy utwór rewelacyjny, chyba moja ulubiona, a na pewno jedna z najbardziej ulubionych płyt Fear of the Dark i wykonanie na żywo z Dortmundu, po prostu coś pięknego, rewelacja. No i oczywiście Peace of Mind, również Iron Maiden, a na dodatek, to nie są wszystkie, jak mówię, ale przynajmniej część, dodatkowo Sepultura, proszę bardzo, jest tutaj Sepultura, Chaos AD, Chaos Anno Domini, no i oczywiście nie mogło zabraknąć Judasów, no bo to byłoby świętokradztwo, Judas Priest, British Steel, więc rzeczywiście to jest kilka płyt, które bardzo, bardzo uwielbiam. Jeżeli chodzi o metal, to po prostu nie lubię death metalu, a tak to pozostałe kategorie nie mam problemu. Purpurowy 7674 pyta, co sądzisz o Martinie Szynie? Bardzo lubię tego aktora, rzeczywiście szkoda, że ostatnimi laty zniknął, że go całkowicie nie ma na rynku, on tam gdzieś cały czas coś tworzy, coś się robi, ale to nie są filmy wielkie, z dużymi budżetami, to rzeczywiście są produkcje, które tam gdzieś powstają, wpadają sobie na jakiegoś Netflixa, ale nawet nie mają wielkiej reklamy, więc szkoda. Bardzo dobry, zacny aktor. I tu jeszcze obecna Katarzyna Dobak pyta, jak twoja rodzina odbiera pracę na YouTubie? Czy dla nich jesteś gwiazdą, czy raczej jest to dla nich coś normalnego? Moja rodzina nie lubi YouTuba, nienawidzi mnie w tym aspekcie, ponieważ praca na YouTubie zajmuje bardzo dużo. Mogę to w ogóle jakoś poprawić, żeby było widać bardziej? Nie, tak niekoniecznie. Chyba tak będzie najlepiej, a może tak? Tak może być. Praca na YouTube zajmuje dużo oczywiście czasu, no bo powiem Wam w ten sposób. Oprócz tego, że jest YouTube, no to jest jeszcze normalna praca zawodowa, czyli trzeba iść do roboty na tam 8-9 godzin, w zależności od tego, jaki jest dzień. Jest rodzina, no i YouTube, tak? Każda recenzja, nie mówię o shorcie, nie mówię o odcinku na żywo, ale każda recenzja od A do Z, czyli od momentu, kiedy włączam film, żeby obejrzeć, albo wybieram się do kina, żeby obejrzeć, to jest 6 godzin roboty. Jak sobie na to popatrzycie. Pod warunkiem oczywiście, że montuję ja. Jeżeli montuję to Lincoln, no to wiadomo, że jest trochę krócej. Ale to jest 6 godzin, które trzeba rzeczywiście poświęcić. Czy jestem dla nich gwiazdą? Nie. Oni niespecjalnie są zadowoleni z tego, bo nieraz mi moja kobieta mówi, stary, żeby przynajmniej z tego były pieniądze. Żeby to rzeczywiście było coś fajnego. Bo pamiętam czasy i tutaj też na pewno jest kilka osób, które pamiętają, w 2016 roku weszła ta rewolucja na YouTubie, gdzie tam była zmiana, że są tylko i wyłącznie materiały dla dzieci, tych, że nie można komentować i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że do tej zmiany byłem bardzo zadowolony, bo z YouTube'a wtedy mi wpadało plus minus, teraz nie będę już kombinował, około 100 euro miesięcznie. I sprawiało to, że tak na dobrą sprawę, bo nie było to super drogo, przez bodajże 2 czy 3 lata w ogóle nie płaciłem za wakacje. Bo było tak, że pieniądze, które zarabiałem z YouTube'a, one były odkładane na kubkę i płaciłem z tych pieniędzy za wakacje. I to było super. Potem przyszła ta zmiana i to jest z tymi pieniędzmi jest inaczej. No i rzeczywiście mówią, gdybyś to rzeczywiście było tak, że spoko robisz i nie ma problemu, jest rzeczywiście dobry pieniądz, byłoby super. Czasami ich to wkurza, że mówiąc, dobra, ja nie siądę, nie obejrzę z wami serialu, chociaż ostatnio zacząłem z Mają oglądać, bo ona już skończyła, a ja mówię, ty słuchaj, będzie niedługo 5. sezon, trzeba obejrzeć Stranger Things, no i zaczęliśmy oglądać razem Stranger Things
bo ja tam kiedyś obejrzałem 4 odcinki i tak dalej. Teraz mówię, trzeba obejrzeć, bo już tego nie pamiętam. Więc czy jestem gwiazdą? Nie. Dla nich mówię, nie jestem żadną gwiazdą. Dla nich coś normalnego w tym momencie tak. No oni wiedzą, że jak idę do pokoju, że tak powiem, włączam sobie światło, nie przeszkadzać, bo akurat Wiktor jest takim, że lubi wejść i tato, ale nie widziałem, bo przecież nie było światło włączone. Ja mówię, to teraz masz światło, że jest włączone, bo on nie wiedział i wchodził. Nieraz było tak, że coś nagrywam, mówię, a tutaj Wiktor, patrzę potem po 30 sekundach, mówię, kurde, ty stoisz, nic nie mówisz, albo słuchałem cię jak mówisz. No i nagle okazuje się, a kiedy wszedłeś i było kombinowanie. Więc gwiazdą nie jestem, dla nich to w tym momencie już pogodzili się, jest coś normalnego, że tata na przykład zamiast wyjść sobie z kumplami na zupkę chmielną, zamyka się w pokoju i odpala słuchawki i mówi, dobra, to ja teraz oglądam film, oglądam serial, albo wręcz przeciwnie, oglądam sobie materiał o tym, jak powinno się robić miniatury na YouTubie, jak powinno się pisać ciekawe tytuły, albo wręcz przeciwnie, jak powinno się wideo zoptymalizować pod wyszukiwanie, a na przykład nie pod stronę główną i tak dalej, to jest mnóstwo rzeczy. Dobra. Tyle pytań, jeżeli chodzi o kartę społeczności na YouTubie. Już tutaj zaraz popatrzę, gdzie mam zaznaczone. Od Szymka zaczniemy. Zaraz zaczniemy od Szymka, tylko sobie muszę łyknąć herbatę, bo dobrze wiesz, że akurat jak człowiek gada, to w paszczy zasycha, a ja bardzo dużo gadam. W ogóle mam tu przygotowaną kolację i może sobie uda mi się chapnąć, gdzie akurat pizza jest na kolację, także byłoby dobrze. Tutaj normalnie, proszę bardzo, ciach. I patnę. Smutne, że Roger Corman odszedł, miał wspólnie z Joe Dante wyreżyserować i wyprodukować reboot jego filmu Sklepik z horrorami. No zgadza się, mówiłem o tym dzisiaj w tym nowym cyklu, czyli w codzienniku filmowym. Dla tych, którzy nie wiedzą, codziennik filmowy jest taki krótki, 10-minutowy odcinek na żywo, w którym poruszam zawsze tylko i wyłącznie 3 tematy. Akurat dzisiaj było o Torze 5, że możliwe, że będzie wyreżyserowany przez George'a Millera, czyli faceta, który dał nam Mad Maxa. Było właśnie o George'u Cormanie i było także jeszcze o Rogerze Cormanie i było jeszcze oczywiście o Eurowizji. Dobra, lecimy dalej. I ja w zeszycie zapisywałem tytuły filmów, seriali, jakie obejrzałem, a teraz jest Filmweb do oceniania filmów. Wiesz co, z tego co nawet wiem, to już Filmweb jest passé. Tutaj wiele osób mówi, czekaj, jak to się teraz nazywa? Letterboxd, czy jakoś tak rzeczywiście to ludzie chyba oglądają teraz, także często biorę z ciebie przykład, jeśli chodzi o uporządkowanie ich na półkach. No widzisz, to ja na przykład już bardzo szybki sposób potrafię zauważyć, że ktoś ruszał moje płyty, bo ja mam płyty ułożone w pewien konkretny sposób. I jak tylko ktoś wkłada płytę odwrotnie, mówię, kto brał tę płytę, a po co, a to trzeba było odłożyć. Taki jestem akurat. Ja też trochę mam filmów i też dostaję takie pytania, ja odpowiadam, że mogę obejrzeć co chcę, ładnie się prezentuje w pokoju, na półkach i dzięki niej niejedna impreza się zorganizowało. Proszę bardzo i wszystko w temacie. Czy widziałeś słynny film Akcji Śmierć w Wenecji? Oczywiście, że widziałem. To jest ten tam, gdzie Rambo razem z Chuckiem i amerykańskim ninją dają radę. Uwielbiam serial Przyjaciele, pisze Adalet. No ja też uwielbiam, mimo że obejrzałem go po nie w czasie, bo jak mówię, on był nadawany w latach 94-2004, a ja go dopiero obejrzałem po raz pierwszy, kiedy na świat przyszła Maja, czyli albo jak przyszła, albo jak była Agata w ciąży. W 2011 ogólnie tam dopiero go ogarnąłem. Także jakoś tak. Ile miałeś swoich VHS-ów w kolekcji? Pyta Krzysztof Kubiak. Wiesz co? VHS-ów nie miałem dużo. Najczęściej wygrywałem je w różnego rodzaju konkursach, wiesz? Wtedy tu akurat albo miesięcznik Cinema, miesięcznik Film, albo prowadzony przez Łukasza Maciejewskiego, znanego obecnie krytyka filmowego, program Kino Max w Radiu Max. Tam rzeczywiście mnóstwo tego było. Pamiętam, że on akurat zaczął, nie wiem czy on zaczął, a w każdym razie ja zacząłem słuchać jego audycji w 96 roku, a w 97 roku dzięki właśnie jego audycji, dzięki rozdawaniu biletów do kina i tak dalej, w 97 roku byłem chyba 70 razy w kinie. Także po prostu było rewelacyjnie. Ile miałem filmów? Nie pamiętam, ale obstawiam, że to nie było więcej niż 50. Z pewnością masz jakieś filmy, seriale, które możesz oglądać aż do mdłości i jeszcze dłużej. Podzielisz się? No oczywiście, że tak. Przede wszystkim Wielka Ucieczka. Uwielbiam po prostu. Wielka Ucieczka i Siedmiu Wspaniałych. No, obsada niemalże, można powiedzieć, identyczna, tak? Bo i tu występują chociażby Steve McQueen, James Coburn, a także Charles Bronson, więc mogę oglądać do znudzenia. Do znudzenia mogę i zrobiłem to raz, oglądać Dzień Świstaka. Obejrzałem chyba 3 razy. I to wiesz, pod rząd. Skończyłem, oglądałem. Najpierw obejrzałem film,
potem obejrzałem z komentarzem bodajże aktorskim, a potem z komentarzem producenckim. I Agata tak siedzi obok, wiesz, bo ona coś tam robiła na telefonie, czy książkę czytała, czy coś i mówi, co ty robisz? Ja mówię, oglądam film. Przecież dopiero co się skończył. Mówię, tak, ale to był z komentarzem Billa Murraya i Andy McDowella. Teraz oglądam z komentarzem Harolda Ramisa. Także rzeczywiście Dzień Świstaka mogę oglądać aż do znudzenia, nie przeszkadza mi to. Jay i Cichy Bob kontratakują Kevina Smitha. Mimo że film poniósł sromotną porażkę, klęskę w kasach kinowych, uwielbiam go. Naprawdę mogę oglądać w nieskończoność, mogę oglądać cały czas. Czy ja wiem, co by tak byłoby jeszcze? Tak tutaj próbuję szybko ogarnąć. No ciężko powiedzieć, wiesz, ale jest kilka takich produkcji, które mogę oglądać i w porządku, bez problemu. Czy widziałeś o istnieniu takiej nagrody jak IFTA? Aż nawet sobie sprawdzę IFTA, bo może po prostu skrót mi nie wchodzi, ale zobaczę, co to jest. Irish Film and Television Academy, oczywiście, że tak, jak najbardziej irlandzkie nagrody filmowe. Zgadza się, o takiej słyszałem. Oj, chyba coś zrobiłem źle. Chyba Krzysztofa zablokowałem. Muszę sprawdzić, bo mi się coś wyświetliło i możliwe, że Cię, Krzychu, zablokowałem. Bo nawet nie wiem, gdzie to jest ta wiadomość. Hide message. Jeżeli nie możesz pisać, to zaraz będę próbował coś zrobić, żeby to odblokować, ale chyba Cię zablokowałem, stary. Zdarza się. Dobra, gdzie tutaj jest? Patrzę. Ja na przykład 4 pancernych stawkę Top Gun Czas Honoru Komando. O 4 pancernych zapomniałem, ja to przecież na pamięć niemalże znam, bo to jak najbardziej jest serial oglądany przez nas bardzo często, no dawniej. Pamiętam, VHS-y, 3 odcinki na jednej 180. Ci, którzy oglądali VHS-y, dokładnie wiedzą, o co chodzi. Komando, no w pewnym momencie już bardziej mnie śmieszy. Mówię, Jackie Birch robiła obsadę, robiła casting, no ale oglądasz tak to wiele lat, potem mówisz, o proszę bardzo, czemu to auto, ten żółty, to było Porsche jest, tak? Czemu to żółte Porsche jest w pewnym momencie, kiedy było wywrócone na bok, ma bok zgnieciony, a w innych nie. No ale tak jak to rzeczywiście się dzieje. Z jakiego boksa DVD jesteś najbardziej zadowolony, albo który według Ciebie najładniej prezentuje się na półce? Na półce, który się prezentuje najładniej? No wiesz co, kilka jest. Chyba, jakbym miał powiedzieć, to Władca Pierścieni, wiesz? Władca Pierścieni, mam jedną, to są chyba 2 wieże. Jest to wydanie 6-płytowe na DVD. To po prostu jest niesamowite, że aż tyle dodatków jest, ale to akurat tak wygląda. James Bond, kolekcja filmów Jamesa Bonda bardzo ładnie się prezentuje na półce. Również Predator, mamy taką właśnie paczkę, taki box 2 pierwszych filmów. Każdy film wydanie 2-płytowe, również świetnie wygląda na półce. Z takich jeszcze innych, co by tu można... Clint Eastwood, 35 filmów Clint'a Eastwooda, również bardzo dobrze wygląda. No wiadomo, Clint Eastwood, także super, ale najbardziej zadowolony to chyba jestem z tego Władcy Pierścieni. Jeszcze trochę by się tytułów znalazło, no mnóstwo. Marcin, ty masz Kubricka, ja mam Przyjaciół, próbowałem się przekonać wiele razy i nie rozumiałem cały czas tego serialu. No widzisz, to jest tak, że nawet powiem Ci, ostatnio Jennifer Aniston udzieliła wywiadu chyba w Vanity Fair bodajże, albo Variety i powiedziała, że była na jednym z komikonów, no i podeszła do niej dziewczynka młoda, tam powiedzmy naście lat i mówi, że ona nie podoba, jej serial Przyjaciele nie podobają, bo on jest rasistowski. Ona tak, w którym momencie? No i tak obejrzałem ten serial i akurat patrzyłem na to i tak patrzę na to, jakie jest pokolenie, tak jak teraz, że oni hamburgera nie mogą zjeść bez płakania, że to kiedyś była krowa, no to tak, jeżeli w ten sposób podchodzi do rzeczy, to zgadza się, kilka takich jest, no ale to już jest inna sprawa. Słuchajcie, ja muszę zobaczyć, co się tam podziało z tym Krzyśkiem, bo ja go chyba zablokowałem. Krzyśku, napisz coś na czacie, zobaczę, czy ty jesteś. Ja sobie tutaj oznaczę, że kolejne pytanie to jest Lancel. W reżyserce są pewne ikony. Sobie oznaczę. Napisz mi, czy coś w ogóle, czy ja cię zablokowałem, czy to po prostu, bo ja coś nacisnąłem i chyba cię nie ma. Cokolwiek napisz, że jesteś. Ja w tym momencie sobie łyknę herbaty. Ostatnio mam tutaj komentarz Grabarza, więc napisz, że jesteś, a jeżeli cię nie ma, to po prostu muszę coś zrobić i się poszukać i cię odblokować. Oj. Wleję sobie herbatkę, bo jeszcze mam dużo. Widzę, że jest Kasia Dobak.
Wiesz co, albo napisz mi, jeżeli możesz, ja sobie włączę Facebooka, napisz mi na Messengera, jeżeli rzeczywiście cię zablokowałem, będę wtedy szukał, kombinował, włączę teraz Facebooka. Czat, proszę bardzo. Proszę mi tutaj pokazać, co może być. Design, sekundkę, tutaj zaraz popatrzę, ale to chyba nie akurat nie o to chodzi, nie? Captions też nie. QR codes nie. Muzyka niekoniecznie, no i czat, a tu nie ma żadnych ustawień. No widzę, że Krzysiek nic nie pisze, bo możliwe, że go nie ma, ale jeżeli jest, to napisz mi w tym momencie na czacie i będę kombinował. Chat, general, video, block user on YouTube, aha, czyli na YouTubie, czyli muszę YouTube włączyć, sekundkę. Już popatrzę, czy jesteś zablokowany, jeżeli tak, to ci odblokuję. Ustawienia, nawet nie wiedziałem, to ostatnio mnóstwo osób blokuje, ale to na Facebooku. Nie macie pojęcia, jak ludzie bluzgają, i pamiętając, że wpiszą podają swoje imię, nazwisko i w internecie takie rzeczy bluzgają, że to jest po prostu nieporozumienie. Gdzie tutaj jest? Sekundkę. Dajcie mi dwa kiwnięcia ogonem. Tutaj popatrzę, czy gdzieś tutaj jest, bo to jest Krzysztof. Chyba, że się inaczej nazywasz, ale wydaje mi się, że nie. Pan z zębem, Kasia, Charlie, o proszę bardzo, tutaj widzę, Grace, Kubik. Jeżeli to jesteś ty, to daj znać, Kubik. Jak masz dać znać, jak jesteś zblokowany. No nie widzę takich rzeczy, więc ciężko mi tak wyjść. Dobra. Blocklist in Restream Chat. No dobra, nieważne. Będziemy kombinować. Jeżeli mam włączonego Messengera, możesz mi spokojnie wpisywać co i jak, a już tutaj patrzę dalej na wasze komentarze, gdzie tutaj miałem oznaczonego. Jest Lancel. Ok, reklama jest. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Dzięki tym reklamom między innymi zarabiam na mój prywatny jacht. I niedługo będę płynął z Morza Irlandzkiego do Bałtyckiego. W reżyserce są pewne ikony, ciągle nagrywają. Czy sądzisz, że któraś z tych ikon jest ciągle w formie, bo wiadomo, niektórzy powinni już zejść ze sceny. No na przykład genialny jak zawsze i niemalże w każdym filmie Clint Eastwood. Ja wiem, że my go kojarzymy bardziej jako aktora, ale tutaj jest akurat dobrze. Steven Spielberg nie najgorzej. Muszę powiedzieć, że Steven Spielberg nie najgorzej sobie radzi. Scorsese, no niespecjalnie ostatnio mu coś rzeczywiście to i idzie. No i jest kilku twórców, którzy tam już są wiele lat i cały czas to jakoś to rzeczywiście jest. Chciałbym powiedzieć Ridley Scott, ale tutaj niekoniecznie. Ale ciężko, to są bardziej młodzi w tym momencie twórcy, wiesz, jak chociażby Fede Alvarez. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska. I rzeczywiście jest kilku takich, bo ci starzy mistrzowie, już bardzo wielu z nich po prostu no niespecjalnie, wiesz, Smarzowski cały czas trzyma. Ja wiem, że ktoś powie, Smarzowski dopiero jest tam 20 lat na scenie, ale 20 lat to rzeczywiście jest kawał czasu, żeby się wywrócić, wiesz. Jeden chyba Andy Warhol powiedział, nie walcz z autorytetami, ze swoimi autorytetami, daj im czas, a sami się potkną. No i rzeczywiście tak to bardzo często tutaj w tych filmach jest, bo nawet mój ulubiony, a przynajmniej jeden z ulubionych reżyserów, czyli Paul W.S. Anderson, no, facet od Mortala, od Event Horizon, Resident Evil, Obcy kontra Predator, też tak niespecjalnie ma, że tak powiem, czas. Kto dobre filmy cały czas robi? Guillermo del Toro, proszę bardzo, jeden z moich ulubionych, właściwie mój ulubiony reżyser, uwielbiam go, nie ma znaczenia co robi, po prostu zawsze jest genialnie. Jak u Ciebie wygląda przygotowanie do live z Chorego Łudu, bo jednak przygotowanie się z newsami na 1,5 godziny to trochę pracy. Jak to wygląda pod względem szukania newsów? U mnie to wygląda relatywnie prosto. Otóż na przykład dzisiaj jest 12, tak? No więc na przykład wchodzę sobie na Filmweb, chyba że mam rzeczywiście coś zapisanego, wchodzę sobie na Filmweb, no i sprawdzam, cofam się o tydzień, czyli 12 minus 7 do 5, no i sprawdzam interesujące mnie rzeczy. Tam wszystkie, to najczęściej jest jakieś 5-6 stron wiadomości, na każdej stronie około tam 30-40 wiadomości, no i wybieram te, które mnie najbardziej interesują. Więc kiedy już wybrałem te wiadomości, które mnie najbardziej interesują, zaczynam czytać. Czytam powiedzmy 2-3 akapity, mówię, aha, to jest fajne, aha, to jest durne, to odpada.
No i w tym momencie mam już ustalone, co będzie, co i jak, gdzie i kiedy. Potem, bo mam też shorty oczywiście, shorty głównie się składają w trakcie odcinków na żywo. Głównie się składają z tego, że no tak naprawdę 2, 3, czasami 4 razy w ciągu dnia wrzucam czy to na Facebooka, czy to na Twittera albo na innego Threads czy LinkedIna informacje różnego rodzaju. Wiesz, oglądam sobie coś i ktoś tam na przykład napisze coś, okej, to mnie interesuje, rzeczywiście ciach śmigam, więc wtedy też sobie przeglądam, co mogę powiedzieć. W zależności też od tego, jak jest na przykład z Amazonem, bo czasami jest bardzo na przykład ciężko, no to Amazon też wyszukuje albo w sobotę, albo rzeczywiście już w niedzielę, w dniu tym. Przygotowanie, odcinek 1,5 godziny trwa mniej więcej, jeżeli mamy standardowy odcinek oczywiście, nie mówię o tam powiedzmy jakichś rozmowach, czy takim odcinku jak dzisiaj, gdzie mamy pytania i odpowiedzi. Przygotowanie trwa 2, czasami 3 godziny, w zależności od tego, ile jest materiałów. Czasami jest tak, że dzisiaj na przykład przygotowałem się co prawda nie do tego odcinka, ale do codziennika filmowego, który trwa 10 minut, no i wszedłem na filmę, żeby sprawdzić wiadomości i były 3 wiadomości, z czego mnie interesowała tak naprawdę jedna, o Kormanie. No ale mówię, trzeba coś powiedzieć, więc na Onecie wyszukałem Eurowizję, no i dodatkowo jeszcze dorzuciłem tego Tora. Więc czasami trzeba szyć, czasami trzeba kombinować. No ale około powiedzmy 4,5, 5 godzin razem z odcinkiem. Trwa cała procedura. The Trooper. Wiesz co, Iron Maiden, pierwszym utworem Iron Maiden, jaki usłyszałem, nomen omen na liście przeboju, 30 ton, lista przeboju Bockiego, to był The Wicker Man, co nie? I to jest mój, no, jeden z ulubionych utworów Ironów. Od tego się rzeczywiście wszystko zaczęło, mimo że wtedy jeszcze nieświadomie, bo myślałem, że to jest rock and roll, wiesz, zwykły rock, bo gdzieś tu miałem w pamięci, to Lady Punk gra w porządku, czasami jest mocniej, czasami nie, tutaj gdzieś jest Guns N' Roses, to jakiś powiedzmy Aerosmith i tak dalej, a tutaj no, nie wiedziałem, że to jest, ale rewelacja. Run to the Hills, Run from your Wife też jest takie. Jakie jest twoje najgorsze doświadczenie w kinie? Pewnie chodzi ci o pójście. Raz, pamiętam, to była Tarnowska Panorama Filmowa, a to był taki, albo dalej jest, nie wiem, nie pamiętam, festiwal filmowy, gdzie pokazywano premiery, ale zagraniczne, tylko i wyłącznie z danego roku. No i poszedłem, kumpel mówi, ty Marcin, mam zaproszenie, idziemy? Ja mówię, idziemy, dawaj, jak najbardziej. Co oni wtedy grali? Nie pamiętam tytułu, ale to był jakiś film Wong Kar-wai'a, więc to nie było kino, wiesz, lekkie, łatwe i przyjemne, tylko to był dramat. A Rysiek, tak na niego mówiliśmy, no tuzem intelektu nie był. Wiesz, myślałem, że pójdziemy tam, jakieś będą się strzelać, no i cały czas gada. Po pół godzinie podszedł do nas organizator, który siedział dwa rzędy poniżej, no bo nie było zbyt wiele osób w kinie, my byliśmy, prawda, tam może z 20 w sumie, a kino Kosmos, czy teraz Millennium może pomieścić chyba ze 300 osób. Mówi, słuchajcie panowie, słuchajcie panowie, jak macie zamiar gadać, to proszę stąd wyjść, dziękuję bardzo. Głupio mi się zrobiło, bo w ogóle ja byłem zainteresowany tym filmem, tylko ten tutaj cały czas, jak to się mówi, klechmondał, cały czas gadał i ja mówię, ja cię kręcę. Od tej pory z Ryśkiem nie poszedłem, wyszliśmy z tego kina i on tam gdzieś potem ten karnet, bo miał karnet, gdzieś tam wygrał, sprzedał bardzo szybko. Ja mówię, człowieku, więcej z tobą do kina nie idę. I później jak nawet miałem jakieś zaproszenie czy coś czy to na Conner Lot Skazańców, czy pamiętam Tunel ze Sylwestrem Stallone, to też powiedziałem, do niego nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, że rzeczywiście do niego pójdę, żeby ze mną. Więc to byłoby taki największy obciach. Podam oczywiście, że zasnąłem w kinie, to też mi się zdarzyło. Pamiętam, że jak poszedłem na Gwiezdne Wojny, Nowa Nadzieja, tą nową wersję, to była 97 rok, to akurat byłem po dniówce gdzieś tam i zasnąłem w kinie. No ale to się zdarza. Czy kiedyś obejrzałeś Lśnienie z 98 roku? Jeśli tak, to jak wspominasz i czy obejrzałbyś znowu? Nie oglądałem tego filmu. Jedyne Lśnienie, które oglądałem, to było to Kubricka. Marvel czy DC? Pyta Wiktor. Wiesz co, to w zależności, bo jeżeli mówimy o filmy, to jest Marvel. Jeżeli mówimy o animację, to DC. Co sądzisz o długich filmach? To znaczy, jak film finalnie trwa około 4 godziny, jesteś za dzieleniem go na 2 części, czy puszczaniem go longiem w kinach? To zależy od filmu, wiesz? To zależy najbardziej od produkcji. Podam ci przykład 2, które ostatnio były, że tak powiem, grane. Oppenheimer. Oppenheimera nie obejrzałem, bo akurat byłem na wakacjach, nie obejrzałem go w pierwszym obiegu, tylko dopiero później jak wszedł na platformę i Oppenheimer chyba 3 godziny 30 czy jakoś tak. I oglądałem po prostu z otwartą paszczą i po prostu rewelacja. Ale kilka miesięcy wcześniej oglądałem film Martina Scorsese, ten, już nawet na szczęście nie pamiętam tytułu,
ten oczywiście z Robertem De Niro, z Leonardo DiCaprio, i oglądałem go i mówię, i ja cię kręcę, przerwałem go, bo miałem akurat na komputerze, miałem screener i mówię, do tego się nie da oglądać. Obejrzałem półtorej godziny chyba na 2 razy. Zrobiłem w ten sposób, że pauza do kuchni, jakaś herbatka, jakieś coś. Mówię, no ten film mnie nudzi. Zresztą o tym wam powiedziałem w recenzji, że to nie jest rewelacja. Więc to zależy, wiesz, pamiętam, że w kinach dystrybutorzy, kiniarze po prostu dzielili ten film Scorsese na pół. No i to już zależy od filmu. Jeżeli jest dobrze zrobione, nie mam problemu. Pamiętam Tożsamość Bourna z Richardem Chamberlainem, 3 godziny bez 5 minut, albo 3 godziny i 5 minut. Jakoś tak to rzeczywiście wyszło. Nie ma problemu. Obejrzałem, to pamiętam Richard Chamberlain i Jacqueline Smith. I nie ma sprawy. To już zależy od filmu. Do Judas Priest długo się nie mogłem przekonać do czasu wysłania jednego coveru Painkiller. Ja tak miałem podobnie z AC Drinker. Ewelka, dziękuję bardzo za suba. 5, żółwik, fajnie, że jesteś. Tak miałem długo właśnie... Czekaj, z czym teraz miałem mówić? Z AC Drinkers. Wiesz, AC Drinkers nie mogą się przekonać, dopóki nie usłyszałem ich wersji Satisfaction Stonesów. I od tej pory po prostu rewelacyjnie mogę słuchać. Wszystko, nie ma problemu. A ty wolisz bardziej black i death metal. No ja tak nie jestem ten. Co z kanałem Zero? A co ma z nim być? I jest sobie, istnieje? Nie, musiałbyś napisać różne takie, o co ci konkretnie chodzi. Czy może o tą wojnę kanał Zero, czy kanał sportowy? Znaczy ja się domyślam, o co chcesz zapytać, ale to wolę, żeby wybrzmiało od ciebie. Marcinie, zainwestuj w taką podświetlaną tabliczkę, nagrywamy. Jak będziesz nagrywał, to będziesz ją zapalał, a jak skończysz, to ją zgasisz. Nad drzwiami ładnie będzie wyglądać. No właśnie jest taka tabliczka, co prawda nie nagrywamy, a on air, no bo w Irlandii wiadomo ciężko zdobyć, a chociażby na Amazonie takie rzeczy. Polacy też nie wiadomo czemu nie robią takich rzeczy. Można na zamówienia to z takie pieniądzury, że koszmar. Więc mam taką tabliczkę LEDową, jak ten to on air tak się ładnie pulsuje, żeby było wiadome, także nie ma z tym problemu. Chociaż ostatnio coś tam nagrywałem i Wiktor wszedł i mówi, co to robisz? Przecież włączone jest. Nie jest włączone, patrz, a tam się bateria wyczerpała. O, Curly, jak najbardziej chrupeczki są. A oglądałeś już z Mają Karate Kid i serial Cobra Kai? Mocno czekam na 6. sezon, ale będzie w 3 częściach początek lipca. Nie, Karate Kida jeszcze nie oglądaliśmy. Teraz jak mówię, obejrzeliśmy pierwszego Predatora, więc mówię, słuchaj, możemy obejrzeć wszystkie, aczkolwiek warte obejrzenia są tylko 3. Pierwszy, drugi i Prey. Predators i The Predator, po prostu można o tym zapomnieć jak najbardziej, także później. Wiesz co, jeszcze pewnie nie, ale po Predatorach będziemy oglądać Top Secret. Jest taka komedia, właśnie parodia, bardzo, bardzo stara, z lat 80. z Walem Kilmerem, ściśle tajne, polski tytuł. Jacy goście w planach na live? Proszę bardzo, i już tutaj mówię, o tym akurat już mówiłem ostatnio, wspierającym. W najbliższą, muszę włączyć Twittera, żeby wam pokazać w ogóle kto, co idzie, jak i kiedy. W najbliższą już niedzielę będziemy mieć gościówę, nieważne, mnie się akurat te rzeczy nie interesują, czy mówimy gość, czy mówimy gościuwa. W każdym razie będzie ona, kobitka. Proszę bardzo, już tutaj się nagle ładnie, aż mi się wyświetliła. No jak to może być? Proszę bardzo, już wam pokazuję. Udostępnij kartę. W najbliższą niedzielę, panie i panowie, Potwornicka. Tak się nazywa, Potwornicka. Ona jest częścią konglomeratu podcastowego bodajże. Pojawi się i będziemy sobie gadali. O tym mówiłem już wcześniej wspierającym. Możecie ją również znaleźć na Filmwebie, jest jako krytyk filmowy, więc Potwornicka będzie z nami. To jest maj, chyba na czerwiec. Tak mi się wydaje, że na czerwiec umawiałem się z Adrianem z kanału Sobie Gadam. Również się pojawi. Tematy dogrywamy, więc zobaczymy. I w tym momencie jeszcze wiem, że po premierze Deadpoola, bo tak też się umówiliśmy, pojawi się Kocham Kino. Będziemy sobie omawiali Deadpoola, będziemy sobie omawiali, gadali jak to rzeczywiście wygląda, jaki to ma wpływ na DC. Tak to rzeczywiście wygląda. To są najbliższe plany. Dodatkowo jeszcze jest kilku twórców, których tak naprawdę jeszcze nie ustaliliśmy daty, ponieważ też nie chcę nagle robić tak, że proszę bardzo, w tym miesiącu na przykład mamy 4 gości i potem przez 3 miesiące nic. Bo też wiadomo, że jeżeli mamy odcinek z gościem, no to nie omawiamy informacji filmowych, a czasami są ważne rzeczy. Nawet zastanawiałem się dzisiaj, czy dzisiejszego odcinka nie anulować i nie zrobić po prostu specjalnego o Rogerze Cormanie właśnie, no ale stwierdziłem, że już jest i skoro lecimy, to śmigamy. Także rzeczywiście tak to będzie. Jest jeszcze będą powroty, to znaczy pojawi się już kilku
kilku, których znacie i kochacie i których materiały na kanale są oglądane bardzo, bardzo, bardzo. Więc pogadamy sobie troszeczkę pewnie o horrorach, troszeczkę może o filmach sci-fi. Będą też nowi goście, również jestem posłowie. To na razie są wszystko osoby związane z YouTube'em, związane tak jak Marta chociażby z filmami, z recenzjami i tak dalej, i tak dalej. Będę chciał też pójść troszeczkę w innym kierunku właśnie. Mam kilka materiałów, które są, no, które powinny się już dawno pojawić. Między innymi rozmowa z Radkiem Ochnio, naszym nominowanym do 100 000 różnego rodzaju nagród dźwiękowcem, no ale zawsze coś jest nie tak. Pamiętam, że już raz nagrywaliśmy, to mi się aparat mi się spierdzielił i nie było obrazu. Mówię, no świetnie, super. Po prostu koszmarnie. Będzie kolejna rozmowa z Kenem Carpenterem. Pamiętacie, był z nami i okazało się, że w końcu film jego, ten, o którym wam mówiłem, dostał budżet, mają aktorów. Budżet to $250 milionów, więc no dobrze wiecie, że jak jest taki budżet, to nie jest, w nim nie występuje Jaś Kowalski, Marcin Skruch i Adalet, tylko tam się pojawiają nazwiska, więc o tym sobie również pogadamy. Kilku takich twórców będzie i to wszystko na przestrzeni pewnie kilku miesięcy, bo też pod koniec czerwca, na początku lipca nie będzie mnie, bo jadę z rodziną na wakacje, jedziemy na 2 tygodnie, więc też się wtedy nie będzie nic działo. Na razie nawet nie mam zaplanowanych na wtedy odcinków na żywo, gdzieś tam nagranych powiedzmy, tylko puszczonych z odtworzenia. Możliwe, że wtedy będą się pojawiały jakieś tam recenzje, które są nagrane, a nagranych tych recenzji na kanale jest mnóstwo, bo jest mnóstwo materiałów dla wspierających. Tam nawet tylko mogę sobie, właściwie nie ta strona, tylko tutaj jest mnóstwo, więc możliwe, że zrobię w ten sposób, że będę wrzucał rzeczy tylko i wyłącznie to są dla wspierających, a będą później, bo na przykład, gdzie to tutaj mam w tym momencie, proszę bardzo, udostępnij, jest, dobra, jesteśmy tutaj. W tym momencie dla wspierających jest tak, jest Kubuś Puchatek, Krew i Miód 2, Spoiler Talk, czyli omawiam wszystko od A do Z. No, oczywiście odcinek był na żywo, jest Wysyp żywych trupów, Są płonące siodła, Mortal Kombat, Hot Fuzz, Coś, Carpentera, Uciekając z zakonnicy, Rekinstein, Star Trek Final Contact, Pierwszy Kontakt, Nemesis i gdzieś tutaj jeszcze uciekł, ale gdzieś jest tutaj jeszcze, czy może przegapiłem ja, jest jeszcze serbski. Jest jeszcze serbski film dla wspierających. Pokaż mi, czy ten serbski gdzieś uciekł, czy go nie ma. Jest na samym dole. Proszę bardzo, schował się obok Mortala Kombata tego nowego, czyli jeszcze serbski film. W tym momencie jest 14 materiałów jest tylko i wyłącznie dla wspierających, więc możliwe, że część z nich tam wezmę i stwierdzę, ok, no to skoro mnie nie ma, bo pewnie będą się pojawiały jakieś shorty albo jakieś inne rzeczy, a nie mam odcinków na żywo, a to jest powiedzmy sól tego wszystkiego, no to może będzie, dobrze, a czekajcie, a co tu mi się ładnie pokazało? Słuchajcie, a pokażę wam, bo skoro dzisiaj świętujemy, to świętujemy. Czemuż by nie? A właśnie mi się pokazało. Mówiłem wam, że świętujemy 4 miliony wyświetleń, prawda? Nic bardziej mylnego, panie i panowie. Dzisiaj świętujemy już 4,5 miliona wyświetleń. Rewelacyjni jesteście, naprawdę dziękuję bardzo. Jest super dobrze, jest bardzo, bardzo fajnie. To jest 12 maja, czyli dokładnie dzisiaj. Podało mi akurat VidIQ taką informację, także dziękuję bardzo. Jesteście niesamowici. Martin nie rozmaka pizzą, ja na diecie, od piątku trzeba zwalić balast i łatwo nie jest. To tak jak ja, wiesz, też jestem od jakiegoś czasu na diecie. Czekaj, jak to była dieta obrotowa, tak? Gdzieś nie obrócę, to żrę. Nie, akurat moja dieta wygląda tak, że odpuściłem sobie słodycze i gazowane i to wszystko. Także jakoś nie mam z tym problemu. Dalej patrzę. Wiktor, czy w pracy masz swoich widzów, czy ogólnie w tej robocie wiedzą o twojej twórczości YouTube'owej? Wiesz co, motyw był taki, że kiedyś ja w zeszłym roku zmieniłem pracę i kilka miesięcy wcześniej z poprzedniej pracy do tej nowej, w której teraz jestem, odeszła dziewczyna, co nie? I gdzieś tam się kiedyś, że tak powiem, wygadało. No i się pytają co, gdzie, jak i kiedy. No i to im mówię. Nie ma widzów, bo akurat no ja tworzę po polsku. Na tym kanale tworzę po polsku, więc niekoniecznie są widzowie. W poprzedniej pracy pamiętam, miałem tak, że raz wchodzę do kantyny, nie? Wchodzę, a koleś. To ty jesteś ten Marcin. Ja mówię, no jestem Marcin. Ty jesteś ten Marcin z YouTube'a. Ja mówię, aha.
Także tak się zdarzyło. Tutaj nie. Wiedzą, że rzeczywiście, że tworzę na YouTube'a, że nagrywam. Czasami służę, już służę radą, bo pamiętam raz podszedł kumpel, mówi: ty, robią nowy Powrót do przyszłości i Tom Holland będzie występował jako Marty McFly. Nawet zwiastun jest. Ja mówię: nie robią. No robią, popatrzcie, pokazuje. I pokazuje mi zwiastun, ale to jest zwiastun, gdzie pojawia się oczywiście Christopher Lloyd, pojawiają się wszyscy aktorzy postarzeni, plus oczywiście ciało Martiego McFly'a jest twarz Toma Hollanda ze Spidermana. Ja mówię: nie ma takiej opcji. Po pierwsze, Robert Zemeckis od zawsze mówi, że Powrót do przyszłości nie potrzebuje nowej wersji, bo cały czas się trzyma dobrze, a po drugie to jest ściema. Nie, to jest prawda. Daj mi chwilę. Na komórce, mówię: popatrzcie, elegancko masz to rozbite, używano programu tego i tego, tam deepfake, czy jak coś nazywało i tak dalej. Myślałem, że no i czasami tak się zdarza, że ale fanów nie mam. Czy kiedyś zrobisz już, jak nie będziesz miał miejsca na półkach z filmami, co zrobisz w domu? Już nie mam miejsca, bo tutaj akurat 1,5-metrowej może wysokości jest taka sterta, ja wam pokażę. Już sobie zaplanowałem, tutaj widzicie nawet część rzeczy. Robię sobie nowy regał. Akurat to będzie właśnie taka, nawet nie tyle regał, co tam będzie taka szafa, bo to będzie regał na książki, które tam u góry są bezczelnie tak brzydko poukładane jedna na drugą. Regał na VHS-y i na płyty CD i na kasety magnetofonowe, bo mam tutaj. To będzie również szafa i fajna wnęka na ten telewizor, który tutaj widzicie, i na tamte rzeczy, które są tam na dole. Więc taką jednostkę sobie tworzę. Skoro zrobiłem sobie tutaj to, co widzicie, te półki, to są wszystko robione ręcznie, także będę robił. A jeżeli tego zabraknie, już wtedy tego zabraknie, to będzie oznaczało, że pewnie mam już koło 5,000 płyt. No to może inaczej to się kiedyś stanie. No ale mam nadzieję, że do tego czasu dzieciaki wyrosną, wyprowadzą się, pójdą na studia, będą zarabiały miliony i stwierdzą: dobra, tata, no to po prostu my kupujemy ci specjalnie nowy dom po to, żebyś miał dodatkowy 50 metrów kwadratowych pokoju na te płyty. A tak serio, nie, no to jeszcze trochę potrwa, jeszcze kilkadziesiąt lat. Wiktor pyta: czy twoja niechęć do Tomasza Raczka wzrosła jeszcze bardziej po tym, jak okazało się, że to on będzie miał program w kanale Zero? Nie, wiesz, nawet stwierdziłem kiedyś, że obejrzę, no bo nowy format. Pamiętam, że ja jestem wielkim fanem w ogóle Krzyśka Stanowskiego od czasu, kiedy obejrzałem go w Stanie Futbolu, po tym jak Mateusz Borek oraz Wojtek Kowalczyk odeszli z Cafe Futbol. Zresztą Krzysiu Lesiu, który tutaj jest na czacie, właśnie on mi doradził, żeby sprawdzić, obejrzeć Stan Futbolu, i też się zgadzamy. Nie, no i obejrzałem jedyny materiał, był chyba z Kawulskim odnośnie pana Kleksa i po prostu myślałem, że żygnę. Naprawdę głupoty, przerywanie i tak dalej. Nie, ja po prostu jego w ogóle nie lubię i to mówiłem wspierającym wam. Będzie niedługo nowy format, w którym będę rozmawiał z Tomaszem Raczkiem. Tam go sobie, że tak powiem, dobrze wypożyczę i on nie będzie miał nic do gadania, bo po prostu odpowiedzi już są, że tak powiem, nagrane. Więc nie, ja mam do niego w tym momencie, wiesz, totalnie olewam. On był rzeczywiście mocnym i to, co mówiłem wcześniej odnośnie tego, co powiedział Andy Warhol, że nie walcz ze swoimi autorytetami, daj im czas, a sami się potkną. No kiedyś był genialny, tutaj jest chociażby Grabarz, jest Lancel, są osoby, że tak powiem, w moim wieku, no to my pamiętamy oczywiście jego z Pereł z Lamusa, to było coś rewelacyjnego, było super świetnie i fajnie, a potem po prostu de Grangolada, potem prowadził jedno czasopismo, drugie i tak spadało jego rzetelność, jego wiarygodność, na przykład wprost proporcjonalnie jak spada jego wiarygodność, rośnie wspomnianego dzisiaj Juliana z kanału Zbrody z Kosmosu. Jeżeli jeszcze nie oglądacie, nie znacie kanału Zbrody z Kosmosu, sprawdźcie, obejrzyjcie sobie, bo Julian w tym momencie robi niesamowitą robotę, jeżeli chodzi ogólnie o recenzencję. Recenzencję, nie ma takiego słowa skruch. O krytykę filmową, proszę bardzo, lepiej. Marcin, czy kojarzysz film Pijany Mistrz? Jeśli tak, to go uwielbiasz? Powiem więcej, ja ten film mam na DVD, z Jackie Chanem oczywiście, jest to film, mam pierwszą chyba i drugą część i też mi się wydaje, uwielbiam, no oczywiście, że uwielbiam, ja pamiętam, jak byłem za gówniarza, oglądałem ten film, mówię: jak to jest możliwe, że taki stary dziadek tak świetnie się bije, dopiero później po latach się człowiek dowiedział, to był młody z charakteryzacją, uwielbiam, ja naprawdę uwielbiam. Gdyby zaproszono cię do kanału Zero, do rozmowy z Tomaszem Raczkiem online, to byś się zgodził z nim rozmawiać? Tak, to nie jest nagle tak, że patrz, Tomasz Raczek, niech spada na żywo. Nie, porozmawiałbym, tylko że po prostu miałbym specjalnie już określone podejście, wiesz, już nie byłoby na zasadzie: patrz, Tomasz Raczek, kurczę, chcę ze mną pogadać. Tylko będzie: no dobra, Tomasz, dawaj, jedziemy.
Po prostu byłoby na zasadzie kontra i to wszystko. Według mnie, kiedy masz taki autorytet, szkoda się tak rozdrabniać nomen omen na drobne, bo rzeczywiście facet ma wiedzę, tego mu nie można odebrać, bo jeżeli zajmujesz się filmem od kilkudziesięciu lat, no to samo z siebie, prawda? Czemu nasze panie w szkole, bibliotekarki pamiętają wszystkie tytuły, kojarzą i tak dalej, ponieważ przerabiają te książki, pożyczają, więc wiedzą, co jest grane. I tak samo jest tutaj, ale w pewnym momencie mi się wydaje, on się odkleił, wiesz? Pojechał w inną stronę, niż my byśmy sobie tego życzyli, niż może nawet nie to my byśmy sobie życzyli, niż by, powiedzmy, wskazywało wszystko, co jest z tym związane. I jakoś tak, no po prostu jego podejście do tematu no jest dziwne. On jakoś w sposób irracjonalny ogląda te filmy, a dodatkowo po tym, jak już wam mówiłem, jak stwierdził, że osoby starsze niż tam 15 czy 16 lat, jeżeli oglądają Gwiezdne Wojny i się im podobają, to powinny iść do psychiatry, to już jest po prostu debilizm, bo tak nie można stwierdzić, że o, proszę bardzo, ty się interesujesz filmami komiksowymi, to jesteś idiotą, co nie? O, brodaty, tak? Brodaty słucha death metalu, to jest głupi. No nie możesz tak powiedzieć, bo ktoś lubi pizzę, a inny lubi kanapkę ze smalcem. Ktoś lubi sobie zjeść banana, a inny powie, a ja wolę gruszkę. I to jest wszystko w porządku, co nie? Nie możesz powiedzieć, o, to jest tylko i wyłącznie tak. Nie, teraz tylko i wyłącznie odpalasz Almodovara, Jima Jarmusza i Wayne'a Wanga, a jeżeli chcesz włączyć sobie, o co, ty chcesz włączyć Paula W. Andersona, co? O, proszę bardzo, albo George'a Kosmatosa. Nie ma tak. Dla mnie to jest paranoja i dlatego w tym momencie, no tak naprawdę bym był w kontrze do każdego jego pytania i raczej nie byłbym bardzo miłym rozmówcą. Spoko, nie ma co, ja też miałem bana na kanale Marcina przez jakieś 2 tygodnie do dziś. No właśnie, czasami się klinie, tutaj Krzysiek w ogóle nie pisze, ja nie wiem, wiesz co, Krzysiek, ja też włączę tutaj sobie YouTube'a, może rzeczywiście tam się pojawiasz, no bo jest, no mówię ci, jest lipa, ja tego nie widzę pytań od Krzyśka. Pokaż mi twój kanał, gdzie tutaj jest, tutaj jest twój kanał. Jeżeli co za bzduda. O, słuchajcie, no dobra, tutaj wyłączymy, ale skoro czekamy na to, aż tutaj, że tak powiem, to się ogarnie, to tylko przypomnę, panie i panowie, że jeżeli się podoba, to dajcie łapkę, udostępnijcie, niech se śmiga, niech se leci, może rzeczywiście będzie dobrze, będzie fajnie. Dajcie znać. Dobra, patrzę dalej na komentarze. Niezła faza z tym świstakiem. Aha, chodzi o to oglądanie. No widzicie, tak mam czas zapóźniony, zgadza się. No Krzysiek na razie my. Czy uważasz, że Jedi to intergalaktyczna bezpieka? Czy zgadzasz się z Grzegorzem Braunem? Czy ogólnie kojarzysz tę wypowiedź? Nie kojarzę, wiesz, nie kojarzę. Grzegorza Brauna kojarzę z piosenki Chamskiego letniego podrywu. Oni zrobili parodię oczywiście o Peggy Brown. To było o Grzegorz Braun i tak dalej, i tak dalej. Także to jest akurat jakoś w ten sposób. Nie mam. Przytocz to zobaczymy, co on powiedział. Jakie trunki preferujesz najbardziej? No myślę się, że nie chodzi ci o herbatkę, tylko o coś mocniejszego. To zależy, wiesz. Przyzwyczaiłem się właśnie, żyjąc w Irlandii, do whisky. Rzeczywiście nie każdą oczywiście, bo to jest i normalna sprawa, że nie. Tak samo jak w Polsce, masz pewne trunki, które są za 5 zł, a masz trunki, które są za 500. Więc lubię sobie whisky czasami popić. Nie stronię, w każdym razie nie mam problemu, żeby na przykład sięgnąć po chmiel, bo też są, wiadomo, okazje, są momenty, kiedy można to jak najbardziej. A poza tym, no wiesz, whisky mogę sobie spokojnie siąść w trakcie oglądania telewizora, do filmu mogę sobie golnąć, ale na przykład tak już ciężko tak wziąć i na przykład, nie wiem, wódę i tak niespecjalnie. Więc to i białe wino. I lubię też sobie białe wino. To wszystko oczywiście zależy od tego, bo to nie jest nagle tak, że dzisiaj to i to wszystko. Nie, no to spokojnie, to wszystko jest dla ludzi, ale nie ma jakoś tak nagle, że powiedzmy, tego to nie. Są trunki i to dobrze wiesz sam, że możesz napić się jednego, a nie 20, bo po prostu będziesz na przykład umierać, tak? Więc wszelkiego rodzaju jakieś tam kolorowe i tak dalej, no to po prostu jest masakra z tym. No ale to, no wiesz, jak się już przekracza 40, to raczej człowiek ma już doświadczenie i wie, co może sobie, a na co nie może sobie pozwolić. Bardzo ciekawa wypowiedź. No to dajcie znać, napiszcie o co chodzi z tym Brownem. A propos Aniston, można tylko napisać, rewolucja pożera swoich ludzi. No właśnie, niestety
Tak to jest. A propos Władcy Pierścieni, ufasz, że Peter Jackson zrobi dobrze ten nowy film, czy sądzisz, że powinien odpuścić? Historia ma się skupić na Gollumie, ale osoby biorą się za to te same, co za trylogię. Tak, pisali dzisiaj zresztą w komentarzu pod filmowym codziennikiem. Będzie właśnie Jackson za produkcję się zabierze, tak? A chyba reżyserią będzie odpowiedzialny Andy Serkis, czyli nomen omen Gollum. 2026 rok będzie premiera. I jak najbardziej jestem za to. Wiesz co, zależy jak im to wyjdzie, bo popatrzcie, Jackson się zabrał za Władcę Pierścieni i wyszło mu to rewelacyjnie, wyszło mu dobrze. Potem zaczął robić Hobbita, którego robił Guillermo del Toro, ale studio się opierniczało. Studio się obijało i w ogóle było słabo, więc Guillermo del Toro powiedział, dobra, to ja się zawijam, spadam i na szybko, ponieważ dobrze wiecie, że w Hollywoodzie to już jest, termin już jest, na 2 lata do przodu, ale premiery, ale jeszcze nie ma filmu, nie ma scenariusza. I szybko wszedł Jackson, zaczął robić, no i okazało się, że to nie jest dobra produkcja, bo to nie jest jego scenariusz, nie jest jego dzieło i tak dalej, i tak dalej. Moderatory, sekundkę. Aha, dobra. No więc jakoś to tak wyglądało. Jeżeli od początku do końca ogarnie sobie to, że twórca, że będzie miał wpływ na scenariusz, na obsadę i tak dalej, mam nadzieję, że to będzie wyglądało dobrze. No kilka już ładnych lat minęło, a chodzi o to, że teraz powstały te seriale no, na Amazonie, wiadomo, tutaj mieliśmy na HBO, było powiedzmy nowa wersja, kontynuacja w pewien sposób Gry o Tron, więc oni widzą, że ten gatunek, czyli fantasy, jak zwał, tak zwał, dramat fantasy, różnie na to mówią, sprzedaje się, że ludzie chcą to oglądać i dlatego no, tak to wygląda, a nie inaczej, więc mam nadzieję, że zrobią dobra sprawa. Krzysztof pisze na czacie, aha, ale ja go tutaj nie widzę. Krzysztof jest na czacie, no to dobra, no to super, no to w porządku, czy musiałem po prostu coś innego klinąć. Znasz Michała Szczepańskiego, taki sam pozytywny wariat, ma ponad 10 000 filmów. Oczywiście, Michu zresztą był wielokrotnie naszym gościem, nawet jest materiał z nim, chyba bodajże 1,5 godziny rozmowa o Patryku Wedze, a dodatkowo przy okazji, wydaje mi się, chyba 2 razy przy okazji odcinka charytatywnego Michu był. Także Micha jak najbardziej kojarzę, żałuję, że go w tym momencie nie ma, że robi inne rzeczy i nie skupia się na YouTubie, bo go brak. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Pate McFly, właśnie gadaliśmy sobie między innymi o powrocie do przyszłości. Także witam Cię bardzo, akurat Pate widzę jest na Twitchu. Dobra, to możemy już wywalić, bo to już długo tutaj śmiga. Kto miał udostępnić, ten już udostępnił. Teoretyczna sytuacja. Mark Polonia daje news, że szuka scenariusza do filmów, jest w stanie płacić scenarzyście, którego scenariusz będzie realizowany. Wysyłasz swój skrypt? O kurde, Mark Polonia. Ostatnio mówiłem, że nie bardzo, wiesz, bo to niekoniecznie, ale to już w zależności od tego, ile by płacił. Gdyby zapłacił jakieś sensowne pieniądze, żeby mi na przykład, gdyby mi zapłacił tyle, żebym mógł z tych pieniędzy zrobić swój film, to czemu nie? To wtedy bym się zastanowił. Dzięki za info, miałem przerwę z filmami, nie ma problemu, nadrabię stary. Ja wszystkie rzeczy zostawiam, wiesz, wszystkie odcinki na żywo, oczywiście prócz tych dla wspierających, bo to są tylko i wyłącznie dla wspierających, one są zostawiane jak najbardziej, bo nawet nie tak dawno sprawdzałem, kanał ma 3 lata, tak? Odcinki sprzed 3 lat, gdzie pojawił się właśnie Kocham Kino, gdzie pojawiała się Galerian, pojawił się Ormando, to oczywiście są kolejne odcinki i chyba właśnie z Michem Szczepańskim one cały czas się klikają, wiesz, YouTube cały czas je poleca ludziom, one cały czas mają wyświetlenia, więc jak najbardziej nie ma problemu, a dodatkowo te wszystkie materiały są dostępne na Spotify, na Google Podcast, więc możesz sobie zawsze śmigać. To będzie, słuchaj, to będzie mega live z jachtu, będę, wiesz, w jednej ręku, no co, no, na wodzie się nie pije, tak, no to w jednej ręku herbata, w drugiej gimbal, mówię, witam bardzo serdecznie z mojego 40-metrowego, jeszcze poczekamy jakieś 300 lat, Jacuś, wiesz. Kiedy mówimy Hollywood, fajna seria u Ciebie na Instagramie, od dłuższego czasu nieżywa jest szansa na powrót. Mobilny Hollywood. Tak, jeżeli gdzieś tam śmigam, to zawsze staram się robić. Wiesz co, akurat teraz motyw jest taki, że jeżdżąc samochodem robię inną serię na innym kanale, na innej platformie, więc możliwe, że musiałbym po prostu zainwestować w drugi statyw telefoniczny, jak tak, z telefonu, więc możliwe, że coś takiego, ale jeżeli lubicie, to jak najbardziej. W skrócie, mobilny Hollywood to jest jak gdzieś tam, powiedzmy, jadę,
włączam telefon, który tam powiedzmy na żywo pokazuje, no i mówię, oczywiście jadąc, mówię na przykład, że o proszę bardzo, co i jak. No w tym momencie tak naprawdę filmowy codziennik to trochę to zastąpił, co nie? I filmowy codziennik jest no codziennie, a te mobilne odcinki były raz od wielkiego dzwonu. Ja uwielbiam kawałek Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. No, oczywiście, że tak, rewelacja. Także rzeczywiście no, jest dużo właśnie świetnej muzyki. Ja pamiętam, że kiedyś oglądałem taki film. Adaś Miałczyński. 5 złotych. Higiena, jedzenie, praca, palenie, proszki. Ja pierdolę. Dziękuję bardzo Adaś Miałczyński za tego donate'a. Żółwik piąteczka, wyciszyłem bluzgię, bo niestety algorytm słucha nie pozwala. Takie się ostatnio rzeczy dowiedziałem, że nie tylko już kolorów nie można mówić, ale po prostu dziwnych innych spraw. Ale wracając do pytania. Oglądałem jakiś taki dokument właśnie, The Metal's Headbanger's Journey, no i tam powiedzmy facet Amerykaniec jeździł, śmigał i opowiadał, odwiedzał różnego rodzaju zespoły metalowe i nagle się okazuje o początkach, skąd się w ogóle, jak się narodził metal, i nagle mówię, ktoś tam, gadamy sobie o Team Easy, irlandzkim zespole, i mówię, no fajny metal, a to nie jest metal. Ja mówię, to jest metal. Bo właśnie ludzie tak samo jak ja myśleli, że to jest metal, a tutaj wystarczy no specjalny, powiedzmy riff. Iron Maiden też na przykład elegancko gra, AC Drinkers, tak, no wiadomo, że mamy kilka zasad, także świetnej muzyki metalowej jest bardzo dużo. Jak kiedyś będę w Irlandii, to może będzie liczył na jakiegoś browarka, tudzież pogawędkę, czy może i to. I jak najbardziej nie ma problemu, tylko uważaj, bo w tym momencie okazało się, w Dublinie, tak? W Dublinie, co prawda Dublin to mówi się, że Dublin to nie jest Irlandia, bo to jest inny stan umysłu. W Dublinie Guinness kosztuje 9 euro. Więc sobie policzcie, ile teraz jest euro? 4,50, czyli 50 zeta trzeba dać za browara, ale u mnie już jest w komentarzu. Marcinko, hello, na Twitchu też są osoby, bardzo mnie to cieszy, dziękuję bardzo, w tym momencie widzę jest 24 osoby, także rewelacja, dajcie, czekaj, nie subskrypcje, bo subskrypcje są płatne na Twitchu, chyba tam się daje łapkę czy obserwację, dajcie to jak najbardziej, będzie mi niezmiernie miło, aczkolwiek jeżeli chcesz wspierać, nie mam nic przeciwko, tutaj proszę bardzo, jest wspieranie na Patronite, tutaj jest wspieranie na YouTubie, możecie jak najbardziej sobie wykupić, już chyba od 5 zeta można i to zawsze pomaga, bo mam nadzieję dojdziemy do takiego momentu, kiedy nie będę musiał dokładać do kanału i wtedy już będzie rzeczywiście super świetnie, a wystarczy tylko i wyłącznie te kody zeskanować. Dobra, dalej kolejne pytanie. U mnie ogólnie klimat DC, bo ja bardziej mroczny i zalatuję lekko noir. Marvel za kolorowy, pomijam w tym momencie jakość produkcji obu obozów. Aha, no to też wiesz, zależy, ale tak trzeba powiedzieć, że akurat Marvel jest taki piękny, ładny i w ogóle, ale też innych mamy bohaterów, tak, no niby mamy takich samych, bo powiedzmy tutaj jest Bruce Wayne, tutaj jest Tony Stark, tak, ale jeżeli popatrzysz jak one są przedstawieni, to zgadza się, tutaj jest ten Tony Stark, Iron Man jest piękny, ładny, kolorowy, a Batman jest mroczny, no i to się zgadza w tym aspekcie. Czy spotkałeś kiedyś aktorkę głosową polskiego, czy amerykańskiego lub brytyjskiego, irlandzkiego? Wiesz co, znam kilku, z którymi powiedzmy współpracowałem, ale to nie na takiej zasadzie, że wiesz, to spotkałem Andego Serkisa na przykład, czy powiedzmy, wiesz, Cezarego Pazurę, bo on podkłada świetnie głos pod Mlecyk, ostatni w tym sezonie. Więc rzeczywiście nie, jako tako, żeby tak powiedzmy taki rozpoznawalne nazwisko, to nie zdarzyło się do tej pory. Ewelka, mam pytanie jeszcze o Koszmar z ulicy Wiązów, ma być kolejna wersja? Niestety na razie nic nie wiadomo, wiesz, ja ubolewam nad tym, ponieważ New Line Cinema w tym momencie jest własnością Warner Bros. I można by się spodziewać, że przecież dostaliśmy kolejny Krzyk, no, jeden, drugi, wiadomo, że z tym trzecim są teraz jaja, dostaliśmy teksańską masakrę, no wiadomo w tym momencie, że będzie serial o Jasonie, dostaliśmy nową, nieważne jak oceniamy, ale dostaliśmy serię, trylogię Halloween, więc Chucky cały czas powstaje serial, tutaj w tym momencie jest zapowiedziany nowy film i możemy powiedzieć, kurczę, skoro tyle się rzeczywiście tworzy, czemu nie mamy dobrego Krugera? Przecież ostatni Kruger to jest ten z 2010 roku z Freddym, który miał twarzę, wiesz, a la pizza i to nie wyglądało dobrze. Ja wiem, że oni chcieli być troszeczkę bardziej wierni temu, co Wes Craven pierwotnie napisał, bo Freddy Krueger, no jaki jest, każdy wie, prawda, tam z tymi dzieciakami ich, można powiedzieć, szlachtował, ale pierwotnie Wes Craven jeszcze go gorzej potraktował, to znaczy
w pierwotnej wersji Freddy Krueger, oprócz tego, że te dzieciaki uśmiercał, jeszcze można by powiedzieć, został za to skazany, spalony przez rodziców, że, żeby powiedzieć tak, żeby nie było problemów, za bardzo te dzieci lubił. W ten sposób powiem, prawda? I tak miało być w oryginale, no ale wtedy była jakaś głośna sprawa w Ameryce o jakimś facecie, który za to był skazany i akcja się działa w sądzie i Craven powiedział, nie, skoro to jest aż tak bardzo negatywnie postrzegane, to nawet tego nie będzie w tle i usunął całkowicie ten aspekt. On potem wrócił w 2010 roku i mi się to strasznie nie podobało, także nie jestem zadowolony z tego. No niestety tak się stało. Czekam, uwielbiam, Freddy to jest moja ulubiona postać, to jest jak mówię pierwszy horror, który ja kojarzę poza filmem 7 bram piekieł, czy tam jak tam się nazywa, Hotel Beyond, czy jakoś tak, który kojarzę, wiesz, ja miałem wtedy 8 lat, jak go obejrzałem, strałem w gaci po nocach, bo rzeczywiście na 8-letnim dzieciaku, pamiętajcie, w tym momencie dzieci oglądając filmy mają dużą przewagę, no bo już są wszystkiego rodzaju Avengersy, awatary, to już jest ta technologia super świetnie zrobiona, a my kiedy to oglądaliśmy, no to robiło rzeczywiście wrażenie. Czekam i ubolewam, że się nie dzieje. Tutaj są ciągle pogłoski, że Robert Englund mówi, okej, ja mam jeszcze mam w sobie moc, żeby wystąpić raz w Krugerze, żeby zagrać tą finałową, ostatnią rolę. Czasami się odzywa Kevin Bacon, mówi, ja bym zagrał bardzo chętnie Krugera, bo też pamiętajcie, że Kruger jako taki, no to nie jest, wiadomo, Jason Michael są byczki, tak, duże, a Kruger musi być kurduplasty, musi być rzeczywiście mały i takich aktorów potrzebujemy. Ja na przykład bardzo chętnie bym zobaczył Billa Skarsgarda. On bardzo mi się podoba to, co on robi, jak sobie dobiera rolę i mógłby świetnie pasować, a dodatkowo wystąpić jako ta postać przez kilka kolejnych lat. Także mam nadzieję, że coś się dzieje. Jak tylko oczywiście będzie jakaś informacja na ten temat, to ja się z Wami podzielę. Adam Włoszak. Cześć Adam, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy odcinek z cyklu Q&A, czyli pytania, odpowiedzi. Wy pytacie, ja odpowiadam. Czy dalej masz filmy Patryka Wegi, Pitbull, Nowe Porządki na DVD, czy zrobiłeś to, co mówiłeś, że sprzedałeś, czy dalej masz ją na półce? Mam ten film cały czas, czekam, żeby zrobić jakiś, to się tak ładnie nazywa performance, tak? Jakiś występ, coś tam spalić, rozwalić, i znowu Gepard wjeżdża. Film słaby, film beznadziejny, mam go cały czas, a może komuś wysłałem, nie pamiętam, w każdym razie jakoś ten film niespecjalnie mi się nie interesuje. Page McFly, siema Marcino, witam wszystkich, musiałem wejść na YouTube, bo na Twitcha chyba nie zaglądasz, bo coś tam pisałem. Zaglądam, tutaj akurat mi się czat wyświetla z wszystkich platform, więc jeżeli ktoś pisze na którekolwiek z platform, nie ma znaczenia, czy w tym momencie piszesz na Facebooku, YouTubie, Twitchu, Twitterze czy Instagramie, to mi się tutaj wszystko wyświetla. No tylko, że mówię, ten czat mam troszeczkę opóźniony, bo odpowiadam na pytanie. Marcin, czy będzie recenzja filmu Putin Patryka Wegi? Jeżeli będę miał możliwość go obejrzenia w jakimś sensownym czasie od premiery, to jak najbardziej, bo na przykład w tym momencie na Netflixie pojawił się Pan Kleks i stwierdziłem, ok, obejrzę sobie go, oczywiście mowa o tym nowym, no ale nie będę robił recenzji, bo to już jest rzeczywiście za późno. I jeżeli go obejrzę w miarę w czas, to jak najbardziej. Marcin, kiedy recenzja Back to the Future, bo wiesz, że Ci tego nie odpuszczę. Nie ma problemu, z Mają pewnie będziemy oglądali również Powrót do przyszłości, bo to trzeba obejrzeć, więc domyślam się, że kiedyś, pewnie tak jak większość filmów, bo te filmy, które widzicie dla wspierających, to są produkcje, które z Mają ostatnio sobie odświeżałem, więc stwierdziłem, ja akurat mogę powiedzieć, dobra, no, zrobię Zabójczą broń z Gibsonem, bo na przykład widziałem ją tam 20 lat temu. No nie, ja akurat lubię sobie odświeżyć, dobrze wiecie. Więc pewnie gdzieś tam kiedyś na półkę dla wspierających, a może finalnie właśnie dla Was trafi, bo docelowo chciałbym zrobić, żeby wspierający mieli około 30 materiałów różnego rodzaju. Tak, stąd wiecie, że tam są i horrory, i sci-fi, i komedie i tak dalej, ale się pojawi, bo bardzo, bardzo tę serię lubię. A czy Twoja praca ma związek z filmami, czy pracujesz w innej branży? Ja mogę zapytać. Nie, moja praca nie ma w związku z filmami w żaden sposób. Pracuję w Biomed, ogólnie tak można powiedzieć. Pracuję przy, w skrócie, rozruszniki serc, między innymi. Takie są urządzenia. Są tam urządzenia dla osób, które cierpią na Parkinsona. Są różne urządzenia, które na przykład zwalczają chroniczny ból głowy, bóle kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej. Jest to Biomed. Wspólnego nie ma nic. Firma się nazywa Boston Scientific i to jest międzynarodowa korporacja. Jezu, kocham Twoją recenzję z serbskim filmem, oglądałem kilkanaście razy. Wiktor Z, proszę bardzo. Co prawda Wiktor Z, jak tutaj widzicie, nie jest wspierającym, ale on jest jednym z adminów, więc administratorzy
czy to na Discordzie, bo mamy Discorda, czy to na Facebooku również mają dostęp. I tu w tym momencie jest świetna okazja, żeby przypomnieć naszą ekipę, bo to nie tylko ja tylko jestem wyłącznie tą piękną twarzą i w ogóle, rzeczywiście ja tylko tutaj jestem, ale na przykład za montaż odpowiedzialny jest Lincoln i dobrze o tym wiecie, Lincoln wiele razy tutaj był, on montuje wszelkiego rodzaju potworne filmy, czyli Godzilla, King Kong, Obcy i tak dalej, to Lincoln jest odpowiedzialny za wszystkie bluzgane recenzje, on je montuje, dziesiątki, czyli top 10 i tak dalej, to również, tym się również zajmuje Lincoln, jest chociażby Wiktor, który, jeżeli pamięć mnie nie myli, a jeżeli mnie myli, to mnie zaraz poprawi, jest właśnie odpowiedzialny za Discorda, za grupę Marcinowe Recenzje na Facebooku jest odpowiedzialny Krzysiu Lesiu, który ją założył i prowadzi, także dziękuję bardzo, wielkie brawka dla nich. Zrobisz kiedyś recenzję filmu trylogii Piotrek XIII? Grabarz, to jest akurat twój temat, który zawsze podrzucasz? Pewnie, że tak. Jeżeli wybierzecie, to nie mam problemu, bo w tym momencie mogę wam pokazać. W tym momencie, panie i panowie, trwa może nie tyle głosowanie, co przysyłacie mi propozycje do kolejnych kultowych horrorów, bo wiadomo, że w tym momencie omawiam filmy Dario Argento, tych będzie kilkanaście, później są 3 filmy z cyklu Hostel, więc będą one też omawiane, a później, no to właśnie zależy tylko od was, jest post w dziale społecznym. Ja w tym momencie wrzucam wam na czacie link do tego, możecie mi przysłać propozycje do tego, co byście chcieli, żeby mówić. To oczywiście jest informacja, jakie już były omówione, żeby się nie powtarzać, ale są propozycje między innymi takie jak Cmentarz dla zwierząt, Dom Tysiąca Trupów, Bękarty Diabła, czyli trylogia Roba Zombie'ego. Od grabarza jest właśnie wspomniany Piotrek XIII, Lancel, Czarnoksiężnik, czyli Warlock, a także Władca Życzeń, czyli Wishmaster, Niewidzialny Człowiek, Uśpiony Obóz, Maniak, Boogeyman, Upiorna Noc, Halloween, czyli Trick and Treat, Bunnyman, Fantazm, Ulice Strachu, Cmentarz dla zwierząt. Więc wpisujcie tam propozycje. Pod propozycjami, które będą najczęściej przez was komentowane, te, które będą dostawały najwięcej łapek i tak dalej, 5 tych propozycji pójdzie pod głosowanie. Tylko 5, ponieważ YouTube tylko i wyłącznie na 5 pozwala, żeby zrobić ankietę i to będzie już w najbliższą środę. Od środy będzie można głosować, więc w tym momencie ja sobie to zliczę, śmignę i tak to będzie. I to może być jak najbardziej, może być właśnie rzeczony Piotrek XIII, może być jakaś inna produkcja, różnie to może wyglądać. Dziękuję bardzo, a tutaj w tym momencie widzicie, docieram do 4,5 miliona subów, 4,5 miliona wyświetleń, także dziękuję bardzo, W sypialni sobie regał strzel albo podłóżkiem trzymaj, nie ma w sypialni miejsca, stare w sypialni są tylko i wyłącznie szafy i łóżko. Oglądałeś Weird Al Yankovic The Story? Nie widziałem, ale uwielbiam Weird Ala, pamiętam go od czasu takiego filmu UHF, tytuł polski to chyba Ale Kanał, tak mi się wydaje. Taki nosi tytuł i uwielbiam Weirda Ala. Ja wiem, że nie wszystkie są rzeczy dobre, ale Like a Surgeon, kiedy parodiował Madonnę, czy Smells Like Teen Spirit, a przede wszystkim oczywiście Amish Paradise i co jeszcze miał, Gwiezdne Wojny, gdzie on parodiował American Pie, też jest świetny. Jurek Piechota, ewentualnie w piwnicy na strychu trzymać płyty albo magazyn wynająć trzeba. Nie ma piwnicy, w Irlandii akurat piwnice nie są używane, strych jest zawalony innymi różnymi gratami, także świetne. Katarzyna, też pamiętam Raczka z lat świetności, Perły z Lamusa i tak dalej. Czy oglądasz podcast Juliana i Mateusza Koszmarne Horrory? Jeśli oglądasz, to co sądzisz o ich kwietniowej serii Kwiecień z Kingiem? Nie oglądam kwietniowej serii, nie oglądałem w ogóle, zdarzyło mi się kilka razy obejrzeć. Motyw jest taki, że akurat działamy w tym samym, on ma koszmarny, ja mam kultowe horrory, staram się nie oglądać, żeby potem się nie było w pamięci, aha, proszę bardzo, Julian powiedział to ja tego nie mogę wspomnieć, wiesz, więc raczej tak to jest. Dlatego na przykład recenzje ogólnie zdarza mi się obejrzeć, ale dopiero w momencie, kiedy już obejrzałem film i nagrałem swoją recenzję, jeżeli oczywiście zamierzam recenzować dany film. Czy piszesz jakiś nowy scenariusz, czy tworzysz jakiś nowy film swój? Słuchaj, to jest dobre pytanie i ono wymaga dłuższej odpowiedzi, aczkolwiek widzę, że pora jest taka, a nie inna, więc muszę sprawdzić, co się dzieje u moich miśków, więc na chwilę was zostawię z waszą ulubioną piosenką, zobaczę, którą mam pod ręką, wrzucę wam jakąś pioseneczkę, żeby tutaj coś brzęczało przez chwilę, muszę tylko zobaczyć, czy mam. Jest oczywiście piosenka z Predatora, więc tutaj jest, mam jeszcze coś The Little Bit Less,
Despise to dla fanów death metalu, nie wiem, czy takowi tutaj są. Mess I Mean, Aliens the Musical. Dobra, słuchajcie, zostawię was na chwilę z Predatorem i zaraz do tego pytania, Wiktor, wrócimy i będziemy gadać. When I was a young fella, my grandfather used to tell us stories about it. Yes. On Krakatoa. I było oczywiście, wybrzmiała piosenka z filmu Predator Czas Celtu, z mojego filmu, utwór napisany przez Kamila Siwierskiego i Łukasza Ryża. Zresztą Łukasz był z nami w zeszłym roku, chyba tak, w zeszłym roku w trakcie odcinka charytatywnego. Pytanie od Wiktora. Pisze jakiś nowy scenariusz, czy tworzy jakiś nowy film swój? Swój w chwili obecnej nie, aczkolwiek i tutaj się odniosę do tego, że tak powiem, żartu mojego prima aprilisowego, do którego wcześniej jeden z widzów się odniósł. Otóż jakiś czas temu zostałem poproszony o to, czy miałbym ochotę zrobić, to się nazywa synopis. Jest to tak zwany długi opis fabuły filmu. Płatny, jeżeli wszystko się uda jak najbardziej.
film, którym w tym momencie już są obsadzeni Eric Roberts, a także Kostas Mandylor, więc nie był to no, kanał Zero, jak dobrze wiecie. Miałem wam powiedzieć w maju, ale akurat to nie był. Już wam tylko sprawdzę. Eric Roberts i IMDb, więc zrobiłem to, jak najbardziej napisałem i w momencie, jeżeli uda się wszystko w porządku i ten film otrzyma finansowanie, no to rzeczywiście będę może nie bogatym człowiekiem, ale zarobię kilka jurków. Gdzie ta produkcja jest? Pokażę wam, jak to się nazywało, tylko muszę oczywiście znaleźć. Sekundkę, tutaj patrzę na IMDb, jak tylko będę miał, to będzie. To się chyba nazywało Perfect Destiny, tak mi się wydaje. Będę miał, wam pokażę. Gdzie to jest? Broken. Sekundkę, ależ ten Eric Roberts tworzy tych filmów. Ja cię kręcę, on jest. Proszę bardzo. Gdzie to jest? Udostępnij. Karta. Proszę bardzo. Film nosi tytuł The Perfect Destiny, gdzie Eric Roberts, Kostas Mandylor występują w tymże filmie. Daty premiery ma na przyszły rok. Ja akurat rzeczywiście działałem, żeby go w pewien sposób tam pomóc zrobić. I tutaj ładnie ciach, pach, prach, produkcja. Bo zostałem associate producer, czyli Marcin Skruch, jestem tutaj właśnie odpowiedzialny za casting. Tutaj jest odpowiedzialny Kaustaf Sincia. Z Kaustafem pracowałem zarówno przy Predatorze, jak i przy Dzieciaku, więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to ten film będzie moim debiutem hollywoodzko-bollywoodzkim. Dlaczego bollywoodzkim? Ponieważ Kaustaf właśnie jest Hindusem, on mieszka bodajże w Bombaju, no i akurat tam też tworzy swoje rzeczy, a jeżeli chodzi o obsadę, to zajmuje się tym wszędzie, zarówno w Bollywood, jak i w Hollywood. Lubisz pizzę i chleb? No ja też lubię, po prostu to jest oczywista oczywistość. Zaraz będzie druga przerwa, bo mówiłem, już Wiktor się przebiera, muszę go położyć, ale to już wam włączę inny utwór. Mam wrażenie, pan Raczek stał się typowym dziadkiem z memów. Moje czasy najlepsze, a inni młodzi są gorsi i no, nie znają się na krytyce. Jurku, ja też wydaje mi się, że tak to rzeczywiście jest. Czy oglądałem jakiś film bollywoodzki? Tak, w zeszłym roku bodajże był nominowany do Oscara za piosenkę RRR 3R. Oglądałem ten film, bardzo mi się spodobał. Kino inne niż inne, także jak najbardziej. Krzysztof pisał, omijałeś jego kilka pytań, musiałeś go zmutować i go nie widzisz, już nie pisze. Aha, no czyli musiał być wyciszony Krzysztof. Czyli mówicie o Krzyśku. Ja tutaj sobie jeszcze raz sprawdzę, bo może to trochę trwa na YouTubie, aż się, że tak powiem, zaktualizuje lista zablokowanych, bo to jest motyw taki, że on może pisać i ja go teoretycznie nie widzę właśnie, wiesz? Także sobie już tylko sprawdzę jeszcze raz społeczność, bo to trochę jest ok. Bo tutaj mam oczywiście zatwierdzonych użytkowników i teraz ukryci. No już tutaj patrzę, czy on tam gdzieś się pisze. Sekundkę. Piotr ABC, Marcin, Kasia, Chmura. Jeżeli się oczywiście okaże, że tego nie znajdę i to dopiero powiedzmy dzień później się pokażą te rzeczy, pokaże się Krzysiek, to ja go odblokuję, no bo Krzysiek po prostu został zablokowany tylko i wyłącznie przez moją głupotę. Jest Kubik, może być Krzysztof, ale to na razie nie wiem, a nie będę odpalał ludzi, których nie znam. Nie, a może będzie w komentarzach przesłanych do sprawdzenia. Nie ma. Tutaj jest tylko inne komentarze są z zablokowanymi słowami, jak to ładnie ujął algorytm. Więc ciężko, pewnie trzeba będzie ogarnąć. Cześć Skorpion, witam Cię bardzo serdecznie. Tę piosenkę o Brownie jakiś czas temu śpiewali pijani po sobie PiS w hotelu zimowym. No widzisz, także to wszystko to było. Oni tę piosenkę nagrali po tym, jak on właśnie wyjął tą gaśnicę i tam zrobił tą jazdę z tym. Czy znasz jakiegoś aktora, aktorkę z Tarnowa lub okolic, którego znasz, a który zrobił karierę na przykład teatralną czy ogólnopolską? Znam i tutaj muszę sobie tylko sprawdzić, jak się nazywa, bo nie chcę ściemnić. Występował m.in. w filmie Chłopaki nie płaczą, a także w tym serialu Na dobre i na złe. I jest to bardzo, bardzo znany aktor. On tam grał silnorękiego, panie i panowie. I nazywa się
Nazywa się Andrzej Zieliński. To jest dżentelmen z Tarnowa, jak najbardziej jego kojarzę. No, mówisz aktor, aktorkę, no to akurat mamy aktora. Łukasz Maciejewski, bardzo znany krytyk, w tym momencie dostał nagrodę Osobowość Kulturalna Roku w Małopolsce, także też jest bardzo znanych. No mamy jeszcze kilku fajnych muzyków, ale jeżeli chodzi o aktorów i najbardziej rozpoznawalny, to on byłby taki. Jaka była twoja pierwsza praca i co cię skłoniło, by wyjechać za granicę? Moja pierwsza praca, domyślam się, że nie chodzi ci o to, że w wieku 14 lat pracowałem w piekarni i liczyłem bułki, bo to nie o to chodzi, pewnie tylko już chodzi mi o czas dorosły. No to na początku pracowałem, dorabiałem, można by tak rzec, w Herbalife, było coś takiego. Później zacząłem, i to była taka też praca, nie na pełen etat. Później zacząłem pracować u szwagra. Mieli firmę, która zajmowała się serwisowaniem sprzętu ogólnie. Kopiarki, faksy, były kiedyś takie sprzęty jak faksy, drukarki i tak dalej, ale pierwsza praca, że tak powiem, gdzie można powiedzieć, no robiłem długo, to był McDonald's. Pracowałem w restauracji McDonald's w Tarnowie, nie tylko w Tarnowie, bo zaczynałem od 1/8 etatu, takie to były czasy, przy bezrobociu 20% to nie miało się co dziwić. Potem jak popracowałem trochę w Tarnowie, to otwieraliśmy McDonalda w Nowym Sączu, otwieraliśmy McDonalda w Dębicy, a także McDonalda w Krośnie. Między innymi w Krośnie poznałem obecnego tutaj na czacie agenta, jeżeli mi się tak zaprzyjaźnili, więc rzeczywiście to była można taka moja praca. A co mnie skłoniło, by wyjechać za granicę? Kiedy ja wyjeżdżałem, bo to już jest ponad 20 lat temu, no nie tak dawno świętowałem 20 lat, to w Tarnowie było bezrobocie 20%, w wysokości 20% bezrobocia, więc krótko mówiąc, kiedy wiesz, pracujesz jako menadżer w rzeczonym McDonaldzie i dostajesz 880 zł na rękę, za co powiedzmy po spłaceniu raty za kamerę, za co powiedzmy jakimś tam kupieniu kilku rzeczy, jakieś koszulki i tak dalej, zostaje ci 20 zł, no to stwierdzisz, niespecjalnie to rzeczywiście wygląda dobrze. No i tylko i wyłącznie kasa, misiu, kasa, o to chodziło, żeby mieć normalne życie, żebym nie musiał się skrobać, że o kurczę, patrzcie, do pierwszego normalnie kasę potrzebuję, a dzisiaj jest 20, a już jest pusty portfel. Nie. Chcę iść na zakupy, kupić sobie 10 płyt, kupuję sobie 10 płyt. Chcę rzeczywiście pójść do kina, idę do kina. Chcę kupić sobie, nie powiedzieć piwko, ale powiem herbatę, bo jest droższa i to cholernie droższa, to sobie kupuję. I nie ma to, tylko i wyłącznie ta sprawa. Ogólnie zrobienie z krótkiego Hobbita trylogii filmowej to dziwny pomysł. Bardzo, bardzo dziwny. Zaraz tutaj się Wiktor Pulchny zadał pytanie na Twitchu, zaraz na nie odpowiem, tylko muszę w tym momencie zostawić was z kolejną piosenką, a ja pójdę Wiktora wrzucić do łóżeczka. Czyli w tym momencie zostawię was z zespołem Crow Black Chicken i piosenka John Lee, teledysk, który jakiś czas temu poczyniłem dla właśnie wspomnianego wyżej zespołu. Zaraz wracam.
on the sun, I see blood on the floor. Hey, yeah, 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 I hear that you're crying, you make no sound when you call. Time to slow down, I watch you river flow. Don't take too much for that dark cloud of glow. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 don't take much for that dark cloud of glow. I've seen it before and I know what I... Wystarczy tego, dobra, już jestem, teraz jestem już z wami cały czas, nie ma problemu, miśki śpią, można dalej gadać. Słuchajcie, kto teraz był? Było pytanie z Twitcha, Wiktor Pulchny. Zapasoną demokrację z kółko, któremu przewodzi nieduży i jegomość. I to tam podejmuje się realne decyzje. Tu się robi polityka, decyzja rycerze Jedi, czyli bezpieka, intergalaktyczna bezpieka. Ubecy z tym całym małym jodą na czele. Skoro rycerze... Nie wyświetliło się całe, tak? Dobrze. Skoro rycerze Jedi to bezpieka, to kim jest Skywalker Senior? Kim jest późniejszy Lord Vader? Oczywiście to buntownik, jedyna szlachetna jednostka, taki pułkownik kukliński w Gwiezdnych Wojnach. Grzegorz Braun analizuje Star Wars. Ja się kręcę, ale ma facet odklejone. Co tutaj się dzieje normalnie? W ten sposób, dziękuję Wiktor za ten cytat, w ten sposób to nie mogłem się spodziewać, że on aż tak bardzo się odklei, aż tak bardzo pójdzie. No po prostu coś dziwnego. Nie no, facet jest naprawdę, no skoro mówimy powiedzmy, tutaj tak jest nieduży jegomość, można powiedzmy to odnieść do polityki. Wiadomo, że ktoś tam sobie przypiął swoją miarą, także po prostu grubo, no ale zdarza się. Skoro pizza to ananas na pizzy, czy to niedopuszczalne? To niedopuszczalne przynajmniej jak dla mnie. Oglądałeś, Marcin, od Dragon Balla serię Super? Wiesz co, oglądałem jakiegoś Dragon Balla wiele lat temu oczywiście, jak każdy za gówniarza, a czy to była seria Super? Nie mam pojęcia, wiesz? Ciężko mi jest powiedzieć. Teraz no tych nowych rzeczy nie śledzę. A z tematów filmowych. Disney dalej podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie Johnny'ego Deppa i nowa część Piratów będzie bez niego, coś wiadomo? Tak, w ogóle będzie to requel. To ma być totalnie requel, czyli kontynuujemy, ale zaczynamy od nowa. Coś takiego jak zrobili przy okazji Halloween czy przy okazji Krzyku. Więc w tym momencie wiadomo, czemu tak wysoko? Więc w tym momencie wiadomo, że z Johnny Deppem to będzie tak, że jego nie będzie. Jemu podziękowali, mimo że oczywiście on okazał się zwycięzcą nie tylko moralnym, ale i sądowym, bo sąd powiedział, jak najbardziej masz rację i to ty wygrywasz, także jest w porządku. Widzę, że wszędzie oglądacie, cieszy mnie to, bo są osoby na Instagramie, na Twitchu, na Facebooku. Super, bardzo, bardzo świetnie. Więc szkoda, no ale zobaczymy. Może coś się urodzi. On nie potrzebuje w tym momencie, wydaje mi się, może potrzebowałby dla takiej zasadności, że powiedzmy to by go oczyściło totalnie, że w porządku, zapomnieliśmy, tak jak zrobili z reżyserem na przykład Strażników Galaktyki, wiesz, że w porządku zapominamy, bo w tym momencie według mnie powinno się to skupić wszystko na Amber, bo ona dała ciała. Witam wszystkich, dziękuję bardzo, cześć Strupson, witam Cię bardzo serdecznie, a w ogóle tylko Wam powiem, że rolka, bo to się nazywa, na Facebooku się nazywają rolki, rolka z informacją odnośnie najgorszej i najlepszej aktorki z minionego roku, to co Wy żeście wybrali, ma już w tym momencie ponad 1 000 000 wyświetleń. Także naprawdę rewelacyjnie, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Bardzo lubię Skarsgarda, znakomicie gra twarzą i jest jej mimiką. Klauna to zagrał rewelacyjnie w innych rolach, też jest świetny, ze względu na niego obejrzę Kruka, choć boję się, że może być różnie. Kruk jest rzeczywiście, nie jestem przekonany co do tej charakteryzacji, bo jak dla mnie to wygląda właśnie jak Popek, wiesz, to takie, ja wiem, że to jest teraz modne, bo nawet Agnieszka Chylińska sobie zrobiła takiego rodzaju, nie wiem, czy to jest charakteryzacja, czy to jest tatuaż, no ale nie jestem wielkim fanem. Ja cały czas czekam na recenzję trylogii Roba Zombiego, ostatnio zgłosiłem do kultowych horrorów, ponownie może tym razem się uda. Tak, widziałem właśnie, tutaj zresztą pokazywałem. Słuchajcie, to zależy tylko od Was. Ja Wam mówię za każdym razem, jeżeli nawet macie znajomych, którzy nie interesują się tym, niech wejdą na kanał. Oni nie muszą subskrybować, oni nie muszą wspierać, tylko wyślijcie im link. Słuchaj stary, pójdź tam, na przykład napisz komentarz pod moją propozycją, daj łapkę, żeby było widać i nie ma problemu, wtedy będzie, wiesz, głosowanie. Tak samo później, jak już będzie głosowanie, wejdź, zagłosuj i dziękuję bardzo, to wszystko. Z tym nie ma najmniejszego problemu.
jaki był dla ciebie najzabawniejszy odcinek, co tam w Hormudzie? Dla mnie osobiście to były roasty. Wiesz co, ja roast sobie czasami lubię obejrzeć, bo tam jest dobry, zwłaszcza ten moment, kiedy Lincoln dosyć fajnie to poprowadził. Ostatnio też oglądałem po raz wtóry odcinek charytatywny, ale ten quizowy, ten z zeszłego roku, gdzie tam właśnie pytałem ludzi, bardzo fajnie jest. Ja w ogóle lubię oglądać odcinki z gośćmi, bo bardzo często ja się łapię na tym, że rozmawiam na przykład z gościem i skupiam się tutaj na gościu, tak, tutaj mam czat, próbuję ogarnąć, dodatkowo tutaj muszę coś pokazać, dodatkowo opatrz, kurczę, tutaj ktoś napisał bluzga albo coś tam, to trzeba go, bo nie zawsze są administratorzy, trzeba go powiedzmy i w tym momencie ja się łapię czasami na tym, że ja oglądam ten odcinek po raz drugi i mówię, kurde, a ja nie przypomniałem sobie, żebyśmy na ten temat rozmawiali, a ja mówię elegancko, normalnie, rozmowa jest płynna, jest to koherentne wszystko i w porządku i czasami tak miałem z jednym właśnie z widzów, mówię, kurczę, przecież popatrzcie, potem dopiero dzień później oglądałem, mówię, ty, przecież ty wspomniałeś o Jowicie Budnik, no, rzeczywiście, a nie kojarzyłem, także lubię sobie czasami obejrzeć. Grabarz ma mój głos, widzisz? Także czekam już na Welcome to Derry. Tak, ja lubię klauna, zobaczymy jak to będzie poprowadzone. Nawet ostatnio mówiłem Mai, że Derry ma powiązanie ze Stranger Things, bo tam jest jeden odcinek, bodajże to jest, przynajmniej według tego co wynalazłem, 5. odcinek 2. sezonu, że tam jest tablica Welcome to Derry. No a wiadomo, że dzieciaki z Stranger Things pojawiały się, a dodatkowo Jim Hopper, postać Jima Hoppera, który występuje w Stranger Things, pojawia się w Predatorze właśnie. To tam jak grupa Arnolda, czyli Dutcha Schaeffera znajduje ciało Hoppera, to jest według twórców, to jest dokładnie ten sam Hopper, który pojawia się w Stranger Things, czyli jak najbardziej, czyli już nie tylko, wiecie, to uniwersum, że Predator, Terminator i tak dalej, ale też i a także Stranger Things, czyli jak najbardziej czekam. Zawsze jak jest Q&A, to wiadomo, że będzie dłuższy live niż standardowe 1,5 godziny. To jest też fajne w tych odcinkach, że rzadko, ale i tak są troszkę inne. No wiesz, no tak to rzeczywiście jest, dlatego co jakiś czas wymyślam dodatkowe, powiedzmy, jakieś tam działy, tak? No nie tak dawno pojawił się dział shortów, pojawił się też Złowione w sieci, gdzie pojawiają się różnego rodzaju musicale. Pracuję nad kolejnym, żeby również się pojawił. Mamy PESEL-u nie oszukasz, mamy Amazona, no i cały raz sobie rzucam, coś dodaję, coś usuwam. No w tym momencie też wiesz, no na przykład jak jest codziennik filmowy, który będzie się ukazywał do końca maja, potem obejrzę go i sprawdzę, rzeczywiście opłaca się, jest sens, ludzie klikają, ludzie oglądają lub nie. No trzeba tak robić, ale też ci powiem, Wiktor, bo na przykład no dzisiaj spotykamy się dlatego, że świętujemy, tak? No 8 tysięcy subów, 11 tysięcy obserwujących na Facebooku, 4,5 miliona wyświetleń na YouTubie, ale tak naprawdę motyw jest taki, że YouTube, w zależności od tego, jak do niego podchodzisz, tak? Jeżeli chcesz zrobić, powiedzmy, karierę, to powinieneś dać ludziom to, co chcą oglądać, tak? Czyli w tym momencie wchodzisz w statystyki i patrzysz, o proszę bardzo, to się ogląda najlepiej i to powinno być. Gdyby zależało to, znaczy to zależy tylko i wyłącznie ode mnie, ale gdybym miał robić tak, jak właśnie YouTube mówi, to odcinki na żywo powinny być już dawno anulowane, bo tak naprawdę to nie jest, że powiedzmy rośnie, coraz więcej osób je ogląda, że one cokolwiek wnoszą, bo nie, ale po prostu ja lubię się z wami spotykać, lubię z wami gadać, nasze fajne rozmowy i gdybym tak naprawdę chciał podejść do tego w 100%, no, ostatnio troszeczkę bardziej skierowałem się w tę stronę, żeby dać ludziom, którzy oglądają materiały na kanale, to co chcą, stąd właśnie taki skok w numerach. No w tym momencie nawet patrzyłem, my dzisiaj świętujemy, dobrze wiecie, świętujemy dzisiaj 8 tysięcy subów. W tym momencie wszedłem na kanał, jest 8902. Czyli jak łatwo się można domyśleć, jeżeli wszystko będzie szło tak, jak idzie do tej pory, to już pod koniec przyszłego tygodnia będzie 9 tysięcy subów. Bo rzeczywiście stwierdziłem, ok, w tym aspekcie się muszę zgodzić, ludzie chcą to oglądać, ludzie to oglądają i tak dalej. No ale tak to rzeczywiście jest. Czy piosenka z Predatora jest na Spotify, bo bym sobie dodał do playlisty? Chyba jest, wiesz? Wiktor, przypomnij mi się na Messengerze, ja muszę sprawdzić, ale mi się wydaje, że powinna być, bo chyba kiedyś wrzucałem. Eric Roberts, zgadza się, Eric Roberts jest klasa, mówię, w tym momencie na IMDb jest pokazane, że ma w produkcji 86 filmów. W produkcji. Czyli chodzi o to, że jest postprodukcja, dopiero nagrywa, dopiero będzie, jest zapowiedziane 86 filmów. Po prostu masakra, jak ten facet rzeczywiście leci. A Previews 727, coś tutaj się musi nie zgadzać, bo nie wydaje mi się, żeby Eric Roberts wystąpił w 700, chociaż z drugiej strony
Za 2024 rok on ma chyba z 30 produkcji, więc wcale mi się nie zdziwił. Słuchajcie, jeżeli przez przypadek Krzysztofa zablokowałem, to on się nie będzie mi się wyświetlał, ja to sprawdzę jutro. Wiadomo, że algorytm YouTube musi to przetworzyć i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to było Krosno? Krosno było wtedy, kiedy graliśmy z Ameryką, z Koreą, mistrzostwa świata w Korei. Wtedy było Krosno. Ćwierćwiecze prawie tak. Cześć Krzysztof, bardzo serdecznie witam. Wiktor Pulchny, jak chcesz, to by na kanale Brauna jest całe 28-minutowe omówienie Star Wars, jest to sklejka wszystkich jego omówień, polecam. O kurde, stary. chyba mam ochotę, ale nie wiem, nie bardzo, ale może. Co jest cięższe, kilogram puchu czy kilogram metalu? No przecież oczywiście. Zadanie z podstawówki, że to jest takie same, bo to wiadomo, że kilogram to jest kilogram. Inna sprawa, gdybyś pytał, czy jest cięższe kilogram, czy litr, bo tu już jest inaczej. Marcino, jakie konsole do gier w młodości posiadałeś? Atari czy C64? Ani to, wiesz, akurat nie miałem żadnej z tych konsol. Ja miałem, i to tutaj już Ci mówię, 1985 rok. Sega Master System. Ponieważ mój padron mieszkał wtedy w US of A, miałem Sega Master System i akurat właśnie na tej konsoli sobie pykałem. Co prawda miałem niewiele gier, bo tam mieliśmy, pamiętam, że był Thunderblade, czyli helikopter, był Hang On, czyli motorki, Safari Hunt, czyli strzelanie pistoletu do takich zwierzątek i chyba później było jeszcze Rambo First Blood, jakiś tak i tak dalej. I to rzeczywiście, żeśmy śmigali. Później, jak już troszeczkę byłem starszy, miałem swoje pieniądzury i pojawił się w Polsce Allegro, to kupiłem sobie chyba, teraz nie pamiętam którą konsolę, ale chyba kupiłem sobie albo Mega Drive, albo Genesis, wiesz, jakoś tak. I później jak już byłem w Irlandii, kupiłem sobie Sega Saturn. Sega Saturn to była pierwsza w ogóle konsola na płyty CD albo DVD, chyba na CD. Ten joystick, który miał Sega Saturn, na niej wzorowane są wszystkie joysticki do dzisiaj. To jest potwierdzone zarówno przez Xboxa, jak i PlayStation, że właśnie to jest na bazie tego Joya. Więc, a potem tak naprawdę to już dokupowałem i miałem wszystkie konsole segowe. Komputer kupiłem, za pieniądze od Padrone w 2000, więc dopiero miałem 21 lat, jak się pojawił komputer, ale Sega Master System to było coś pięknego. Czy jakby Patryk Wega zaproponował współpracę przy jakimś filmie, to by się zgodził? Pewnie, że tak. Zobaczyłbym, co jest grane. Wiesz, no, być na planie filmowym to jest coś niesamowitego. Ja byłem kilka razy na planie filmowym, ale nigdy na planie filmowym nomen omen filmu zawodowego, tak? No i zawsze to były jakieś tam produkcje offowe, mniejsze lub większe, gdzie powiedzmy przy produkcji pracowało od 50 do 200 osób, ale to nigdy nie było na takiej zasadzie, że wiesz, że wchodzisz, jesteś na liście, masz jakiś tam identyfikator, tutaj wszyscy się ogarniają, masz osobną panię od charakteryzacji, to tamto, siamto i owamto. Także ja bym bardzo chętnie zobaczył. Pieczesz coś w przerwach na oglądanie filmów? Pieczesz. Pytanie to jest zasadne bardzo, ponieważ Sebastian, pamiętam, że z Kanady, jest to kolega ze szkoły, z liceum, a ja uczęszczałem do liceum o profilu cukiernika, właściwie ciastkarz. Powiem Ci tak, Sebastianie, nie, bo akurat tak jak nam, będziesz pamiętał, pani Scheuer, tak jak nam pani Scheuer uprzykrzyła życie, nie lubię piec. Inaczej, piekę, jeżeli muszę i zdarza się to czasami, bo dziewczyny mnie co jakiś czas namawiają, tato, zrób. I uwielbiają moje makaroniki, nie wiedzieć czemu, bo nie lubię ich robić, bo to jest cholerstwo, się robi dosyć opornie. Albo na przykład przepis z liceum również, to akurat chyba bodajże od pani załogi, babka zebra. Też mi bardzo dobrze wychodzi, przepis sprzed 30 lat, więc rzeczywiście, albo krótko mówiąc, ja to bardzo lubię sobie robić czasami piernika. Piernika lubię zrobić, kasztelana, więc to jest coś takiego. Ale ogólnie to jest na zasadzie, wiesz, że piecz normalnie, bo Cię nie lubię, po prostu nie lubię. Scheuerka mi bardzo uprzykrzyła życie i znienawidziłem przez nią zawód cukiernika. Pozdrawiam wszystkich biesiadników, tych małych i tych dużych. W ogóle ostatnio, bodajże ze 2 czy 3 tygodnie temu dzieciaki Sebastiana nagrały pozdrowienia i wysłały na grupę na Facebooku, także było to bardzo, bardzo miłe. Najdłuższy scenariusz, jaki w życiu napisałeś, to ile miał stron? Chyba koło 90, wiesz?
czyli 90 minut filmu, bo w założeniu jest tak, że kiedy masz scenariusz, to jedna strona scenariusza to jest 1 minuta filmowa. No wiadomo, że oczywiście to się czasami zmienia, bo może mieć na przykład napisane na stronie, że powiedzmy tam ściemnienie albo powiedzmy panorama i to na przykład trwa 10 sekund, tak? Ale ogólnie jest tak przyjęte, że jedna strona scenariusza to jest 1 minuta filmu. Czemu nie lubisz pić? Też mam technikum gastronomiczne cukiernik, ale czemu nie lubisz? No właśnie dlatego, że ona była, wiesz, wredna, ona nas dosyć tępiła. Pamiętam, że można było dostać, trzeba było przyjść ładnie ubranym. Oczywiście dobrze wiesz, że musi mieć fartuch, musi mieć czepek, musimy tam mieć wszystkie 2 ściereczki, to, tamto, siamto, owamto. I ona to sprawdzała za każdym razem. Jak na przykład zdarzyło ci się, że miałeś na przykład pomięte, nie miałeś wykrochmalone i wyprasowane, to na przykład była za to bania. Czyli tam chyba 1 mieliśmy już wtedy. Była na przykład za to 1, co nie? Albo jakieś takie pierdoły i ona się wszystkiego czepiała. Była bardzo czepialska i wiesz, nie było na takiej zasadzie, że pieczesz, tylko musiałeś na przykład znać jakieś gówniane przepisy i tak dalej, co ci się w życiu nie przydało. I to oczywiście nie mówię na zasadzie przepisy, że 2 kilo mąki, 5 jajek, woda i tak dalej, tylko na zasadzie, wiesz, wzory chemiczne. Mówię, co to w ogóle jest, o co chodzi? A poza tym no, była bardzo niemiła, była bardzo opryskliwą osobą. Dość powiedzieć, że jakoś tak się stało, że w pewnym momencie wylądowała w zakładzie zamkniętym. I nagle Patryk do ciebie z pytaniem, widzę, że robisz jakieś materiały o filmach na YouTube, zrecenzowałeś jakieś moje filmy? Ja mówię, Patryk, stary, wbijaj, normalnie wjeżdżaj, oglądaj swój film, recenzję swojego filmu, tego wiesz, Niewidzialnej Wojny, a dodatkowo jak już to zobaczysz, to jeszcze jest taki świetny 1,5-godzinny materiał z Michem Szczepańskim, gdzie omawialiśmy twoją twórczość, na pewno ci się spodoba. Jeżeli to obejrzysz i nie powiesz, skruch, jesteś debilem, wynosi nie chcę mieć z sobą nic wspólnego, to wtedy przyjdź do mnie, będziemy robić filmy. Dobre pytanie, Skorpion, naprawdę dobre jest. Ja kiedyś napisałem 2 czy 3 scenariusze do szuflady, teraz zardzewiało, ale jakbym się uparł, pewnie bym coś na bas grał, bo fantazja i pomysły cały czas są. No wiesz, to jest tak, że pomysłu mam dużo, ja mam taki nawet zeszyt, gdzie tam są, czasami jest tylko i wyłącznie zarys, na zasadzie, wiesz, że jest opisane, facet idzie drogą i spotyka, a to Keper, znowu reklama. Facet idzie drogą i na przykład spotyka tego i dzieje się to czy to, prawda? A czasami masz tak, że na przykład na kilka stron jest rozpisany jakaś tam już pomysł. Że tak powiem, synopisów, czyli tak zwanych opisów, zarysów mam kilka, bo mam właśnie ten, który bym chciał zrobić, który po raz pierwszy napisałem, jak chodziłem do AKF-u Szwęk w Tarnowie przy Pałacu Młodzieży, amatorski klub filmowy, dla tych, którzy nie wiedzą. I on się zmieniał oczywiście przez te wiele lat, ewoluował. Mam nadzieję, że to będzie mój debiut pełnometrażowy, ale mam też film, może tyle sci-fi, co film z motywem, tu jest Pate McFly, o proszę bardzo, jest film z motywem, że tak powiem, podróży w czasie i zmiany przeszłości, a żeby zmieniła się przyszłość. Czyli nie ta powiedzmy zasadność, którą mamy tak naprawdę, która powinna być, czyli jak zmienisz przeszłość, to nie zmieniasz przyszłości, bo to jest linearne, tylko ta sama zasadność, która jest w powrocie do przyszłości. Mam kilka rzeczy, nawet pamiętam, że chyba Lincoln i Madame Perfumella czytali ten zarys tejże fabuły. Czekaj, bo mi się znowu coś kliknęło i tutaj byłby... dobra. Robiłeś kiedyś maraton? Jeśli tak, to ile trwał najdłuższy? Tak, robiłem. Pamiętam, że z kumplem, z Kacprem, i to mówiłem wam ostatnio, robiliśmy sobie maraton i teraz nie pamiętam, czy przed 7, czy przed 8 Piłą. Film w serii Piła. No to więc siedliśmy wieczorem ja, Kacper i jego dziewucha i żeśmy oglądali przez całą noc. To było na takiej zasadzie, oglądaliśmy, chyba siedzieliśmy o 8 chyba wieczór po prostu i żeśmy siedzieli aż do rana i wiesz, ja miałem akurat swój kapownik i sobie notowałem, mówię to i potem tylko jak wychodziły kolejne produkcje, to tylko odhaczam, proszę bardzo, bo tam na przykład były takie rzeczy typu ten facet, który ich zamyka, w tym kuleje, a przecież dr Gordon sobie obciął nogę. Czy ten facet to jest dr Gordon? Oczywiście tam 3 części później, czy coś się okazało, tak, to jest to, ale rzeczywiście tak jak najbardziej, więc to byłby taki maraton, który robiłem, to byłyby w serii Piła, czyli czyli to były jakieś 6-7 filmów. Chociaż byłem też na maratonach w kinie, aczkolwiek to nie były takie wielkie maratony, bo to były zaledwie powiedzmy 3 produkcje obejrzane. Pięknie, czy liceum na coś się przydało? Tak, liceum na coś się jak najbardziej przydało.
Szojerka, tak mówiliśmy, to jest pani Szojer, nie pamiętam teraz imienia, mniejsza większość, ona mnie uczyła, w pierwszej klasie ona nas uczyła chyba technologii, a w klasie 2, 3 i 4 mieliśmy z nią zajęcia praktyczne. Mogłem coś pomieszać jak najbardziej, także bardzo przepraszam. Marcin, oglądałeś dokument pod tytułem Back in Time o Back to the Future? Tak, widziałem, nawet z tego co pamiętam na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra, który ma mniej subów niż ten, bo to też się często pytaliście, jest zrobiony materiał. Obejrzałem kilka nawet, pamiętam, że nie tylko Powrót do przyszłości, ale też oglądałem materiał o Koszmarze z ulicy Wiązów, to dosyć długi, i teraz mam też do obejrzenia, obejrzałem też Robodoc, to jest dokument chyba 4-godzinny o tym, jak powstawał pierwszy Robocop, czyli ten Paula Verhoevena z Peterem Wellerem, i teraz mam do obejrzenia też dokument odnośnie serialu Millennium, jednego z moich ulubionych seriali. Zrobili go chłopaki i też chyba 1,5 godziny czy 2, także jakoś tak. Ja piszę obecnie scenariusz o mordercy seryjnym, mam na liczniku 135 stron i jeszcze trochę brakuje, w wolnym czasie sobie tak go piszę od pół roku. No to 135 stron, no to już jest grubo, czyli domyślam się, że tak około 3 godzin się zajmie to. Wyścig do Martina Scorsese. O jeszcze lepiej, a gdyby współpracę zaproponowała Ci Blanka Lipińska. Ja Blanki Lipińskiej, czekajcie, czy to jest ta reżyserka, czy to ta pisarka, bo ja nigdy nie pamiętam. Bo wiem, że to ona jest, coś ma wspólnego z tymi filmami 365 dni, czy coś. Tak, to jest pisarka. Nie, ja widziałem z nią rozmowę raz, teraz sobie nie przypomnieć, czy to było na kanale Zero, czy na kanale sportowym, bo Mati Borek z nią gadał i jakaż ona jest pusta, jakaż ona jest, nie chcę powiedzieć nieinteligentna, bo to nie o to chodzi, ale ona jest strasznie, to nie są moje klimaty, to jest osoba, która mnie w ogóle nie interesuje, raczej bym się z nią nie dogadał. Nie, już zdecydowanie wybieram Patryka Wegę. Pamiętam, jak wyświetlały mi się u Galerii Horror odcinki z Marcinem, a ja ich nie oglądałem, bo co to za Marcin? A potem na jakimś live Marcin zacząłem subskrybować, nadrabiać. Tak, z Galerią Horroru robiliśmy, to się nazywało podcast Fearcast. Tam tego jest chyba z 10 odcinków i to rzeczywiście były różne tematy, począwszy od serbskiego, bo to dzięki temu trafiłem na ten film, bo Rafał mnie poprosił, żeby go obejrzeć. Niestety obejrzałem również Rekinsteina i co jeszcze oglądałem? Ptakodemia, Birdemic, to było dopiero ja pamiętam, że obejrzeliśmy ten film i Rafał mówi, słuchaj, robimy dzisiaj i wiem, że to jest film beznadziejny, on jest do dupy, on jest niepotrzebny, ale zrobimy w ten sposób, że zrobimy tak zwany spoiler talk, będziemy omawiać klatka niemalże po klatce, ale idziemy na powagę. Zero śmiechów i w ogóle tylko same plusy, jak ten film jest dobry, jak on jest super, popatrzcie, że to niby są gify, ale jak to jest w przyszłość biega w ogóle, tutaj patrzcie, widzisz to auto to jest Toyota Prius, a Prius to jest pierwsze auto hybrydowe, czyli on jest proekologiczny, bo tutaj jest na stacji benzynowej, a tam benzyna i takie rzeczy, mówię, ja cię kręcę, chyba żeśmy ze 2 albo 3 razy przerywali, bo było po prostu i brecha, ale to było rzeczywiście, no zgadza się, było grube. I teraz Marcin jest moim youtuberem. O, dziękuję bardzo. No i właśnie dla takich momentów, ja wiem, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, lubię się tutaj z wami spotykać, lubię się sobie z wami gadać, bo rzeczywiście, i to nie chodzi o to, że Kasia napisała, o, mój ulubiony youtuber. No nie, no, ale chodzi o to, że ta rozmowa jest konstruktywna, tak? Nie ma czegoś takiego. Teraz na przykład mówiłem wam, czemu tak wyświetlenia i wszystko skoczyło, bo zrobiłem kilka materiałów na temat Popka, na temat Edyty Górniak, zrobiłem o Eurowizji kilka, no wiadomo, bo Luna, zrobiłem kilka na temat Królowej Życia, tak, Dagmary jakiejś tam Kaźmierskiej, no i rzeczywiście nagle, i słuchajcie, to co ludzie piszą, to jest po prostu masakra, nie? Także po prostu jest grubo, ale lubię i nie ma wulgaryzmów, jest w porządku, no jeszcze są wulgaryzmy, ktoś jest zablokowany, albo jak Krzysztof Kubiak przez przypadek, więc rzeczywiście, no tak to się zdarza, że rzeczywiście bardzo mi się to podoba. Okej. No i proszę bardzo, pozdrawiam Oliwię Myśla. Oliwka, dziękuję bardzo, jesteś super, żółwik, piąteczka, również pozdrawiam ciebie. Czy kiedyś nagrasz kolejny komentarz do jakiegoś filmu na twój drugi kanał? Wiesz co, z tym jest problem, ponieważ to się w ogóle nie ogląda, wiesz? Aż nawet ci pokażę.
tylko muszę przejść na drugi kanał. Tak, bo tam za każdym razem był taki motyw, że jak pojawiał się nowy film, który oglądałem w domu, to pojawiały się komentarze, mój komentarz do tego filmu, już wam nawet pokażę, w tym momencie udostępnię. Dobrze wiecie, że ja nie mam problemu z takimi rzeczami, żeby wam pokazywać, więc mówię, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. I patrzcie, to są ostatnie trudne błędy, czyli martwica mózgu, dead silence, czyli martwa cisza i koszmary. I jak popatrzycie, to jest tak oglądane, patrz, 73 osoby, 76, 60, 80, żadna nie przekroczyła, o tutaj jest, Terrifier, przekroczył 100 i tutaj Terrifier też, ale jak na przykład wejdziemy, macie, o proszę bardzo, Slaughterhouse, 213 wyświetleń. No teoretycznie spośród tych trzech nie najgorzej, więc wchodzę w obejrzenia, wyświetlenia, proszę bardzo i patrzcie, zamknij się. Jaka jest retencja? Na dzień dobry spada. Średni procent obejrzenia 1, czyli 57 sekund. Czyli ktoś wchodzi na materiał, myśli, o proszę bardzo, patrz, będzie film za darmola, a nie, to rzeczywiście nie to wychodzę. I w tym momencie tak naprawdę one nie robią nic, patrzcie, no zarobił 24 centy, wow, złotówkę zarobił. Rewelacja. Więc motyw jest taki, a tutaj na ten materiał też trzeba się przygotować, bo to wiadomo, masz, no widzicie, godzinę, półtorej, 2 godziny, trzeba siedzieć, trzeba nagrywać, tutaj nawet Terrifier 2 jest 2 godziny 17, trzeba jakieś ciekawostki wymyślać i w tym momencie problem jest taki, że to jest no, martwy cykl, tego nikt nie ogląda. W tym momencie na razie te rzeczy, które były zrobione tam są. Co prawda miałem nagrywać Pana Samochodzika, bo stwierdziłem, że zaczęliśmy go oglądać w zeszłym roku z moimi miśkami, jak byliśmy na wakacjach i one w połowie przerwaliśmy, bo dzieciak powiedział, że one nie chcą tego oglądać, bo jest głupie. Ja zgadzam się z nimi, ale stwierdziłem, że nagram komentarz, dodatkowo nagram do tego bluzganą recenzję i będzie w porządku, ale na razie no po prostu nie ma potrzeby, wiesz, ja rozumiem, że oczywiście taki typ produkcji jest jak najbardziej popularny na YouTubie zagraniczny, powiedzmy w Ameryce, Wielkiej Brytanii, tak zwany watch along i to nie ma znaczenia, czy oglądamy mecz z komentarzem moim, czy oglądamy film z komentarzem moim, ale w Polsce to się nie przyjęło w żaden sposób. Jeżeli się przyjmie, super, będę pierwszy, ponieważ jest kilkadziesiąt na pewno materiałów z tegoż typu, bo tak naprawdę popatrzy, to jeszcze straszny film, tutaj widzę Znachor jest, no Znachor się kliknął bardzo ładnie, bo Znachor się kliknął 3000 wyświetleń, średni czas oglądania minuta 27, czyli też się ludzie spodziewali, że nie na Netflix, tylko można sobie spokojnie obejrzeć, no ale tak nawet ta Niewidzialna Wojna Patrycjusza Wegety ma 150 wyświetleń, więc także, że powiem, słabo, więc na razie nie będzie nic, wiesz, skoro jesteśmy przy Brownie i tak dalej, Kononowicz, nie będzie niczego, na razie przynajmniej. O kurka, teraz widzę te sterty dywidzacową. Wcześniej nie widziałem tego, mimo że wspominałaś o tym. Chodzi ci o to, domyślam się. Tak, to są filmy dla dzieci. Akurat usunąłem je, żeby, że tak powiem, troszeczkę przegrupować to wszystko, co tutaj widzicie. Jakiś czas temu tutaj była taka wielka, pusta dziura, teraz w tym momencie, tak tylko pokażę, nie z tej strony, tutaj gdzie nie widzicie, jest maska Jasona. Tutaj wyżej są właśnie kino historyczne i fantazy, niżej mamy filmy musicale muzyczne. Tutaj od tej półki tak w dół, 3 półki to są horrory, potem niżej są 3 półki dramatów. Także akurat troszkę to przekombinowałem. Muszę dlatego zbudować kolejną półkę, bo tu już nie ma tego, że tak powiem, gdzie pomieścić. Ja też poznałem Marcina przez Galerię Horror, bo wcześniej go nie znałem. No i bardzo dobrze. I właśnie o to chodzi, że tak jest to zrobione wszystko, że na tym polegają tak zwane kolaboracje, także się z innymi twórcami wymieniasz. Ty idziesz do nich, oni idą do ciebie, chociaż nie zawsze to działa, bo jednym zaproponujesz i powiedzą, że mogą przyjść do ciebie, ale ty do nich nie, na przykład chociażby, ale to nie o to chodzi. Jakiś film dla rodziców na wieczór, akcja. Słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Sebastian chce jakiś film dobry zobaczyć. Zakładam Balanga, taką miał ksywę, Balanga, że masz jakiegoś Netflixa czy Disneya, słuchajcie, dajcie jakiś dobry temat, jakiś dobry film, ja od siebie mogę śmiało polecić, bo domyślam się, że chcesz, a jeżeli nie, to ci polecam film z cyklu Zabili go i uciekł, Pszczelarz, The Beekeeper z Jasonem Stathamem, tam Stathamem, jak to woli, fajnie zrobione kino, naprawdę dobry akcyjniak może być. Wpisujcie jakieś fajne tytuły dla Sebastiana, ja polecam Pszczelarza, już jest w tym momencie na platformach streamingowych.
A mi Marcin jakieś 3 lata temu zaproponował YouTube może 3 lata z hakiem, a wspieram chyba z 2 lata, także zachęcam do wspierania. A dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, zgadza się. Lancel to jest jeden z pierwszych wspierających. Adaś, czyli Postalowy Świr, był pierwszym, ostatnio dołączyła chyba Kasia, jeżeli mnie pamięć nie myli, także kilka osób już jest. Wiecie, no byłoby fajną rzeczywiście sprawą, gdyby się nagle okazało pewnego dnia, że proszę bardzo, w tym momencie już kanał nie trzeba dopłacać, bo no wiadomo, że na przykład ta aplikacja Restream, której używam, to jest wszystko płatne. To jest wszystko płatne, trzeba płacić. Wiadomo, że za montaż również trzeba płacić i kilka innych rzeczy typu VPN. Zgadza się, Kasia dołączyła 18 dni temu, bardzo mnie to cieszy. Tutaj widzę, że Kasia dołączyła do progu Kevin Smith. No dobrze wiecie, że ja lubię filmy, więc akurat jest taki próg jak Kevin Smith, jak bracia Marx, jest chyba jeszcze Predator i kilka innych. Birdemic był genialny, Ice Purple Crying Face. Tak, Birdemic już nakręcili, albo będą kręcić 3. część. Wydaje mi się, że już nakręcili, także jakoś tak. Cześć Misio, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek z cyklu Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi. Wy pytacie, ja odpowiadam. Mi Marcina YouTube zaproponował, jak grał w Aliens vs Predator, od tamtej pory regularnie oglądam. Tak, graliśmy w gry na starym kanale. Tam był Alien, pamiętam, graliśmy w ten, przepraszam Pate, ale graliśmy w tę nieszczęsną grę Powrót do przyszłości, która była beznadziejna. Graliśmy w Rezydenta i kilka jeszcze innych. Marcino, wrzuć Dzieci Kukurydzy. Ludzie, głosujcie na Dzieci Kukurydzy, żeby Marcino w końcu omówił serię. Proszę bardzo, wrzucałem wcześniej link, chyba nawet w tym momencie mogę go wrzucić jeszcze raz. Tak mi się wydaje. To jest link do działu społeczność. W tym momencie zbieram propozycje. Także wrzucajcie propozycje tam i od środy będzie głosowane. 5 najpopularniejszych propozycji będzie omawianych. Nie wiem, jakie to dla Ciebie będzie pocieszenie, ale ja Twoje komentarze na kiblu często oglądałem albo słuchałem w autobusie. Pocieszne to jest jak najbardziej. No to widzisz, no tak to rzeczywiście jest. Ja też na przykład ja ogólnie chyba bardziej lubię długie formaty, właśnie takie typu podcast, bo nieraz, na przykład wczoraj, słoneczko, ładna pogoda, więc stwierdziłem, ok, idę na ogródek, skosiłem, zacząłem malować szopę i włączyłem, bo ja, no wiadomo, jak masz ręce uwalone od farby, to nie chcesz sięgać po telefon, a w tym momencie dziękuję bardzo, włączyłem, co to ja słuchałem wczoraj? Aha, odświeżyłem sobie, bo nie dałem rady obejrzeć w piątek, Ormando miał popa, więc sobie odsłuchałem Ormando i sobie jeszcze sobie odsłuchałem rozmowa chyba Matiego Borka z trenerem Strejlałem. Rewelacyjnie, także jak najbardziej można sobie było śmiać. Dzięki kolego, nie ma sprawy. Proszę bardzo, Lancel poleca nowego Wykidajły, wyszło spoko. Zgadza się, zapomnij o oryginale, ale nowy jest niezła mordobicie, może być jak najbardziej. Nie będzie takim klasykiem jak ten z Patrykiem, ale fajnie jest. Ulubiony horror Marcina to Teksańska Masakra Piomęczną 4, Szczęki 4, Droga bez powrotu. Okej, dobra, gdzie się daje tutaj bana? Czekaj, muszę tylko zobaczyć. Zgadza się po prostu, Teksańska Masakra 4. Jak w ogóle tam mogła wystąpić Renée Zellweger i Matthew McConaughey? Bardzo prosto. Często właśnie gwiazdy zaczynają w horrorach, dobrze wiecie, jest taki materiał na kanale, gdzie omawiam właśnie, że między innymi Jennifer Aniston rozpoczynała swoją przygodę w pierwszym Leprykonie, w 8. Hellraiserze, mam nadzieję, że nie pomyliłem, wystąpił przecież Henry Cavill, późniejszy Superman, Charlize Theron występowała w horrorze na początku swojej kariery, Tom Hanks, no, Szczęki 4 to oczywiście Michael Caine, no nie początek jego kariery, ale wiadomo jak to wyglądało. Droga bez powrotu to już nie pamiętam nawet. No nakręcili, czyli już trzecia część tego Birdemika już jest, więc po prostu szkoda gadać. Marcino, no nie takie słowa o moim ukochanym Back to the Future, daję unfollow na YouTube i na Twitchu, cofam obserwację, żart. Gra nie musi się podobać, bo film jest kultowy. Gra jest, uwierz mi, jeżeli nie grałeś, sprawdź sobie na starym kanale, jest koszmarnie się w nią gra, to jest po prostu gra nudna. Jest oczywiście, ona cały czas idzie, podąża za fabułą filmu, całej trylogii, że tak powiem, bo tam graliśmy chyba ze 4 czy tam 5 odcinków, wyszło takich 3-4 godzinnych, no ale po prostu jest żal, naprawdę no, film jest kultowy, no to nie będziemy mówili. Dlatego to lubię Q&A, bo na początku zawsze są proste pytania, a potem sobie gadamy na czacie z Marcinem. Lubię to strasznie, co Q&A to jest mega. No widzisz, to w tym momencie jest chyba 9 raz się spotykamy i to jest ogólnie, co nie? Teoretycznie to wam pokażę w tym momencie. Teoretycznie kolejny odcinek Q&A powinien być już w przyszłym tygodniu.
bo w tym momencie jest, panie i panowie, 8906. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak to idzie, no to dołącza do nas między innymi poprzez właśnie shorty około od 50 do 115 osób dziennie. I to mówię w przeciągu ostatnich 28 dni. Więc widzicie, w ciągu ostatnich 28 dni dołączyło do nas 1142 osoby. I to jest zabawne, że ja wiem, że YouTube ci powie, suby nie mają znaczenia. W ogóle suby nie są istotne, to się nie liczy, po czym jak osiągniesz 100 000 subów, jak osiągniesz 1 000 000, dostaniesz tą plakietkę od nich. Mówią ci, że są ważne wyświetlenia, ale na przykład nie dostajesz nagrody za to, że masz 1 000 000 wyświetleń, 10, 100 milionów i tak dalej. No dla mnie to jest dziwne, ale mimo wszystko łatwiej, i to wiem z własnego doświadczenia, łatwiej na przykład mi jest zaprosić gości na kanał, ja to wam już mówiłem kilka razy, kiedy na przykład masz dużo subów, tak? Ja pamiętam kiedyś próbowałem zaprosić pewnego komika, stand-upera właściwie, stand-uperka również trwają prace nad tym, żeby pewną stand-uperkę zaprosić. Może tym razem zdążę, bo ostatnio próbowałem jedną zaprosić, zanim się ogarnąłem, to ona stała się już sławna, bo wystąpiła w Paczej Show bodajże. W każdym razie i wysłałem mu link do kanału, wysłałem mu link do jednego z odcinków, chyba z Markiem Morusem bodajże, tym z Google Box. No i odpisał mi, że bardzo chętnie, ale w tym momencie tam chyba kanał miał około 3000 subów. Ale w tym momencie on chce swój kanał właśnie rozbudować, też miał kanał około 3000 subów, więc będzie się spotykał tylko i wyłącznie z kanałami, które są dużo większe, co nie? Co myślę, okej, no to w tym momencie to mi powiedziało, dobrze, YouTube mówi, że suby nie są ważne, nie mają znaczenia, no ale jeżeli facet, który jest, no którego znamy z telewizji, tak, jeżeli ci mówi, nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, bo masz zbyt mały kanał, no to w tym momencie jak do niego na przykład dobiję do innej osoby i powiem, słuchaj stary, mam kanał, powiedzmy na przykład, wspominaliście Galeriana, co nie? Mam kanał 85 czy tam 6000 subów. No to robi rzeczywiście wrażenie, prawda? No to już jest całkowicie co innego. I to jest takie niespecjalnie istotne, no ale rzeczywiście dobrze jest to mieć, a poza tym na YouTubie, i to nie jest mój wymysł, tylko to jest oficjalne dane, to możecie sobie sprawdzić, bo to jest nie jest ukrywane, 10 000 subów i więcej na YouTubie ma tylko i wyłącznie 1,5% wszystkich kanałów. O, Gepard z którymi wjechał, a ja się rozmazałem, proszę bardzo. Ponieważ, no dobrze wiecie, że YouTube to nie jest lekka, łatwa i przyjemna praca i dużo osób rezygnuje wcześniej niż 10 000 subów i tylko 1,5% kanałów na YouTubie ma 10 000 i więcej subów. Więc rzeczywiście to pokazuje, jak to rzeczywiście wszystko działa. Musiałem cofnąć suba na YouTubie, dać jeszcze raz, bo nie miałem powiadomień. To się czasami niestety zdarza. Dlatego jest dobrze, Paid, wiesz co, dołączyć do naszego Discorda albo do naszej grupy na Facebooku, bo ja tam się staram wrzucać zawsze informacje o tych materiałach i to jest, wiesz, przynajmniej cię informuję. Ja wiem teoretycznie, że YouTube powinien was, jeżeli macie włączone dzwonek z opcją wszystko, czyli tak jak na przykład to się, czekaj, jak dam trylogię, to tu pokazuje, że się trzeba włączyć dzwonka z opcją wszystko, czy nie? Pokaż mi, jak to jest. Chyba nie pokazuje. W każdym razie no nie, ale trzeba dać z opcją wszystko, bo no YouTube zmienia co jakiś czas te wszystkie rzeczy. Niedługo, jeszcze w tym roku czekam nas jeszcze 2 wielkie zmiany, które mogą sprawić, że taki kanał właśnie jak nasz stanie się super wielki, no ale o tym wam opowiem za czas jakiś, jak już będę wiedział, ponieważ na jednym z kanałów, które oglądam, to jest facet się nazywa Nick Nimin. On akurat tylko i wyłącznie mówi o YouTubie, o takich rzeczach, ale tam na jego kanale za każdym razem, jak on ma odcinki co sobotę, zawsze jest facet, który jest, René Ritchie się nazywa, on jest wyznaczony, on pracuje dla YouTube'a, ale jest on łącznikiem pomiędzy YouTube'em a twórcami. I za każdym razem, jak są jakieś pytania, co na przykład nie wiemy, jak to działa, czy coś, i on czasami mówi na przykład, w tym momencie YouTube robi to, a za czas jakiś próbujemy to i to i to. I na przykład w tym momencie możecie sobie wejść na kanał MrBeast, bo wiadomo, jeden wielki, ogromny YouTuber, i na przykład możecie oglądać jego materiały. MrBeast jest Amerykaninem. Możecie oglądać jego materiały w języku klingońskim. Nie to, że będą napisy, on mówi po klingońsku. Albo materiały po hiszpańsku, po niemiecku, po francusku. Więc to jest kolejna rzecz, którą YouTube ją testuje i ona ma być wprowadzona przed końcem roku, że sztuczna inteligencja, którą oni mają na swój użytek,
jeżeli oczywiście masz ochotę, będzie tłumaczyć w czasie rzeczywistym twój materiał na dowolny język, który sobie wybierzesz. I to nie tylko to, co ja teraz mówię, tylko na przykład również opis filmu, tagi, linki, wszystko będzie przetłumaczone, załóżmy na przykład mówię po polsku, będzie przetłumaczone na hiszpański. Więc będziecie mieć Marcinka, który swoim własnym głosem mówi płynnie po hiszpańsku. Płynnie, może być z polskim akcentem i tak dalej, i tak dalej. Ci najwięksi, jak mówię, jak właśnie MrBeast, jak PewDiePie, oni już mają dostęp do tych rzeczy, a wszyscy pozostali będą to mieli do końca roku. Więc w tym momencie wyobraźcie sobie, że pewnego dnia wchodzę tutaj na czat i na przykład są komentarze po chińsku. Bo na przykład dałem i zrobiłem, że jest po chińsku. Dlatego na przykład teraz każdy z moich materiałów ma napisy w 9 językach. Czy to napisy są dobre, czy nie, to już jest insza inszość. Powiem tak, napisy do shortów zawsze są bardzo dobre, bo mam czas, żeby je sprawdzić. Napisy do recenzji albo do odcinków na żywo, no nie zawsze mam czas, żeby siąść i na przykład tak jak teraz mamy 2,5 godziny, żeby sprawdzić każde słowo, czy algorytm je dobrze przetłumaczył. Bardzo często się zdarza, że jest dobrze, a bardzo często się okazuje, że moja dykcja jest po prostu tak beznadziejna, że czasami słowa są źle zrozumiane przez algorytm i źle są przetłumaczone, ale ogólnie kontekst jest ten sam, więc przyda mi tylko i wyłącznie świetlana przyszłość. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Staram się krótko odpowiadać, ale mi to nie wychodzi. No, wspomniałeś kiedyś, że ktoś rozwija kanał z małymi youtuberami, się nie spotyka. Zgadza się. Może kiedyś nawet Lancel na naszej grupie na Facebooku napisze wam, kto to jest, bo minęło od tego czasu, no skoro to jest ten kanał, no to umówmy się, minęło od tego czasu powiedzmy ze 2 lata i w tym momencie nasz kanał jest dużo większy niż jego. Tak to tylko i wyłącznie powiem. W sumie fajnie, że dzisiaj tak dłużej, bo normalnie live, co dobre jest, że trwają krócej godzina 10 minut, konkretnie do rzeczy, a tutaj można sobie pogadać. No wiesz, motyw jest taki, że to, że odcinki są 1,5 godziny, to dyktuje właśnie to, że muszę Wiktora położyć spać. A akurat dzisiaj go położyłem, włączyłem wam piosenkę i poszedłem go położyć, dlatego wiedziałem, że jest akurat dużo pytań, także nie ma problemu. On sobie śpi, a my możemy sobie pogadać. Ostatnio oglądałem Łowcę Wampirów Johna Carpentera, nawet tam wystąpił Henry Kingi. Oczywiście, że tak, przecież on gra jednego z tych właśnie tej ekipy. Pamiętasz, tam jest taka scena, jak mówi mu James Woods, że sprawdzi drzwi tylko delikatnie i to nagle tak szarpie za tą klamkę. Oczywiście, że tak. No ja mówię, oglądałem z Mają Predatora w piątek, no i tam Henry Kingi wsiada do tej ciężarówki, którą tam właśnie Dutch podnosi i zrzuca ją i on tam wsiada, próbuje. Ten sam Henry Kingi oczywiście jest w drugim Predatorze, on gra El Scorpio, a także dostaje w ryj chyba od Patryka Swayze w Vicky Daiwo. On tam przez bar przelatuje czy coś, więc możecie sobie zobaczyć. Henry Kingi, niesamowity kaskader, zresztą zrobiony na starym kanale, oczywiście materiał o nim, był to cykl Znani, Nieznani. Stawiam Marcin na angielski, a reszta to już pójdzie. Wiesz co, no pewnie będzie, bo ja obserwuję właśnie na przykład jakie języki uskutecznia MrBeast, prawda? I na przykład MrBeast, no to wiadomo, że angielski, wbrew pozorom, hiszpański jest dużo bardziej popularny. Ale na przykład MrBeast ma angielski, ma hiszpański, co jest oczywiste, ma wietnamski, bo to jest bardzo, bardzo popularne. Chińskiego nie ma, bo akurat wiadomo, że Republika tak troszeczkę inne ma prawami się rządzi, no ale wiadomo, francuski i tak dalej. A u mnie napisy są po polsku, po angielsku, po francusku, hiszpańsku, niemiecku, portugalsku, rosyjsku i ukraińsku. W tych językach można materiał obejrzeć. Oczywiście polski jest również. No i to jest ważne, ponieważ nie możemy zapominać o osobach głuchoniemych, a statystyka, aż nawet sprawdzę dokładnie na dzisiaj, że tak powiem, jak wynosi statystyka, bo ostatnio ona wynosiła 11%. Tyle osób ogląda, i to nie akurat bez podziału na konkretny materiał, ogląda filmy z napisami. 11%. Więc jeżeli weźmiecie na przykład, że tam na 1000 osób, to 1000 osób, 110 ogląda z napisami. Jeszcze sprawdzę, gdzie to jest. Wiek, płeć, najpopularniejsze języki. Proszę bardzo, już wam pokazuję. Ostatnie 28 dni. Najpopularniejsze języki: polski 12,7%, angielski 0,4%, niemiecki 0,2%, rosyjski 0,1%. Więc widzicie, że to jak najbardziej działa. A na przykład teraz na Facebooku sprawdzałem przed naszym odcinkiem komentarze, to komentarze pojawiają się w różnych językach, mimo że moje materiały są wszystkie po polsku, ale na przykład już algorytm też facebookowy, na który tutaj też możemy oglądać,
tworzy napisy w innych językach i ludzie komentują, wiesz, są komentarze na przykład po słowacku, ale też są komentarze po turecku i na przykład po hebrajsku, w różnych całkowicie językach i ludzie to komentują, bo akurat rzeczywiście jak coś jest uniwersalnego, ciekawego, no to jak najbardziej. Ale to pewnie będzie płatna opcja, albo dadzą minimum wyświetleń subów. To jest, ma być, nie, to ma być dostępne dla wszystkich za darmola, wiesz. No, w tym momencie tylko i wyłącznie dla tych największych jest, bo oni muszą testować, muszą dograć wszystko co i jak i tak dalej, i tak dalej. Docelowo ma to być za darmola dla wszystkich. Może na przykład zrobią tak, że słuchajcie, my za to musimy zapłacić, bo pomyślcie w ten sposób. YouTube to jest prywatna firma, która nam za darmola udostępnia swój serwer, miejsce, gdzie mogę wrzucić wszelkiego rodzaju materiału, gdzie mogę pogadać, w tym momencie jest 28 osób. Mogę sobie spokojnie z wami zgadać, za darmola, to jest wszystko za darmola. Więc nawet jeżeli by powiedzieli, słuchajcie, dobra, będzie tłumaczone, ale musisz wykupić opcję premium, może się opłacać. Nie mówię, że będzie, ale może się opłacać. To też, wiesz, nie jest tak, że to trzeba na przykład zrobić. Można, ale niekoniecznie. Zobaczymy. Fajna rzecz, są też transkrypcje, fajna rzecz dla osób głuchych, ale też nie masz jak odpalić filmu z dźwiękiem, to włączasz tę opcję zawsze, nawet jak na przykład robię shorty, to oprócz tego, że w shortach w trakcie oglądania shortów, że sam w trakcie montowania daje napisy, to dodatkowo jeszcze później już w trakcie nie tyle montażu, co po prostu dostrajania tego wszystkiego na YouTubie, dodatkowo jeszcze wtedy daje napisy, żeby było rzeczywiście, bo ja sam wiem po sobie, że nieraz tak oglądam, najczęściej tak jest na TikToku, że oglądam materiały typu, uwielbiam takie materiały, jak na przykład facet przychodzi i mówi, że za darmola skosi na przykład, bo trawa jest cholernie wysoka, on za darmola skosi, on to wszystko zrobi za darmola, tylko już wyłącznie chce sobie nagrać filmik. No i oglądam sobie, jak facet taką zarośniętą trawę kosi, jak to wszystko wygląda źle, potem lepiej. Masz potem zdjęcie sprzed i po. Ja takie rzeczy uwielbiam, a po prostu to jest przy okazji z komentarzem, no bo do tego nie potrzebujesz dźwięku, tak jak na przykład do sportu. Jeżeli znasz zasady sportu, do sportu nie potrzebujesz komentarza w ogóle, bo to jest jak najbardziej zbędne, ale w tym momencie nie ma problemu. Tak a propos tego, Jurku, proponuję kiedyś włączyć, to najlepiej działa z boksem, ale domyślam się, że może być również z innymi sztukami walki. Włącz sobie na przykład boks, wyłącz dźwięk i weź jakąś muzykę klasyczną i odpal. Zobaczysz, jakie dziwne rzeczy się będą tworzyły. Świetna sprawa. Tak, Marcino, dokładnie, w Predatorze oczywiście też był. Zgadza się, mówimy o Henry Kingi. W Jurassic Park on w wielu był, wiesz, teraz jego syn przejął, że tak powiem, pałeczkę, no bo Henry już jest wiekowym facetem. Henry Kingi Junior, tak się nazywa oczywiście syn. Tutaj pozwolę, niech reklama wybrzmi, bo wiadomo, za to mi też płacą. To jest jeden z 5-7 sposobów, na jakie mogę zarabiać. Pamiętajcie, każda wyświetlana reklama, to jesteśmy cały czas bliżej tego naszego ukochanego jachtu. A jaką piosenkę puściłeś Wiktorowi? Bo może też bym przy niej zasnął. Nie, Wiktor ma swoje płyty. On akurat najczęściej słucha. To jest Cezik, ale to nie jest Cezik, tylko on ma, kurczę, jak się nazywa ten jego kolejny kanał? On tam ma piosenki właśnie dla dzieci, tak? O literkach, o tym, jak jest prąd. Akurat Wiktor uwielbia, bo on ma mnóstwo piosenek o kosmosie, o Układzie Słonecznym, o planetach karłowatych, o planetach i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem mu taką płytę i on takie rzeczy sobie słucha, odpala i nie ma problemu. Daj spokój dziś, to lipa, trochę jadę nad morze, tu imprezka rozkręcona, organizm powoli odmawia posłuszeństwa. No widzisz, tak to jest, jak się ma czwórkę z przodu. Oglądałeś, Marcin, seriale Goście, Kobieta za ladą, czechosłowackie produkcje? Goście, nie pamiętam, ale Kobieta za ladą tak, nawet ostatnio ktoś to wrzucił na Twitterze. Czekaj, tam jest taka strona, taki profil nostalgiczny, czy jakoś tak, i tam właśnie było, tak, zgadza się, nie? Daleko, szpital na peryferiach i kilka innych. Słuchaj, wtedy się oglądało takie rzeczy, no bo nie było nic innego. A jeszcze do Wrocka nie dojechałem. Szkoda. Słuchamy i gramy i bardzo dobrze. I tak powinno rzeczywiście to wszystko wyglądać. Marcin, zrób kiedyś taką incepcję, że z tyłu na telewizorze u siebie puścisz swojego live'a na żywo, wyjdzie, że oglądasz sam siebie. Ale to nie jest, z tym akurat nie ma wielkiego problemu, wiesz? Bo to można bardzo, bardzo łatwo zrobić, już ci to pokażę. Twój kanał. Motyw jest taki, że ja akurat w tym momencie pod komputer mam podłączone 4 monitory. Znaczy tutaj są 3, jeden, drugi, trzeci i tamte też jest również. Też jest podłączone właśnie pod komputer.
Proszę bardzo, tylko wyłączę dźwięk, bo nie ma potrzeby. Jest wyłączony, proszę bardzo, dawaj. Gdzie jest myszka? Myszka, śmigaj tam. No patrzcie, i tutaj się pochwaliłem. O, proszę bardzo, zrobię w ten sposób, że wyłączę to. I tutaj włączymy Marcinka i przeniesiemy Marcinka tutaj. Widzicie, to wszystko na żywo, nie ma ściemy. Proszę bardzo. I macie, to dopiero jest hardcore, nie? To dopiero jest incepcja, że oglądam sam siebie. No można i tak jak najbardziej. Więc w tym momencie, słuchajcie, pomacham do siebie. Proszę bardzo, zaraz się pokażę, że macham do siebie do was. Dawaj, zobaczymy, jakie jest opóźnienie. O, widzicie, dokładnie tak to wygląda, więc nie ma z tym najbardziej problemu i tam jest oczywiście tak jak w telewizji, że jest mniejszy ekran i tak dalej. To jest wszystko podłączone głównie tylko i wyłącznie po to, że czasami jak mam sobie oglądać jakiś film, no to sobie włączę tam tutaj słuchaweczki, tylko się jej włączy, odwracam i nie ma problemu, jest wszystko wyświetlane, wszystko się zgadza i jest bardzo, bardzo dobrze. No a czemuż by nie? Kto nam zabroni? Nikt nie zabroni. Słuchajcie, tutaj macie oczywiście info na temat tego, gdzie można mnie znaleźć, czyli na Twitterze, na Insta. Jeszcze jestem na Threads, chociaż jak dla mnie ta aplikacja Threads to jest totalnie nieporozumienie. Rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Sekundkę, proszę bardzo, tutaj widzę, że Kanada się bawi, ależ to pieczenie, Sebastian mi przesłał zdjęcia właśnie, jak z dzieciakami śmigają i się ładnie bawią. Także możecie tam śmigać i jechać. Dawaj cały live, tak za tydzień zrobisz? Nie wiem, wiesz, czy to jest potrzebne, może to bardziej, wiesz, wybijać ludzi. Na przykład motyw był taki, że jakiś czas też wyświetlałem tam zwiastun w trakcie recenzji, wiesz, no i potem pamiętam przy okazji ostatnich Szybkich i Wściekłych wskoczyły prawa autorskie, że właśnie zwiastun jest wyświetlany, bo był cały czas leciał i już tego nie robię. Oczywiście później się odwołałem, bo ja się zawsze odwołuję, bo zawsze jestem w prawie, bo jako recenzent mam prawo względem prawa statu używać zwiastunu, no ale stwierdziłem, że nie będę tak robił i akurat tego tak już nie robię. Może to bardzo odwracać uwagę. Teraz na razie zostawię. Marcino, czy jakich youtuberów często oglądasz i czy są tylko tacy jak na przykład recenzenci filmowi, czy różni? Nie, różnych oglądam, wiesz? Już tutaj powiem sobie, wejdę na swój kanał, zobaczę jak to wygląda, żeby ci dokładnie podać, że tak powiem, nazwy kanału. Będę tak poleciał po kolei. Mam kanał Zero, aczkolwiek kanał Zero to jest na zasadzie niektóre materiały. Lubię Zero, dziennikarskie Zero Stanowskiego lubię oglądać. Te wszystkie rzeczy polityczne omijam, naprawdę staram się omijać tego i dużo więcej oglądałem Stanowskiego, jak jeszcze był na kanale sportowym. I dużo więcej oglądałem kanału sportowego, kiedy była ta, że tak powiem, fuzja. Teraz są po niektóre materiały, które oglądam. No mówimy oczywiście, że jest Nick Nimin. Czekajcie, mogę wam przecież pokazać. Ja mówię, u mnie nie ma ściemy, ja się tutaj niczego nie wstydzę, tylko wam wyłączę ten tutaj biegający, bo jest niepotrzebny. Proszę bardzo. Jest, widać. O, jest kanał Zero, jest Nick Nimin. To jest facet właśnie, który mówi o YouTubie. Jak widzicie, 912 000 subskrybentów. On sobie tutaj śmiga, gada. Moja kobieta nienawidzi głosu tego faceta. Jest kanał sportowy, to co wam mówiłem, że niektóre materiały oglądam, ale coraz bardziej mnie Mati Borek irytuje, więc raczej często go wywalam. Meczyki, również sobie lubię miąszać pomiędzy meczykami a nim. Roberto Blake to jest kolejny facet, który się zajmuje YouTube'em, tylko on podchodzi raczej do YouTube'a. Czekajcie, wyłączę ten komentarz, wiecie co? Wyłączę ten komentarz, żebyście wiedzieli, co się dzieje. On raczej podchodzi do YouTube'a na zasadzie firmy, na zasadzie biznesu, na zasadzie pracy. Nie to powiedzmy jakiej rady, tylko na przykład pewnego rodzaju, jak na przykład 5 sposobów, jak można zarobić $10,000 miesięcznie i na przykład on ma 4-godzinny podcast i on mówi o tym na przykład, co nie? Albo jak na przykład jak rozmawiać z firmami, ażeby uzyskać sponsoring i tak dalej, w dobrym tego słowa znaczeniu. Weszło TV, oczywiście, to wiadomo, lubię jak Paczul sobie robi quizy, aczkolwiek też ostatnio zaczął robić odcinki Paczul Kontra, z którymi rozmawia z gośćmi i to mi się bardzo, bardzo podoba. Ormando, no to wiadomo, że oczywiście Ormando też oglądam, to już wam mówiłem dopiero co. Kręcioła, bo bardzo lubię, no teraz się nazywa Polandrock. The Frog Mentor, to jest nowy kanał, w którym facet gada o grach, można sobie ogarnąć. Po angielsku, ten jest akurat po angielsku. Shane Hamos,
też właśnie o YouTubie jest. Daryl Eves to jest facet, no, który znowuż YouTube'owy. On akurat, jego uczniem, powiem tylko tak, jego uczniem jest Mr. Beast i to mi się wydaje, że wystarczy, chyba nie będę mówił dalej. Pan Savian, no to nie muszę nikomu tłumaczyć, kto to jest pan Savian. Galeria Horroru to się rozumie samo przez się. Marcin i jego kanał Kocham Kino. VidIQ to jest akurat program, którego używam do optymalizacji odcinków. Gary V, no to jest akurat bardzo znany przedsiębiorca, który tak naprawdę, jeżeli chodzi o media społecznościowe ogólnie, wie bardzo, bardzo wiele. Sławomir Gwiazda Rock Polo to chyba nie będę nikomu przedstawiał, tak samo jak nie będę nikomu przedstawiał letniego chamskiego podrywu, bo dobrze wiecie jak to jest. Retro, Borsuk i Montek to akurat mi polecił chyba Lancel, tenże kanał. Łączy nas piłka, no to wiadomo, że to piłeczka, no to nie będę dalej mówił. Nate Black również, jak widzicie, How to Win i tak dalej, czyli omawianie o YouTubie. Ola Pieczara to jest piosenkarka, rzeczywiście, która mi się bardzo podoba. Usłyszałem jej piosenkę Hej żegluj żeglarzu oczywiście i zakochałem się w jej głosie. Popularna ściana to jest jedna z osób, z którą sobie piszę. Film Vibes Records to są chłopaki, którzy odpowiedzialni są za muzykę między innymi do Dzieciaka. I tutaj, jak zresztą widzicie, możecie usłyszeć kawałek ścieżki do mojego ostatniego filmu Dzieciak. Johnny Walker to akurat ze względu na muzykę, tutaj widzicie, są koncerty i takie fajne, niepublikowane materiały Lady Punk. Ponarzekajmy o filmach, no to też wiadomo, co to jest. Tak samo wydaje mi się, że wiadomo, co to jest, jakby nie patrzeć. Kolejny kanał YouTubeowo-filmowy. DX11 animuje, czyli różnego rodzaju animacje. TubeBuddy, czyli kolejna wtyczka do optymalizacji programów. W słabym kinie, pewnie kojarzycie, w słabym kinie, że tak powiem, był na naszym kanale, gadaliśmy sobie z nim na żywo. Lubię komiksy. Kolejny kanał, który wy poleciliście. Dalej, Justin Moore, kolejna część, porcja YouTube'owych rewelacji. Movie Maniak, no to wiadomo, co to jest Movie Maniak. Między innymi odcinki Kiedyś i Dziś. Restream to jest akurat aplikacja, której używam do tego, żeby sobie z wami pogadać. YouTube Creators to jest oficjalny kanał YouTube'owy, gdzie oni informują nas o tym, co się dzieje, co będzie nowego, co spadnie, co i tak dalej, i tak dalej. Kabaret sketchu męczących. Marvel Entertainment, no to normalne. YouTube Creator Liaison, właśnie to jest René Ritchie, to jest ten facet, który wam mówiłem, że jest wyznaczony od YouTube'a, żeby współpracować z nami. I tutaj macie rzeczy, które się dzieją, które będą się zmieniały i tak dalej, i tak dalej. Na przykład Bill C11, czyli Ameryka zrobiła jakiś rząd, wprowadził jakąś zmianę podatkową i to trzeba sobie ogarnąć. Tylko hity to jest bodajże Best Film, to jest akurat strona Best Film, nie, dobra strona filmu to jest Best Film, a tylko hity to jest jakiś inny dystrybutor. O składaniu kloca, no to rzeczywiście tutaj sobie ktoś, jeden z widzów, że tak widzicie, że tak powiem, widzicie, macie moje materiały, reakcje, taki powiedzmy fanowski film. Mystic Productions, gipsowy odlew falsyfikatu, to nawet nie pamiętam, ale to jest chyba jakaś fajna muzyka, bo tutaj widzę, że jest organek, legionerka, więc jest w porządku. Miasto Tarnów, no to jest wydaje mi się, samo przez się rozumie. Bonnie M, bo lubię sobie czasami włączyć Bonnie M Rasputin z 79 roku z festiwalu w Sopocie. Zaraz będę odpowiadał na wasze kolejne pytania. Educate, czyli dalej więcej o YouTubie, o zarabianiu. Sceny po napisach, czyli kolejny kanał o filmach. Channel Makers, czyli również dalej o YouTubie. Mówiąc inaczej, no to akurat jest świetny kanał, gdzie Kobiecka mówi o wszystkim i o niczym. Straczewski, ale tutaj widzę, że Oliwier usunął wszelkiego rodzaju wszystkie swoje materiały, więc nic się nie dzieje. Dan Courier, facet, z którymi dużo, że tak powiem, pomógł, jeżeli chodzi o Amazona. Handman, czyli muzyka. Domyślam się, że jeden z widzów, który jest na czacie, dokładnie wie, o co chodzi. Star News, czyli kolejne materiały typu Kiedyś i Dziś. Czasami są po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby była inspiracja. Tak jak na przykład w tym przypadku. Albo w tym przypadku takie akurat są rzeczy festiwalowe Opole, bo tutaj mają fajne materiały z Opole, jak zresztą można się łatwo domyślić. Czekajcie, muszę przepukać gardziołko. Ok, dobra. Green Mountain Pictures. To jest akurat
Amadeusz, jakiś czas temu był u nas na kanale, gadaliśmy sobie z nimi, to właśnie o Czarnobylu, ludzie ze stali. Tutaj tak samo jest kolejny jego kanał, czyli Napromieniowani. Jeżeli lubicie takie rzeczy, to jest świetna sprawa. Fanny Carpenter, trzeba skądś wziąć pomysł, jak tą szafkę, półkę zrobić. The Roberto Blake Podcast, czyli drugi kanał Roberto Blake'a. Netflix, no bo wiadomo, że trzeba być na bieżąco. Tutaj akurat Learn Color Grading, czyli nauka montażu, edycji, color grading dalej. Central, Kai Creative, dokładnie jaki wybrać aparat, co, gdzie, jak z oświetleniem i tak dalej, takie różnego rodzaju rzeczy. Marek Morus, no wiadomo, facet, który był u nas na kanale i cały czas możecie go obejrzeć w Google Box, zaraz zobaczę na wasze komentarze. Michał Kanclerz, zdrowa forma, no wiecie, skoro człowiek próbuje pewne rzeczy zrobić, to najlepiej się uczyć od kogoś, kto ma na ten temat pojęcie. Domowe melodie, świetny zespół muzyczny, także jeżeli lubicie, to polecam. Teraz Studio Russia to jest chłopak, z którym robiłem kiedyś film i tutaj w jednym filmie możecie mnie zobaczyć. To jest po angielsku, a który film? To sobie nie przypomnę i nawet nie chcę wiedzieć, więc jeżeli chcecie, to możecie kiedyś wyjść na jego kanał, teraz Studio Russia. I tutaj jest tych materiałów dużo, tu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Kino niezależne. Nawet chyba na starym kanale jego jeden z filmów omówiłem. Wiktor, no dobrze wiecie, kiedyś KFK, teraz Wiktor Weprzęć. Kino w tubce, kolejny kanał o filmach, już prawie kończę. Prosto z kadru, również ekran, film, media, ta sama zasadność, tylko że troszkę inaczej. Język filmu, no to jest też, bo dokładnie wiecie, że Szymon był u nas też na kanale kilka razy. Kino Rozmowa, Marcin Radomski, ta sama zasadność. Wspomniany już dzisiaj wcześniej Michu Szczepański, czyli jest wiadomo facet. Lucky, czyli troszeczkę inna twórczość, aczkolwiek nie tylko. Lincoln, dobrze wiecie. Fishing in Freediving, czyli Łukasz, który śpiewał i występował w piosence o Predatorze. Popatrzcie, kto to jest. CMK Agent, czyli facet, który dzisiaj jest na czacie i który o pociągach wie dużo albo bardzo dużo. Brody z kosmosu, wspomniany Julian. HS17, czyli więcej starych hitów. Sony Pictures, wiadomo. No i oczywiście mówiłem już wcześniej o Sobie Gadam, czyli Adrian. I to są wszystkie rzeczy, które oglądam. Wiadomo, że nie oglądam tego co tydzień, codziennie, tylko niektóre materiały oglądam, niektórych twórców oglądam co tydzień, a niektórych twórców oglądam raz na miesiąc, raz na kwartał i tak dalej, w zależności od tego, czy często wrzucają, bo jak na przykład popatrzycie, to nie wszyscy tworzą coś, jak na przykład kanał Straczewski, rzeczywiście tam się nic się nie dzieje od jakiegoś czasu. Już tutaj patrzę dalej. Kanada mówi, miło słuchać tego gościa. Dziękuję bardzo. Widzicie, także nawet w Kanadzie nas oglądają, także w porządku. Kanał Zero, ja tylko Raczka oglądam, Zero ekranowy, chyba tak to się nazywa. Ja Raczka nie oglądam poza tym jednym materiałem. Metal Tarnów. Sebastian, oni dzisiaj umoczyli 9-1 albo 9-0 z Unią Tarnów drugą. Strasznie to boli. Jak zobaczyłem, mówię, co to się dzieje? Masakra jakaś. Czyli pomysły z reakcjami na zwiastuny nie będzie, powiedzmy na początek miesiąca, bo warning idzie. No tak to rzeczywiście jest, a jeżeli weźmiesz pod uwagę, że na przykład mogą wyłączyć zarabianie, albo na przykład mogą wyłączyć możliwość odcinków na żywo, no to rzeczywiście nie jest fajna. A gdzie Marcino Fredek się podział, co był chyba za tobą, albo gdzieś indziej? Nie, jest tutaj, jak najbardziej. Freddy jest cały czas, śmiga sobie. Szanuję za oglądanie, subowanie, kocham kino. Ja tego kanału nie trawię do tego stopnia, że jak jest u ciebie, to nie jestem w stanie jeszcze pod ramię ze Stelmachem. No widzisz, ale akurat tak to jest. O, ja poleciłem Borsuka. A to ty poleciłeś Borsuka? No widzisz, także nie ma problemu. Borsuk spoko materiały robi o sprzętach z naszej młodości. Zgadza się. Piję herbatę. Muszę sobie dolać, bo mi się już w kubeczku kończy. I jest dobrze. Martin, obczaj kanał Polish Metal Alliance. Kiedyś tobie polecam. Ostatnio wstawili cover Ozzy'ego Osborna Crazy Train. O widzisz, to muszę rzeczywiście zobaczyć. Ja chciałbym mieć czas, żeby obejrzeć materiały z 1/4 kanałów, które obserwuję, może na emeryturze się uda. Czasami jest słabo, wiesz, ja na przykład bardzo często w drodze, w trasie gdzieś powiedzmy jadę, akurat mam na telefonie taką opcję, że mogę włączyć dźwięk, ale obraz wyłączyć, co nie? I sobie bardzo często słucham takich materiałów, to jest świetna sprawa.
Wygrałem film na live z językiem filmu. Proszę bardzo, słuchajcie, 30 osób jest, dziękuję bardzo cały czas, a odcinek już trwa 3 godziny, ale gadamy. Ten koleś na ekranie z tyłu cię przedrzeźnia, to jest wredota, nie? Ten facet. Pewnie jak nie, za chwilę sobie takie zacznie robić takie nie, jakieś głupoty normalnie, to będziemy wiedzieć dokładnie, że on jemu tylko i wyłącznie o to chodzi, bo to patrz i robi, no, jaki jest, dokładnie, koszmarny koleś. Zobaczę, tutaj jest dobrze. Dzięki za live, serdecznie cieszę się, że pośród YouTube'owego szamba jest jeszcze taki kanał jak twój, bądź taki jak jesteś i się nie zmienia. Nie mam zamiaru, jak dobrze widzicie, ostatnio shorty bardzo się ruszyły, co mnie cieszy, ponieważ skoro shorty się ruszyły, no to nagle YouTube stwierdził, ok, skoro są użytkownicy, którzy oglądają shorty, to my im zaproponujemy dłuższe formy, które Marcin tworzy na kanale i nagle zaczęło się oglądać wszystko, albo prawie wszystko, bo chyba oglądalność wzrosła, ostatnio mi YouTube podawał chyba o 1300% bodajże, ogólnie wszystko, więc rzeczywiście to jest świetna sprawa, to jest no perpetuum mobile, chciałoby się rzec, ale to jest raczej naczynia połączone, tak by można było powiedzieć, że rzeczywiście tak to jakoś wygląda. Zaczęło się oglądać jeden materiał, a w tym momencie jest już dużo więcej i to jest tylko i wyłącznie rzecz, która cieszy, która sprawia, że słuchajcie, twój kanał uzyskał 700 000 wyświetleń, czyli więcej niż 111 do 100. Powiem tak, normalnie kanał w ciągu 28 dni uzyskiwał około pomiędzy 111 a 173 tysiące wyświetleń, za ostatnie 28 dni ma 700 000, czyli wzrosło o prawie 520 000, więc po prostu jest super, także nie narzekam. Najdłuższe Q&A, no słuchaj, takie Q&A to wy dyktujecie, jeżeli nie ma pytań, to w tym momencie ja kończę i dziękuję bardzo, a jeżeli pytacie, no to ja odpowiadam, więc to nie jest nagle tak, że będę jeszcze, dobra, lecimy, robimy rekord, będzie 8 godzin, nie, jak nie trzeba będzie, to nie będzie 8 godzin, i tak to rzeczywiście wygląda. Więc to jeszcze powiedzieć to, co Lancel mówił. Nie, no ja wiem, że obiecałem wam, że będą materiały typu reakcje na zwiastuny, ale oglądałem kilka materiałów tego typu i ja nie czuję tego. Nie czuję tego tak samo, jak niespecjalnie jestem właśnie już w tym momencie, żeby był sens robić komentarzy do filmów. Jak się coś zmieni, mówię, to dobrze wiecie, że ja jestem bardzo, bardzo płynny i ja nie mam problemu, żeby wszelkiego rodzaju takie rzeczy wypróbowywać. W tym momencie jest codziennik do maja, po maju siądę, zobaczę jak to się wyglądało, jaka była klikalność, jaka była oglądalność, komentarze, ile, co, gdzie, jak i kiedy, czy to ma sens. Jeżeli będziecie chcieli, to będą dalej tworzone takie krótkie materiały, a jeżeli nie, to one odpadną. Dobrze wiecie, bo w tym momencie mówiłem już o tym wspierającym, że jestem ten jeden format, o którym wam mówiłem o raczku, że on za jakiś czas powstanie. Ale co będzie, to zobaczymy. A widzisz tam procentowo, ile kanałów ma tyle, ile ty subów? Nie, tutaj nie, ale jest taka strona, która pokazuje, proszę bardzo, już zaraz zobaczymy, Marcinowe. Jest, proszę bardzo. Zaraz ci pokażę, to jest nie pokazują ile kanałów, tylko jakaś taka półka jest na takiej zasadzie, że wiesz, że tyle i tyle kanałów, achievements, similar channels, sekundkę, to jest po anglojęzyczne, muszą tutaj zweryfikować, bo to jest w tenże sposób. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj, ok, ale to jest co? Bo czasami pokazują na przykład nie to muszę wziąć, coś innego muszę sprawdzić. Video views, uploads. Ok, powiem ci, nie będę wam pokazywał, bo to jest akurat moje tajne narzędzie i akurat nie chcę wam informować. I w tym momencie jest tak, jeżeli chodzi o ranking subskrybentów, jesteśmy z naszym kanałem na 11 476 miejscu w całym YouTubie. I w tym momencie na tym miejscu znajduje się 2614 kanałów, a obecnie na YouTubie jest 3,3 miliona kanałów z wyższą ilością subskrybentów. Dalej, to jest o subskrypcję.
Jeżeli chodzi o ilość wyświetleń, to jesteśmy na 1 757 986 miejscu. Jeżeli chodzi o ilość oglądania, jesteśmy sami tutaj, ale jest 1,8 milionów kanałów na wyższych miejscach. Jeżeli chodzi o Polskę, to nasz kanał jest na 1900 miejscu razem z 11 innymi osobami i jest 19,3 tysiąca kanałów, które są wyżej w hierarchii YouTube'owej. I to był ze względu na Polskę. I to są takie, że tak powiem, ciekawostki. Ogólnie nasz w skali A do E, czyli A będąc najlepsza, E będąc najgorsza, bo wiadomo, że to Amerykanie, to strona jest amerykańska, nasz kanał ma ocenę B-, czyli jak najbardziej bardzo, bardzo ciekawie. Te reakcje na zwiastuny są nudne, często udawane reakcje, albo po prostu gość gapi się w monitor przez 3 minuty i nic się nie dzieje. No widzisz, no to tak samo jakby ktoś po prostu oglądał film i go komentował, gdzie nic się nie dzieje. Dobra. Będziesz w tym roku na Poland Rock? Pionę bym przybił. Nie, niestety nie będziemy w tym roku w Polsce. Byliśmy w zeszłym. W tym roku padło, że jedziemy do Hiszpanii. Szkoda, bo chciałem na Poland Rock bym się bardzo chciał wybrać. W zeszłym roku Lady Punk przecież grał, no więc będę tylko i wyłącznie przed monitorem. Ten odcinek powinien się nazywać Gadam z widzami, a nie Q&A. No ale na tym to polega, że wy pytacie i ja odpowiadam, co nie? To nie jest nagle tak, że ja sobie wymyślam. W Polsce nie najgorzej. No słuchaj, no w Polsce jest całkiem sensownie. Domyślam się, że wiesz, im więcej będzie subskrybentów, im więcej będzie tych wyświetleń, bo to też o to chodzi, to będzie co nie lepiej. Na przykład podają ci, biorąc pod uwagę 28 ostatnich dni, jak będzie wyglądało przyszłość twojego kanału. Więc na przykład jest opisane, że 4,5 miliona wyświetleń, że 4,5 miliona wyświetleń osiągniemy 30 czerwca. Gdzie jest lipa, bo 4,5 miliona wyświetleń kliknęło się dzisiaj. A na przykład 10 milionów wyświetleń podają, że będzie w marcu przyszłego roku. No to jest oczywiście, już wiemy, że nieprawdą, bo już w tym momencie są walnięci o ponad miesiąc, więc tak to różnie wygląda. A na przykład 10 tysięcy subów według nich będzie w lipcu. Pod koniec lipca 24, więc to jest różnie, ale no to wiadomo, że to się zmienia, bo w tym momencie jesteśmy na fali wznoszącej, bo akurat znalazłem dobry temat i fajnie go ogrywam, więc jest dużo wyświetleń, a ja na przykład wiem, ile może być, patrzcie, reklama teraz spadła na YouTubie. Czekajcie, to wyłączę. To oni automatycznie te reklamy wrzucają. No widzicie, proszę bardzo. Także jest w porządku. No i to jeszcze jest jedna informacja od YouTube'a. Ciężka praca się opłaciła. Dzięki opublikowaniu większej liczby filmów twój kanał uzyskał o 395% wyświetleń więcej niż zwykle. Także to jest dobrze, super, świetnie. A na przykład tak to rzeczywiście wygląda. Jeżeli przyrost subów ci się utrzyma, to 10K będzie dużo szybciej. No tak, no ja mówię, no, to nie jest istotne, ale to nie jest istotne, ale jest ważne. To brzmi oczywiście jak suche majtki na dnie morza albo gorzki cukier. Ale motyw jest taki, że no to pomaga w kilku aspektach. Co nie? Ja na przykład widzę po znajomych, którzy na przykład robią, powiem w ten sposób. Przykład znowuż, mój i Juliana, bo akurat obydwaj współpracowaliśmy z tą samą firmą. Odezwała się do mnie firma, która pytała się o zrobienie odcinka. I już kiedyś z nimi współpracowałem i jak najbardziej zrobiłem odcinek. To był odcinek sponsorowany przez nich, tak? I motyw był taki, że ta firma wypuszczała na rynek produkt, tak? Produkt wychodził w częściach. Subskrypcja miesięczna, wiadomo, i tam dostajesz powiedzmy ten produkt i tam załóżmy, że jest powiedzmy 50 części, czyli 50 miesięcy zbierasz. No i zaproponowali mi, że dadzą mi powiedzmy tam 10 części tego produktu, który ma całościowo 50, nie? No i akurat jakoś tak się okazało, że patrzę na kanał Juliana, on ma tak samo produkt od tej firmy, no to napisałem do niego, mówię, jak tam z nimi. No w porządku, zaproponowali mi cały produkt, czyli całe te 50 miesięcy. No to ja mówię, dobra, spróbuję ugrać coś więcej. No i oczywiście nie byli zainteresowani. I to w tym momencie widzicie dokładnie, że Julian ma dużo większy kanał niż ja, bo on ma chyba chyba już około 80 tysięcy subów, a jeżeli nie, to rzeczywiście już jest niedaleko. No i w tym momencie wielkość kanału tylko to otworzyła. Oczywiście wielkość kanału to oznacza, że też więcej osób ogląda, tak? Jest więcej wyświetleń i tak dalej, więc to jest
w pewien sposób tożsame. Ja wiem, że jest zasada powiedzmy 10%, gdzie jest powiedziane, że tak naprawdę 10% osób obejrzy, albo 10% osób zrobi to, o co ich poprosisz. No i to wiadomo, im większy kanał, tym łatwiej. No jak masz 80 000 subów, no i poprosisz 10 osoby, 10% to zrobi to 8 000 osób. Jak masz kanał, który ma 8 000 subów, poprosisz 10%, 800 osób to zrobi. Skala po prostu, więc pewne rzeczy po prostu łatwiej ogarnąć. Polska, jeżeli chodzi o YouTube, to jeszcze nie jest cały czas Zachód. Mówiłem wam wcześniej o tym, jeżeli chodzi o ten format watch along. I na przykład tutaj wam go nie pokazywałem, ale mam takiego kolesia, on się nazywa, mniejsza większość, zajmuje się recenzjami produktów Apple'a. Jeżeli wychodzi nowy iPhone, on go robi. Jeżeli wychodzi nowy iPad i tak dalej, i tak dalej. I Viperman About Tech, tak się nazywa kanał, ma około 6 000 subów. Ale w tym momencie już ma podpisany kontrakt z Applem. I on więcej nic nie potrzebuje. On nie potrzebuje żadnego pieniędzy z AdSense z YouTube'a, bo rzeczywiście tylko i wyłącznie mu z porządku. To nie jest tak, że on ma podpisany kontrakt i nagle wszystko musi być dobre. Nie. Po prostu on ma umówione, że robię tyle i tyle materiałów co miesiąc i wy tyle i tyle mi płacicie. Facet ma tylko i wyłącznie poniżej 10 000, ale na zachodzie wystarczy, bo się okazuje, że ma odpowiednią oglądalność, ma odpowiednią widownię i tak dalej, i tak dalej. W Polsce niestety cały czas jest to, że nie odzywamy się do tych, tylko i wyłącznie do kanału, co ma więcej YouTube'ów i tak subskrybentów i tak dalej, i tak dalej. A jakieś współpracę rozważasz, czy niesprzedajny jesteś? Segmenty sponsorowane, jak na przykład teraz NB reklamują. Wiesz co, ja nie mam problemu z tym, wiesz, nawet tak się ostatnio zastanawiałem, bo kilka razy, no wiecie dokładnie, że podczas odcinków charytatywnych było, czy to wydawnictwo Mięta miało książki dla was, czy to Best Film miał dla was przecież zaproszenia do kina, czy coś takiego, to się działo. Ja nie mam z tym problemu. To nie jest nagle powiedziane, że bardzo chętnie bym przytulił, powiedzmy, jakby przyszła jakiś fajny dystrybutor herbaty i powiedział, słuchaj, za każdym razem umieścisz tutaj osobną kamerę, która będzie cały czas pokazywała kubek z herbatą i na przykład twoją herbatkę i my za to ci damy tyle i tyle ton herbaty, albo po prostu zapłacimy ci tyle i tyle. Ja nie mam z tym problemu, co nie? Tylko to musi w tym momencie korelować jakoś z naszym kanałem, bo dosyć dużo odrzucam propozycji wszelkiego rodzaju typu bieliznę będziesz reklamował na swoim kanale, biżuterię będziesz reklamował, kosmetyki. No fajnie, w porządku, tylko no, to nie są rzeczy, którymi ja się zajmuję. Tym bardziej, jakbym miał wam reklamować bieliznę, w ogóle to byłoby już super, nie? Albo jakby powiedzieli, słuchaj, będziesz reklamował pastę do zębów, nie? To też byłoby piękne. Więc rzeczywiście są pewne rzeczy, których nie ma sensu. Kiedyś Janek Borysewicz powiedział, zapytali go, czy by wystąpił w reklamie. On mówi, musiałoby mi się podobać. To znaczy, na przykład, nie lubię upierzu, więc nie reklamowałbym szamponu przeciwupierzowego, ale na przykład z drugiej strony whisky już lubię. Więc tak powiedział Janek Borysewicz, może by coś rzeczywiście wtedy z tego wyszło. Więc jeżeli to miałoby sens, ja nie widzę przeciwwskazań, co nie? Jak mówię, jeszcze czekam na przykład, żeby się odzywać do firm, bo akurat jeszcze wydaje mi się, póki co nie jest tędy droga, no ale jak najbardziej, nie ma tego, że nie, ja nie biorę reklam. Pewnie, że biorę, jakby ktoś chciał. Tym bardziej, że widzicie, tutaj przed chwilą dopiero co wjechał Gepard Chester z Cheetos, także to też jest forma reklamy, za którą mam płacone. Co prawda do tego jachtu jeszcze trochę brakuje, ale damy radę. Choć w sumie teraz z Amazonem masz blog sponsorowany pośrednio. No tak, jak najbardziej. To w tym momencie jest jak najbardziej płatne. W takim sensie, że kiedy ktoś dokona zakupu, to Amazon mi wypłaci prowizję, co nie? Cena się nie zmienia dla widza, czy dla osoby, która to kupuje, czy na przykład materiał, można powiedzieć, poniekąd sponsorowany, ale jak założyć konto na Amazon Video Prime, prawda? Jak wam mówię, że można sobie założyć konto za 49 zł rocznie można używać. I w tym momencie też, za każdym razem jak ktoś z tego linku założy sobie konto, nawet tylko to 30-dniowe, to 30-dniowe darmowe i powiedzmy po 29 dniach anuluje, że nic nie płaci, mi też Amazon za to płaci pieniądzury, więc to też jest w tym momencie pewien rodzaj zarabiania. No wiadomo, że jest właśnie ten rzeczony AdSense, czyli reklamy na YouTubie, są wszelkiego rodzaju super naklejki, to się pojawia w zeszłym tygodniu, też przecież było wysyłane, są donaty, to jest oczywiście to samo, są wspierający, zgadza się, jest sklep, czyli sprzedaż produktów, tam będzie niedługo więcej i innych, więc rzeczywiście może będzie fajnie. Masz wspierających, czy to przez YouTube, czy to przez Patronite, więc no i te reklamy, które teraz wjeżdżają, to jest wszystko właśnie opcja zarabiania. Amazon, te linki afiliacyjne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest po to, żeby
zbiera się i może kiedyś będzie rzeczywiście duże. Rób dalej, co robisz, liczy się społeczność, a według mnie masz super społeczność, zgromadziłeś grono ludzi, którzy oglądają cię regularnie, to się liczy. Zgadza się. Na YouTubie jest bardzo dobrze i mówię tutaj, bo wiem, że jesteśmy w tym momencie na 5 platformach. Na Facebooku, słuchajcie, takie rzeczy, jak tam ludzie piszą pod tymi ostatnimi postami i to bym się zdziwił, naprawdę. Masz podaną osobę z imienia i nazwiska, jest komentarz i nagle takie bluzgi lecą, że po prostu, aż ja się zastanawiam jak, gdzie. I tak średnio powiedzmy około godziny dziennie spędzam, ażeby te wszystkie bluzgi ukrywać, banować i tak dalej, i tak dalej. Ja dzięki Marcinowi widziałem film Pies i Robot, no bo wygrałeś od Best Filmu, a to akurat film był, chciałem powiedzieć oscarowy, ale tylko i wyłącznie nominacja. Marcin w stringach na live. To dopiero było hardkorowe, nie? Taki wlatuje z całym szacunkiem, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby Marcin reklamował bieliznę, jakby to brzmiało, a jeżeli ten film w twojej opinii też był sraką, to może zrobić majtki X. No nie, no to po prostu, no mówię, to nie ma sensu, wiesz, i często tak się właśnie zdarza, a ile dostaje propozycji typu, wiesz, tyle i tyle za tyle subów, albo tyle i tyle za followersów na Instagramie i tak dalej, to jest nagminne, a zwłaszcza właśnie poprzez Instagram, a także LinkedIn, tego jest mnóstwo, że już nie wspomnę o tym, że będziemy ci optymalizować, albo zrobimy ci super świetne shorty, tam TikToki i będzie, dziękuję bardzo, niekoniecznie. Klasycznie to nie męskie. Coś w tym jest. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Piastek, dzisiaj mamy odcinek z cyklu Q&A, czyli wy pytacie, ja odpowiadam. A jak ja mam YouTube Premium, tracisz na reklamach, które pozornie mógłbyś zobaczyć? Nie, bo w tym momencie, kiedy tobie się powinna wyświetlić, sekundkę, nie będzie. Kiedy tobie się powinna wyświetlić reklama, nie wyświetlać się, oczywiście, więc ja też mam przychód z YouTube Premium, czyli to jest od użytkowników, którzy mają wykupioną opcję YouTube Premium i oni nie widzą tych reklam, ale zamiast tego z tej puli YouTube mi płaci pieniądze. A nawet wam mogę pokazać, czekaj, tylko trzeba będzie pewnie wejść w tryb zaawansowany. Czy ja mogę tak szybko teraz od razu, nie gabinet figur woskowych, tylko pokaż więcej, sekundkę. Sekundkę, zobaczę więcej danych. Przychody, szacunkowe przychody. Krystyna, dziękuję bardzo za suba, fajnie, że jesteś z nami, bardzo mnie to cieszy. Szacunkowe przychody, ok, ale czy tutaj mamy rozkład na sekundkę, może będzie jeszcze właśnie, że przychody z YouTube Premium. Przychody z transakcji, przychody YouTube Premium jest. O, już wam pokażę. Karta, udostępnij. Proszę bardzo. Jest, dobra. Czyli na przykład cały czas, ostatnie 28, nie wiem, tutaj widzicie. Z YouTube Premium mam 3,36 €, bo to jest tak, że osoby, które mają włączony, wykupiony YouTube Premium, im się nie wyświetlają reklamy, ale z tego tytułu właśnie YouTube mi płaci. Więc tutaj dokładnie widzicie, jak to wygląda. 3,36. W sumie jest 85 za ostatnie 28 dni, a 3,36 z tego tytułu jest z YouTube Premium. To jest ile jest wyświetleń, to jest czas oglądany w godzinach, subskrybenci, wyświetlenie miniatur, czyli 5,5 miliona wyświetlenia, współczynnik klikalności 5,7, więc jak najbardziej z tym nie ma problemu. YouTube to ma w miarę fajnie ogarnięte, że wiesz, że bo dużo osób, to pamiętam, że jak oglądałem nagminnie jeszcze wtedy, kiedy Stanowski był na kanale sportowym, kiedy oglądałem, to tam mnóstwo osób bluzgało, o kurde, reklamy mi wyskakują, nie chcesz reklam, to dziękuję bardzo, wykup sobie YouTube Premium, będziesz miał bez problemu, bo też na czymś trzeba zarabiać. Słuchajcie, taki mały kanał jak ja, tylko tak powiem, opłacam, i to nie to, żebym wam mówił, o dajcie mi pieniądze, nie, tylko żebyście wiedzieli, jaka to jest skala na przykład kanału sportowego, czy tam powiedzmy wielgaśnych, które zatrudniają kilkadziesiąt osób, muszą płacić za tych wszystkich ekspertów i tak dalej. Ja nie mam YouTube Premium, akurat nie używam, ale tak, no, mam VPN. VPN jest rewelacyjny, kiedy potrzebuję na przykład nakręcić materiał typu jak założyć konto na Kanal Plus Online, bo wtedy mogę to zrobić, a niedługo wleci materiał, jak założyć konto na Maxie, bo wiadomo, że Max w Polsce niedługo się pojawia, więc jest program do nadawania, teraz ten was, który tutaj widzicie, czyli Restream, muszę to oczywiście opłacić, zaraz, program do robienia miniaturek Canva jest darmowa, do optymalizacji, czyli vidIQ jest darmowy, trzeba zapłacić recenzentowi, no bo wiadomo, recenzentowi, montażyście, bo wiadomo, że Lincoln tego
za darmo nie będzie robił, bo to trzeba poświęcić czas. No nie wspomnę już oczywiście o takich rzeczach jak prąd, jak opłata za internet, więc tak naprawdę, a wyobraźcie sobie, że to, że na przykład mamy, co dzisiaj było, moc futbolu czy coś takiego, no nieważne, omawiali piłkę nożną w kanale sportowym i tam na przykład jest 4 osoby, tak? No to w tym momencie za każdemu temu Wojtkowi Kowalczykowi czy tam Podolińskiemu im trzeba zapłacić. Kiedyś trener Strejla powiedział, że on kiedyś się pojawia w TVP w studiu jako ekspert od meczu, jemu płacą 500 zł za pojawienie się w programie. Więc w tym momencie załóżmy, no powiedzmy, że taka jest średnia. No to w tym momencie załóżmy, że masz takich 4 ekspertów, to jest 2000 zł. Plus kanał sportowy musisz jeszcze zapłacić oczywiście za prąd, za oświetlenie, za korespondentów, którzy na przykład wysłali na finał Ligi Mistrzów czy coś takiego i to wszystko są oczywiście koszta, także możecie sobie spokojnie ogarnąć, jak to jest. Dodatkowo tworzą swoje filmiki, tak? Muszą to ludzie wszyscy zmontować. Ktoś tam im ogarnia media społecznościowe, bo też jest dokładnie, więc także to jest po prostu temat rzeka. Marcin mógłby reklamować herbatę na live, zgrałoby się. Bardzo chętnie. Ja mówiłem już wiele razy, jakby tylko była jakaś firma, to bardzo chętnie. Zdając moje życie, pojawi się Lipton. Te reklamy najgorzej, gdy chcesz sobie podśpiewać pod prysznicem, a tam reklama jakaś 10 minut. To jest dopiero masakra. Ja pamiętam, nie przeszkadza mi, jak na przykład wpadnie jakaś piosenka, tak? I rzeczywiście jest git, ta piosenka brzmi fajnie. Pamiętam, jakaś mi się wyświetliła, to była jakaś nowa wersja Blue Eiffel 65, tylko właśnie ma z takim pazurem, taki fajny metal. I to rzeczywiście, mówię, no nie przeszkadza mi, bo wszedłem na ten kanał i akurat mieli dużo takich rzeczy, takich coverów i zasubskrybowałem kiedyś i słuchałem ich. I to było w porządku, ale czasami nieraz mi się potrafi, wiesz, wystarczy, nie trzeba pracować ciężko, trzeba pracować tylko mądrze. Idzie koleś taki, wiesz, jak zarobiłem swój pierwszy 1 000 000 złotych i nagle patrzysz, a tam materiał 30 minut, nie? I jeżeli masz, tak jak ja na przykład na słuchawkach ogarniesz temat, bo masz ręce uwalone z farby, malujesz szopę, no to jest albo opcja, drzesz się, Wiktor, Maja, chodź, przełącz mi, albo po prostu trzeba coś kombinować, no i to rzeczywiście jest zabawne, ale tak, zdarza się, Katarzyna, czasami taka sytuacja, bo tam nie ma limitu i oni teoretycznie te reklamy sprawdzają, ale nie zawsze, wiesz. Teraz średnio co 10 minut są, kiedyś były co pół godziny. Możesz ustawić, że reklamy się pojawiają, na przykład ja mogę ustawić, że pojawiają się od co 6 minut wzwyż. Może ich w ogóle nie być, ale minimum jest takie, że co 6 minut mogę wrzucić. Nie mogę na przykład dać co 2 minuty. Nie. To mogę zrobić w później. Na żywo jest co 6 minut, ale na przykład później, jak mam na przykład ten materiał, to ja mogę na przykład, dużo tego na przykład teraz, ale niech będzie. Mogę mu dać reklamę co minutę. To też nie jest powiedziane, że ty tą reklamę co minutę zobaczysz, bo to YouTube'owy algorytm decyduje, czy rzeczywiście ty będziesz widział każdą reklamę. Ja mogę w materiale godzinnym wrzucić 60 reklam co minutę, ale ty na przykład zobaczysz tylko i wyłącznie 4. Bo YouTube mówi, OK, żeby nie zaburzać tego, jak fajnie tobie się ogląda dany materiał, tylko i wyłącznie, oni mówią, jemu tylko i wyłącznie pokażemy tyle. A dziękuję bardzo. A jest jednak inny koleś, który na przykład obejrzał 30 sekund tego materiału i była reklama. Potem przeskoczył na inny i reklama. To jest wszystko i wyłącznie tylko zależy od algorytmu YouTube'owego. A co tam pod prysznicem Kasia mini recital jest? No to ja już nie wnikam, co tam Kasia śpiewa. Marcin, jakbyś kiedyś potrzebowałby coś zmontować, jakiś materiał, pisz za darmo, ogarnę, jakby Lincoln nie mógł, to pisz. Nie ma problemu. Będziemy myśleć, co w tym momencie. Wiem, że teraz Lincoln montuje tego vloga z tej sprzedaży garażowej, z tego car boot sale, a także montuje reklamę nomen omen wspomnianego dzisiaj filmu, czyli Ptakodemii, Birdemic, więc to też będzie dostępne dla wspierających za czas jakiś. Kurczę, 3,5 godziny prawie, ale żeśmy się rozgadali, co? No ale tak to jest, że akurat, że w dobrym towarzystwie zawsze tematów jest wiele i czas miło płynie, a tymczasem my już, panie i panowie, przekroczyliśmy 8900 subów. Tak więc bardzo mnie to cieszy. Pizza wystygła, herbatka też. Słuchajcie, dopiero teraz pije ten facet za mną na ekranie. Nie wygląda to dobrze. Dziękuję bardzo. 25 osób jest z nami. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo jestem z tego faktu zadowolony. Dziękuję bardzo i jest to coś pięknego. Jakby co pamiętaj o mnie, pisz, ogarnę montaż. Nie ma problemu. W przyszłym tygodniu oczywiście wjeżdża kolejny film Dario Argento, bo jest oczywiście jak to musi być. Codziennie będzie filmowy codziennik, nomen omen.
codziennie. Muszę popracować nad tym stwierdzeniem, bo to nie brzmi za dobrze. Muszę to wymyślić. I jutro teoretycznie powinna wlecieć recenzja Planety Małp. Zobaczę, czy ogarnę, czy zdążę, bo akurat jutro mam dniówkę. Może się uda, może nie, a jeżeli nie, to może gdzieś tam we wtorek wrzucę i będzie. W piątek pojawi się... Co się pojawi w piątek? Jaka recenzja? Dzisiaj jest 12, więc w piątek to będzie 17. Zaplanowany jest jeden z 3 filmów. Monster, Tarot albo Hitman. Oczywiście nie ten Hitman, który teraz wydaje mi się, że znamy. Wydaje mi się, że do końca wakacji będzie 10 tysięcy subów. Nie, 10 tysięcy subów będzie do końca czerwca. Wydaje mi się jakoś tak, może jeszcze wcześniej. Zobaczymy. Plan na ten rok, o którym Wam mówiłem przy okazji odcinka rocznicowego, to jest 15 tysięcy. Także w porządku. Więc którąś z tych projekcji mam zaplanowaną, znowu reklama, dobra, że nie będę wyłączał. Znowuż, więc widzicie, jak tutaj często się reklamy pojawiają na kanale. Więc któraś z tych 3 produkcji pojawi się w piątek, a druga się pojawi w poniedziałek. A przynajmniej taki jest rzeczywiście plan. Nie wiem, czy wrzucę w międzyczasie ten tak zwany spoiler talk odnośnie patrzcie, teraz odnośnie Kubusia Puchatka, tak, odnośnie Kubusia Puchatka, to jest 21 minut, zobaczę. Wiem też, że chyba w przyszłym tygodniu chyba się kończy X-Men 97, ten serial na Disney Plusie, więc to jak najbardziej będzie również podsumowanie całego sezonu. Tak, widzę, że tam reklama z tyłu jest, także w porządku. No, takie jest życie, słuchajcie. Powiem Wam w ten sposób. Jest w tym momencie 25 osób na żywo, na czacie, więc tak naprawdę, jeżeli weźmiecie pod uwagę, że za 1000 wyświetleń jest chyba tam bodajże 10 centów, no to powiedzmy, może coś tam się zbierze, także gdzieś za jakieś 40 lat możemy się wybrać na ten, może nie akurat na jacht, ale akurat tutaj są metalowcy na kanale, więc powiedzmy na ten ponton, którym tam klawiszowiec Rammsteina sobie płynie w trakcie Zimana, więc może akurat na taki ponton się bierzemy, proszę bardzo, jest grabarz brodaty, więc on dokładnie wie, jak to jest. Więc tak to będzie, panie i panowie, wyglądało. Tutaj zaraz pojawią się materiały, które YouTube tobie zaproponuje, jeżeli oglądasz z odtworzenia, drogi widzu, droga widzko, a my przy okazji odcinka Q&A, chyba przy okazji 10, zrobimy 1000, bo nie ma co się tak gadać. Akurat dzisiaj było bardzo fajnie, 3,5 godziny za 2 lub 3 dni, jak to wszystko zostanie przetworzone. Materiał będzie dostępny na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej, na tych wszystkich platformach, gdzie możecie sobie pośmigać. A my, panie i panowie, widzimy się na żywo z Potwornicką w najbliższą niedzielę, zresztą jak co tydzień o 20 czasu polskiego.